Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Poza streamem, bo oczywiście streamujemy praktycznie codziennie na Twitchu, to chciałbym przywitać YouTube'a, bo mam nadzieję, że ten materiał finalnie wylądował na YouTubie i nie zrobiłem z siebie pośmiewiska, ogrywając Dark Souls Remastered po bardzo długim czasie. Słuchajcie, to co dzisiaj będziecie mogli u mnie zobaczyć, to będzie fully guided playthrough w DS1. Z uwagi na to, że bardzo często wspominam w moich materiałach coś o tych DS-ach i zawsze coś gadam o tych DS-ach i o tych DS-ach i o tych DS-ach i bardzo dużą ilość, nawet się nazwiemy subskrybuj, dobrze, nie popełnił błędu, subskrybuj, to bardzo duża część z was może być faktycznie zainteresowana graniem pierwszy raz tych Dark Soulsów i dlatego stwierdziłem, że wrzucę taki filmik na YouTube'a, gdzie w jak najmniej pocięty sposób, bo na pewno się gdzieś wydupię, no nie? Postaram się wam przybliżyć te Dark Soulsy i razem z wami odkryć i wytłumaczyć wam podstawowe rzeczy, byście mogli, no po prostu lżej przez to przejść, bo Soulsy to jest ciężka gra. Słuchajcie, na sam początek, tu w ogóle się przysunę, to mamy do wyboru płeć. I to jest giga ciekawe, bo płeć w DS-ach ma znaczenie. Ja wam powiem tak, ona nie ma dużego znaczenia, ona ma znaczenie na speedrunach i wytłumaczę wam potem później. Ja sobie biorę female'a. Jeśli chodzi o klasę, to klasa jest praktycznie nieistotna w Dark Soulsach na sam początek, praktycznie, ale może mieć minimalne znaczenie. I tutaj z takich najważniejszych rzeczy, no to możecie sobie wziąć Knighta, Warriora, wiadomo, to są normalne klasy walczące. Wanderer będzie miał trochę, on ma chyba Scimitar, to będzie lekko szybsza startowa broń. Thief ma Master Key, czyli ma główny klucz, który wam wytłumaczę potem, dlaczego jest bardzo ważny. Bandit ma jedną z najlepszych broni startowych, Axa. Hunter ma startowy łuk, Sorcerer ma od razu katalizator do rzucania czarów, Pyromancer ma Pyromancer Glowa, ale startuje na pierwszym poziomie, Cleric ma amulet do rzucania heala i do rzucania błogosławieństw, a Deprived ma 6. poziom i no jak widzicie jest nagi. Ja wam powiem, że na sam początek polecam wam wszystko, co nie będzie ani Sorcererem, ani Pyromancerem, bo to są, ani Klerykiem, bo to są klasy, które są nastawione na trochę inny typ gameplayu i one pod pewnymi względami będą łatwiejsze, ale pod pewnymi względami będą trudniejsze i jak zaczynacie grać w Soulsy, to naprawdę, ale to naprawdę najlepiej jest zagrać klasą, która jest walcząca w zwarciu. Ja w tym wypadku wezmę Bandita, bo wydaje mi się, że Bandit będzie najlepszy na sam początek. I tutaj mamy do wyboru nasz gift. I ten gift, no to weźcie sobie główny klucz, no nie? Bo dużo rzeczy tutaj jest używalnych, ale główny klucz pozwoli wam otworzyć dużą ilość wejść, którą normalnie nie będziecie mogli otworzyć. Budowa nie ma żadnego znaczenia, ryj jaki wybierzecie nie ma żadnego znaczenia, włosy tak samo nie. My sobie weźmiemy, co my sobie widzowie weźmiemy? Weźmiemy sobie dziewczynę bez warkoczyków, weźmiemy sobie jaką? Rudą. No i Essa, zaczynamy giereczkę, nie? Fabułka, oglądamy fabułkę, ja wam też postaram się trochę fabułę przybliżyć. Generalnie kreacja świata Dark Soulsów polega na tym, że na samym początku był świat, w którym nie było dosłownie nic. Były drzewa, była totalna pustka i była mgła, ale istniały też wszechobecne, nie wiem, wszechżyjące smoki Everlasting Dragons i nie wiadomo czemu, nie z gruchy, nie z pietruchy, gdzieś w głębiach pojawił się pierwszy ogień, no nie? No i jak pojawił się ogień, no to można było zacząć odczuwać i ciepło. No i mieliśmy też punkt odniesienia, czym jest zimno. Więc narodziło się i światło, i cień. I dobro, i zło. I z wszystkich ciemności powstali oni. I dzięki temu światu, dzięki temu ogniowi byli w stanie odnaleźć duszę ognia i duszę lordów. Jednym z nich był Nito, który odnalazł duszę śmierci. I on podniósł tą duszę i tak wyewoluował w dużym skrócie. Wiedźma podniosła duszę chaosu chyba? A Gwyn podniósł najważniejszą duszę, czyli duszę wiecznego ognia. No i ci Furtive Pygmy to są tacy nienaznaczeni ludzie, nie wiem jak to wytłumaczyć.
with the strength of lords. Tutaj posiadając całą siłę, która była zaklęta w tych duszach, oni zbudowali całe społeczeństwo i stwierdzili, że będą w stanie konkurować ze smokami, które występowały wcześniej w tej krainie. I uwalili smoki na pizdę, nie? Totalnie. I tutaj widzicie, że każdy użył swojej, a tu w ogóle były podane 3 dusze, jest jeszcze 4. dusza. Unleashed a miasma of death and disease. Zajebisty jest ten cinematic totalnie, nie? And Seath the Scaleless betrayed his own. And the dragons were no more. Ostatnim z nich był smok bez łusek, który zdradził swoich pobratymców. Fajka, dzięki za suba. Thus began Tak rozpoczęła się widzowie era ognia, Należy do mnie. która zbudowała pełne społeczeństwo. but soon the flames will Ale za każdym razem, gdy pojawia się światło, will remain. ono w pewnym momencie wygaśnie i nastanie era mroku. O Jezu, to jest chyba jedna z najładniejszych cutscenek ever. There are only embers, I jesteśmy obecnie na etapie, na którym mamy już tylko resztki but only tego światła. endless nights. I w tym wszystkim jest jedna przepowiednia And amongst wybranego nieumarłego, Chosen Undeada, carriers of the accursed który ma dark odwrócić bieg. No i generalnie ludzie w tym świecie są naznaczeni Darkseidem, no nie? I zaraz wam trochę więcej poopowiadam o tej fabule. Ja nie jestem jakimś takim, wiecie, gigasolsowym znawcą, jeśli o to chodzi, ale w dużym skrócie to wygląda tak, że jesteśmy w świecie, w którym wszyscy są nieumarli i mają swoją duszę, która się cały czas odradza za każdym razem, jak umrą, ale za każdym razem, gdy umieracie, to cząstka waszej duszy umiera. in this land. I może to doprowadzić do tego, że wy całkowicie zatracicie się w sobie. I to jest giga ciekawe, to jest giga, ale giga ciekawe. I ja to w ogóle, powiem wam, nawet interpretuję w taki sposób, że my jako gracze, grając w Dark Soulsy, też jesteśmy Chosen Undeadami. I ci wszyscy gracze, którzy nie przeszli Dark Soulsów, bo okazały się dla nich za trudne, stwierdzili, że oni wybierają drogę zatracenia się w sobie. Is your fate. Bo ty jako gracz możesz ukończyć giga ciężką grę i dokonać swojego przeznaczenia, albo możesz w pewnym momencie się poddać, bo gra będzie za ciężka. No i dlaczego się poddajesz? Bo twoja psychika siada. Nie jesteś w stanie tego wykończyć, dokończyć, no nie? Więc stajesz się pustym. Stajesz się hollowem. I to jest zajebiste. I to jest Oscar, nie? Tak? On się Oscar nazywa? Chyba Oscar. W ogóle Oscar jest... Ja już nie będę wchodził tak jakoś za bardzo w takie zawiłości fabuły, bo Soulsy są grą, która nie do końca wszystko tłumaczy, bo według przepowiedni albo ty, albo Oscar, bo przepowiednia mówi o tym, że Chosen Undead, który wyjdzie z Asylum, dokona tych zmian, no nie? Ja sobie tutaj biegnę, tu nie ma nic konkretnego, jak się poruszać w grze, to od razu zobaczycie. To jest jeden z bossów, do którego w ogóle wrócimy później. Z nim się teraz nie walczy, ale w Soulsach będzie bardzo dużo takich elementów, gdzie można zwrócić uwagę, jak wygląda budowa tych poziomów. Wiadomo, że ja będę biegł przez te poziomy, ale za każdym razem, gdy będę wykonywał jakiś trik, to wam będę to pokazywał. Teraz chodząc na drabinę, ja w ogóle ściągam armor. Dlaczego ściągam armor? Bo w Soulsach wygląda to w taki sposób, że mamy tutaj statystykę Equibloada i ona działa tak, i mamy też ognisko. Equibload działa w taki sposób, że jeżeli znajdujecie się poniżej 20% waszego Equibloada, którego widzicie w tej środkowej kolumnie, trzeciego od góry, to macie szybsze role. I zobaczycie, że jeżeli ja założę więcej pancerzy, nadal mam szybkiego rola, ale jak założyłbym teraz broń i bym go dopalił, to bym po prostu wolniej się rolował. Miałbym wtedy mniej iframesów i zaraz wam dokładnie powiem, czym są iframesy, no nie? Otwieramy sobie drzwi na lajcie. Ogniska działają w taki sposób, że przy ognisku rega się stusy. Jeszcze nie mamy stusów i wy tego nie będziecie widzieć, ale tutaj nawet jak się stanie z tego ogniska, to można zauważyć, że tam na nas czeka boss. Zajebiste, nie? Bo jest jedno okienko specjalnie dobrane do tego. Ten boss tutaj zaskakuje. Tego bossa można naklepać teraz generalnie, ale tutaj jest przejście na bok. Przechodziłem przez skrót. Bierzemy kolejne ognisko. To ognisko jest automatyczne, go tak naprawdę nie trzeba brać. I zbieramy swoje pierwsze itemy.
Zbieramy tarczę i wam od razu pokażę, jak działa tarcza, ale jej nie będę używał. Czyli możesz sobie zaznaczyć wroga i zablokować wszystko, tylko że tarcza nie blokuje całego damage'a, tarcza blokuje tyle, ile ma pokazane. Ta akurat ma 100% redukcji fizycznej, ale nie każda tarcza blokuje cały damage. Mamy Axa. I teraz jak już sobie założę tego Axa i założę sobie większą część, to... Kurwa, nadal mam szybko... O nie, już mam wolnego rola, widzicie? Ja się o wiele wolniej roluję. Ja chcę tego uniknąć, ponieważ im mam wolniejszego rola, tym mam mniej iframesów. I teraz tak, broń można wziąć albo w one handa, albo w two handa. Two handem wiadomo, będziemy zadawać więcej obrażeń i two handem też nam się inaczej w ogóle przylicza siła. Więc to roluję. Zabijam sobie ziomeczka i Essa, idę dalej, nie? Powiedz, że nie jest randomizer włączony. Dobra, nie jest na szczęście randomizer włączony. Tutaj nie ma nic ciekawego do zebrania. Stąd wylatuje kula. A tu przy okazji mamy skrót do pierwszego ogniska. I teraz to ognisko sobie możemy jeszcze raz sklejmować. I będziemy się ponownie respić przy nim. Więc walimy pełnymi gaci rolami. Iframesy w tej grze to jest w ogóle mechanika, na której powstały całe Soulsy. I w tym dialogu nie ma znaczenia, co wybierzecie. Możecie go nawet zabić. I dostaniecie dokładnie to samo. Możecie wybrać tak, możecie wybrać nie. Grunt, żeście dostali klucz i Estus Laska. Iframesy działają w taki sposób, że za każdym razem, gdy wykonujesz roll, część animacji twojego rola ma tak zwane klatki nieśmiertelności, Invincible Framesy, iframesy. Działa to w taki sposób, że nawet jeżeli hitbox przeciwnika przez was przejdzie, to wy nie otrzymacie za to damage'a. I cała gra polega na zdobyciu odpowiedniego rytmu i dodżowaniu w ataki przeciwnika, no bo jeżeli wektor przeciwnika przecina się z twoim wektorem, tak? I wchodzimy tutaj, Essa. Tutaj można wykonać coś takiego, co ja nie wiem, czy... Ja pierdolę. Chciałem zrobić coś dodatkowego, ja go nawet nie trafiłem. Tu jego normalnie można zaatakować, no nie, z góry. Dobrze. Pierwszy atak i Essa. Ja wam powiem, że to tylko dlatego robię, żeby pokazać wam, jak Estus działa, nie? Estus leczy, to jest najważniejsze. Muszę się trochę rozgrzeć, bardzo długo nie grałem. Generalnie tak, dużych przeciwników nie warto jest nawet zaznaczyć. Czy ja muszę stankować każdy cios? Ja wiem, że nie grałem dawno w Soulsy, ale to nie muszę robić takiego to... Kurwa mać, co ja robię? Ja przysięgam, jestem dobry w Soulsy, nie? Muszę się po prostu wczuć trochę w timing, nie? I pokażę wam do końca, co mi chodzi z tym wyczuwaniem. Generalnie tak, przeciwnik wykonuje atak. Zasili piekielną kuźnię. I ty jesteś w stanie wydodżować się w jego klatkę, dzięki czemu nie otrzymasz obrażeń. Tego. Essa, nie? I to jest duży przeciwnik, którego się po prostu wbije w plecy. No to, co ja teraz pokazałem, to była jakaś totalna patola, nie? Ale widzowie, może się uda nawet zrobić Deathless. Marcin, dzięki za 14 miesiąc suba. Bardzo mi miło. Tutaj też nie ma nic ciekawego do zebrania, więc idziemy dalej. Tak, no, gra polega na przyjmowaniu każdego hita. Dziękuję. I wychodzimy z tutorialu. To, co Jacek, teraz podkreślenie mieliśmy, to był stopy. całkowity tutorial. In the ancient legends, it is stated, Możecie widzowie zadawać dodatkowe pytania w trakcie. undead shall be chosen. Czy trzeba jakieś mody instalować? Nie, nic nie trzeba. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the Na czym land polega of the Humanity? ancient lords. Mechanicznie czy lorowo? Pod co będzie build? Zagramy tak zwany quality build. Czyli pójdziemy we wszystko po trochu. Nie ma Battle Passa. Czy lepiej grać na padzie czy na klawiaturze? Możesz zagrać na obu. Mi się gra wygodniej na padzie. Gra jest dziwnie zmapowana pod klawiaturę i myszkę, ale pod tym względem to nie znaczy, że to jest jakieś Leo, agrywalne. podkreślenie raper 666 100 Więc jesteśmy w Firelinku i teraz tak, w Firelinku jest bardzo ważna rzecz. W Firelinku jest coś takiego jak powierniczka ognia. Ona siedzi pod Firelinkiem. Dzięki temu za każdym razem, gdy będziemy siedzieć w Firelinku, to zamiast 5 estusów będziemy mieć tych estusów 10. W Firelinku jest kilka fajnych rzeczy do zebrania. I pierwszą z nich jest Humanity, która leży tutaj. Humanity leczy full zdrowie.
Cygi 2137 stobic. Cygi, dzięki za 100 bitsów. Drugą rzeczą są firebomby, które też sobie zaraz zbindujemy. I jest tutaj jeszcze jeden taki skrót wewnętrzny do windy. Tutaj leżą też jakieś takie bonusowe dusze, ale ja nawet tego nie będę zbierał, żeby się nie przelevelować. O, tam na przykład są na górze jedne. I tu można się bez żadnego problemu zrolować. I mamy tu 3 skrzynki. W tych skrzynkach interesuje nas tak naprawdę skrzynka ta. I interesuje nas Lloyd. Lloyd jest tutaj. Tam są jeszcze dwie dodatkowe, które też możecie zlutować, ale w nich nie ma nic ciekawego. No i jedną z pierwszych broni w ogóle możecie zdobyć właśnie tutaj. Tutaj są jakieś dusze, inne tego typu pierdoły. I tu leży Spyhunter. Tu leży Spyhunter. W grze jest jeszcze taka dodatkowa mechanika, której pewnie nie będziecie korzystać, z której nie będziecie korzystać, ale wam ją pokażę. Może komuś się to przyda. Jest coś takiego, co się nazywa Force Quitem. Za każdym razem, jak z tej gry wyjdziecie, nie będąc na bossie, zrestartuje to pozycję wrogów. I widzicie, w tym momencie oni mnie nie gonią. Ja mogę sobie użyć Homeward Bone'a, którego przed chwilą zrobiłem, żeby się wytepać do poprzedniego ogniska. Możecie się tepać też Darksignem, którego macie w ekwipunku, ale to ma taki problem, że Darksign was tak jakby zabije i stracicie wszystkie dusze. Ja mam teraz 2000 dusz. To, co chcę wydać, najprawdopodobniej na początku to będzie życie i to jest to, co bym wam polecał. Ale możemy się jeszcze... Możemy coś zjeść, nie? Nawet chyba ja wydropiłem jedną duszę. Te wszystkie dusze jedzcie. Dusze to jest exp, bo za każdym razem jak w tej grze zginiecie, to tracicie całego expa. Macie jedną szansę odzyskania go. Jeżeli umrzecie drugi raz w trakcie odzyskiwania dusz, to tracicie je na zawsze, no nie? Tu jest powierniczka ognia. I tutaj na dole, jak sobie zejdziecie, dzięki temu, że macie Master Key'a, będziecie w stanie otworzyć jeszcze jeden skrót. I to jest jeden ze sposobów progresji tej gry, ponieważ w niej mamy bardzo dużą interlokacyjność. To jest ludologiczna rzecz. I to polega na tym, że elementy tej mapy są bardzo ze sobą połączone. Siema Esse! Dzień dobry, witam No Hydranera. Bonfire się zużywa, no. Bone się zużywa. Jak zejdziecie sobie tutaj do lokacji, do której czysto teoretycznie nie powinniście iść na tym etapie gry, to mamy tutaj ulepszenie Estusa, które na samym początku jest giga, ale to giga silne. Tych duchów w ogóle nie będziecie w stanie atakować, ja wam potem wytłumaczę, na jakiej zasadzie się atakuje duchy. I tutaj idziecie po takiej bardzo cienkiej linii. Podnosicie Firekeeper Soul, ja sobie zrobię Quitouta. I znowu się wytepam do ogniska. Możecie tutaj po prostu sobie zeskoczyć na dół i stracić wszystkie pozostałe dusze, które macie. Ale sobie zrobiłem Quitouta, rzucę Homeward Bone'a i jestem z powrotem w Firelinku. Ja Homeward Bone'a sobie w ogóle nawet przypiszę tutaj pod dolny panel. I mam teraz coś, co się widzowie nazywa Firekeeper Soul. Firekeeper Soul to jest nic innego jak ulepszenie Estusa. I to ulepszy mega Estusa na +1. Estus chyba bazowo leczy 300 HP. I to w ogóle musicie zawsze robić u powierniczki ognia, ich jest w grze kilka. I teraz widzicie, mam Estusa +1. I to bazowo leczy chyba 300 HP. 3 pierwsze ulepszenia dają każde konsekwentnie po kolejne +100. I to jest giga ważne. Czemu nie warto się przelewelować? Nie, no możesz się przelewelować. Tutaj są jakieś dusze, inne tego typu pierdoły, których ja nawet nie podnoszę. Oczywiście możecie je podnieść. Ja z tymi przeciwnikami nawet nie walczę, ale no jak chciałbym z nimi walczyć, to raczej bym ich backstabował. To nie był backstab. Soulsy są jedną z tych gier, która uczy, że trzeba unikać niepotrzebnych walek. Dokładnie. Właśnie po to. Bo stankowałem 3 hity, których totalnie nie powinienem stankować. Są kolejne dusze, inne tego typu pierdoły do podniesienia. Dzięki Rexio za Twitch Prime'a. I to jest jeden z momentów, w których zauważycie podstawową mechanikę Soulsów, bo jeżeli ja będę atakował przy ścianie, to mi będzie odbijała broń. I jak będziecie mieli na przykład, nie wiem, Spyhuntera,
załóżmy, czyli coś, co znalazłem na cmentarzu, którego ja nawet nie mogę podnosić, to będziecie się odbijać od ścian, no nie? Więc bardzo, ale to bardzo mocno uważajcie na to. Możecie też zawsze używać tej tarczy. Tarcze w Soulsach są giga OP, są totalnie OP. Ale właśnie z uwagi na to się tego nie używa, żeby nauczyć się odpowiednio soulsowego typu gameplayu. Te wszystkie moby możecie normalnie przebiec. A możecie też z nimi próbować walczyć. I to, co jest najważniejsze teraz, to dobiec do kolejnego ogniska, które jest tutaj. Jak, nie wiem, jak chcecie na przykład walczyć z przeciwnikami, możecie to zablokować, kurwa, i dać kolejny atak, poczekać, wypulować kolejnego, znowu mu zablokować, powiedzmy, atak. A teraz mnie z tyłu dymają. Więc nie powinienem tak tego robić, więc ja to sobie przybiegnę. Ja nie jestem przyzwyczajony do takiego gameplayu, w którym się zatrzymuję, no nie? Biorę sobie ognisko i to ognisko to w ogóle bym wam bardzo polecił. Pyk, blok. To ognisko bym wam bardzo polecił rozpalić. Rozpala się w sposób następujący. Zużywasz Humanity, którego ja teraz nie zużyję. Zwiększasz sobie ten licznik w lewym górnym rogu z 0,1 na 0,0 na 0,1. Odwracasz pustkę w ognisku. I potem za pomocą drugiego Humanity, które też musisz użyć na sobie, czyli musisz mieć 2 na liczniku, rozpalasz je za pomocą przycisku, który się nazywa Kindle. Czyli go rozpalasz. To ma takie działanie, że w tym ognisku zamiast mieć estusów 5 bazowo, bo widzicie, że ja mam teraz 8, czyli mi nie wyregało do 10, będziecie ich mieć 10. To jest jeden z takich dłuższych boss runbacków. I w ogóle ta lokacja jest giga, ale to giga ciężka na początku. I jak tu byście zdychali, to się w ogóle nie przejmujcie, nie? Bo no, podczas pierwszego przejścia Soulsów naprawdę byłem tu bardzo mocno zirytowany. Tutaj nie ma tak naprawdę nic ciekawego poza jednym traderem. I dzięki temu, że macie główny klucz, jesteście w stanie otworzyć te drzwi. I w tych drzwiach macie coś, co ja ich zabiję, wiecie? W ogóle, żeby wam to w pełni pokazać. Chodźcie. I są strasznie wolni, nie? Ej, on się w ogóle zaciął. Patrz, on biegnie kurwa w drzwi. Ale jaja. No, to nie jest ludologiczne, co ja robię tak forsując. Essa. Bo tutaj jest, słuchajcie, coś takiego jak Black Knight. I ja wezmę sobie to. I Black Knighti mają to do siebie, że oni dropią konkretne bronie. Tu jest w ogóle jeszcze łucznik na wieży, którego też sobie możecie skrócić o głowę. Tych ziomeczków polecam wam tutaj wypulować do tyłu, no nie? Możesz mu wyfrasować atak jeden, który mu zdejmie shielda i tu zrobić znowu to samo. Albo po prostu starać się być szybszym. Ale nie bądźcie tak szybcy jak ja. Essa. No i co jest z tym Black Knightem? Z tym Black Knightem jest coś takiego, że on nosi swoją broń, którą ma szansę wydropić. I bronie Black Knightów są bardzo silne, ponieważ poza posiadaniem bardzo dużego damage'a zadają bonusowy damage w demony, których w tej grze jest dużo. A tutaj jeszcze jak powoli podejdziecie na padzie, to możecie mu zrobić backstab'a. Ja tego totalnie nie umiem robić z zaskoczenia, bo wyprowadzam atak za szybko, a raczej za późno. Ale możecie go sobie wypulować tutaj całkowicie na górę. No i teraz to, co chcecie zrobić najbardziej, to go albo sparować, albo backstabować. I tak wyglądają backstaby. 75 damage, to jest giga mało. Ja go wyciągam na środek, trzymam blok na tarczy. Wchodzę mu na plecy i klikam atak, nie? I znowu to samo, essa. I tylko musicie w tym wszystkim pamiętać, że jak trzymacie blok, to macie bardzo spowolniony regen staminy, nie?
kurwa, nieludologicznie widzowie, bez backstaba. Essa. Jestem w stanie go już dobić? Nie. No, wywalił Titanite Shanka. Nie jest najlepiej, ale mogło być gorzej, definitywnie, nie? Za pomocą... O kurwa. Ty, totalnie zapomniałem o tym, ale jak zrobiłem jumpa jak w Pro Skaterze, kurwa. Totalnie o tym zapomniałem, nie? Za pomocą głównego klucza możecie sobie otworzyć tutaj zejście na dół, gdzie będzie miła niespodzianka. My pójdziemy tam później, ale z totalnie drugiej strony, ponieważ dropi tam giga ważna rzecz. A jak na razie idziemy na górę. I tutaj na górze z takich istotnych elementów. Czemu nie użyłem Humanity? Bo i tak nie używałbym broni, wiesz? Black Knighta. Mamy jaszczurkę. Jaszczurki dropią materiały, za pomocą których ulepszy się bronię. Dostałem Twilight Titanite'a i Titanite Shanka. To jest mgła. I ta mgła już prowadzi do bossa. Nie każda mgła prowadzi do bossa, ale bardzo dużo mgieł prowadzi do bossa. Tego bossa w ogóle stąd nie widać jeszcze. Ale dla ułatwienia macie tutaj taki element jak drabinę i to będzie giga zabawne, bo ja będę w tym ranie naprawdę robił rzeczy, których zazwyczaj się w Soulsach nie robi. Już po takim kolejnym playthroughsie. No i gramy tak jakoś totalnie bezpiecznie, nie? I tam jest boss. Z tym bossem jest w ogóle taka ciekawostka, że on normalnie stoi na tej wieży, ale jego model jest w połowie zanurzony w wieży, żeby go nie było widać. I ja wcześniej podniosłem Gold Pine Resinę. Gold Pine Resin to jest buff, który narzuca się na broń, jak się backstabuje. Normalnie atakujesz, jeżeli stoisz na plecach przeciwnika. I on zakłada damage od lightninga. I to, co ja teraz zrobię, ja go wypuluję. O, tu się chyba puluje, nie? Jego... Kurwa, co jest? Tu. Ja go wypuluję. I cofnę się na wieżę, bo dam mu jumping atak z wieży. Zrobię to, czego nie zrobiłem w Asylum. Nie no, to co ja zrobiłem w Asylum, to była jakaś totalna popierdółka. To chyba nagramy jeszcze raz, widzowie. I teraz on tu stoi. Ja sobie narzucę buffa na broń. I będę skakał mu na łeb. 500 damage'a. Połowa HP bossa jednym atakiem, tylko dlatego, że użyłem Gold Pine Resina. I najprostszy sposób, w jaki kurwa jego można zabić, to kajtować go i skakać mu między nogi. O tak o. I zrobisz znowu dokładnie to samo, nie? Kajtujesz go. I po ataku... Gigassa. No i to jest pierwszy bossiur. Taka ciekawostka w tej grze, chodzi o to, żeby nie przyjmować hitów na łeb, czyli róbcie zupełnie co innego niż ja. Prosta gierka. Tu potrzebujemy klucza później. A tam nawet nie idźcie, bo to wam utrudni grę. Nie bierzcie nigdy znaku do przyzwania. I próbujemy przebiec na tym moście. Na tym moście, widzowie, trzeba być szybkim, żeby zdążyć przed ogniem, którego hitboxem i tak dostałem. I tu w ogóle można w bardzo prosty sposób farmić duszę, no nie? I tu jest pierwszy skrót. Nie spadnijcie na dół, tylko kopnijcie tego ladera, widzowie. I za pomocą tego możecie się spuścić na sam dół. I wydać poziomy. Dajcie sobie, nie wiem, 20 punktów w życia, bo ten początkowy przyrost życia jest bardzo duży. Naprawdę, resztę, nie wiem, może w siłę. Cokolwiek. Życie wam zawsze się przyda, siła nie zawsze wam się przyda. Siema, Rajtek, dzień dobry. Widzowie, jakieś pytania co do rana do tej pory, czy nie? I jak na przykład chcielibyście sobie podfarmić trochę te dusze, to zawsze możecie wychodzić tutaj, bejtować atak smoka i się cofać. No nie, i to jest 500 dusz. Ale wolicie pójść tędy. I tutaj już nie będzie łatwo, bo... musicie tak, zbackstabować tego typa. I teraz to jest drugi ziomo. Z tym ziomem to najlepiej go sobie wybejtujcie, czyli podejdźcie do niego, wybejtujcie go tutaj, no. Ho, ziomo. No, dawaj. Co daje Humanity? Leczy życie na pełne. Hop. Essa. I
I teraz uwaga, teraz będzie ciężkie. Teraz jest coś, co mnie podczas pierwszego playthroughsa Beskitu tak giga wkurwiło, czyli szczury. Po pierwsze, tutaj przy prawej stronie stoisz, czyli nie możesz się zamachiwać bronią. A po drugie, szczury rzucają poison. Jak poison dojdzie ci na maksa, to jest totalna tragedia. Ile mam w DS1 z 500 godzin? Mam 380 na Steamie, ale grałem dużo offline. I kolejny szczur. I jest totalna gitara się. I przechodzisz se tu wariacie. Można uciec ogon smoka, ale to nie są rzeczy, które moim zdaniem, wiecie, warto robić. Tego smoka faktycznie można zabić, jego można zastrzelić i tutaj mamy drugiego knighta. Ten knight dropi Axa, który wymaga bardzo dużo siły i go nie polecam, ale na tej wieży jest kolejny knight, którego też sobie możecie zrobić i popróbować, nie? W ogóle tego smoka jak zestrzelicie, wtedy dojdziecie tutaj i będziecie mieć kolejne ognisko, ale uwierzcie mi, że ono nie jest potrzebne. I teraz mamy trochę walkę z czasem, ponieważ jak widzicie, tam z przodu jest brama. I jeżeli ostatni typ, którego widzicie przy schodach, zdąży przede mną przebiec do tej bramy, to on ją zamknie i ona będzie zamknięta na stałe do momentu, aż nie przejdziemy naokoło. Ja wam pokażę drogę tą trudniejszą. I droga trudniejsza polega na tym, że wchodzicie sobie tutaj. I on już tam pobiegł. Wybijacie tutaj wszystko. No, przy okazji tankując każdy cios, kurwa. I nie pokażę wam tego łatwiejszego sposobu, to w ogóle leżą Alluring Skull. A Alluring Skull to jest taka ludologiczna essa, że jak macie tą świnię, to ta... O kurwa! Dobra, nie pokażę wam jak użyć Alluring Skulla. Ten ziomo tu bejtuje. Uwaga, to jest bardzo dużo przeciwników. Których najlepiej po prostu przebiec. O chłopie, było blisko fest, nie? I uwaga, bo oni chodzą po drabinach, jak widzicie. Fajnie, że ma tej framesy typu, nie? I tu możecie sobie też powoli przejść po bonusowe dusze. Chociaż nie wiem, czy tu nie leży broń. Nie, dusze tu leżą. Essa. Jessa. Tak, tą świnię można zaćgać w dupsko, ale ja tam się cofnę i wam pokażę, jaki jest najprostszy trik na nią. Żeby już nie być gołosłownym. Czy ona tu nie stoi na wejściu? Stoi. Tą świnię możecie faktycznie zbackstabować. Tak o. Czy ja ją kurwa zabiłem? Dobra, ją zabiłem. Generalnie możecie w ten ogień z góry wrzucić Alluring Skulla i ona wtedy będzie wchodziła w ogień. Alluring Skull to jest przedmiot, który sprawia, że przeciwnicy lgną do niego. Jak, nie wiem, do dynamitu bardzo często w grach zombie, nie? I ja cały czas mam teraz broń na plus 0. I moim kolejnym celem jest ulepszenie tej broni na plus 5. Tu mamy Mystery Key. Co w ogóle otwiera Mystery Key? On otwiera coś, co chyba i tak się docelowo otwiera Master Keyem, nie? Tak mi się wydaje. Idziemy sobie tutaj. To jest kolejny Foggy Gate. On nie prowadzi do bossa w tym wypadku. Idziemy widzowie w lewo. Jest kolejny przeciwnik, którego warto zabić, żeby nam nie wszedł na plecy. Tutaj będziemy mieć kolejnego przeciwnika, który nam będzie próbował biec na plecy. Kurwa, ja nie gram w Lies of P, a ja blokuję bronią, nie? Ty, on żyje. Essa. Już nie. I dochodzimy do miejsca, w którym możemy sobie tą bramę otworzyć. I tu będzie właśnie to ziomo. I tu z bardzo ważnych rzeczy mamy do podniesienia klucz. I ten klucz trzeba podnieść i tą bramę można sobie też wtedy otworzyć, nie? I dochodzimy do punktu kulminacyjnego
związanego z Firelinkiem, bo zaraz zobaczycie, jak kurwa pięknie ten świat jest ze sobą połączony. Ja się tu w ogóle wyleczę, żeby nie wywalić dedówy. I to jest 3 przeciwników. Ich nawet nie zabijajcie za pierwszym razem, bo ich zabijecie najprawdopodobniej w tej grze wiele razy. Idziemy tutaj w prawo do katedry, która, w sensie to się nazywa Parafia Nieumarłych dokładnie, to ognisko. Siema Intimissimi. Ej, nie było jakichś takich, chłopie, to nie jest nazwa jakichś tamponów czy czegoś takiego? I to jest kolejne ognisko. I w tym ognisku, widzowie, na samym początku, bez kitu, nie robiąc nic innego, bierzecie 2 Humanity, rozpalacie się i robicie tak. Reverse Hollowing, sklep z bielizną, aha. I robicie Indul. Się będzie nazywał rozpal, nie? Po angielsku. I dzięki temu zobaczycie, że ja teraz z 5 stosów będę miał tu zawsze 10 stosów. Robię to, bo to jest jedno z ważniejszych ognisk w grze, no nie? Idę teraz do sklepu, no i w tym sklepie mogę sobie ulepszyć broń. I ja tak jakby w tym poradniku celowo nie zagram... A, chociaż chuj, zobaczymy, może dropnie halabarda. Jolo. I tutaj możecie sobie kupić coś takiego, co się nazywa Titanite Shard. Kupujecie 4 i robicie sobie coś, co się nazywa Reinforce Weapon i ulepszacie sobie swoją broń. Tylko że ja nie mam dusz, żeby ją ulepszyć. Ale ja chyba jakieś dusze wydrobiłem. Ta dusza zasili piekielną kuźnię. 800 dusz. Dzięki Sneaky Sneakers za 5. miesiąc. Reinforce Weapon. I sobie reinforcuję razy 1. Razy 2 i widzicie, ile to wymaga dusz w prawym górnym rogu i Titanite Shardów. Na plus 2 i na plus 3. I to, co teraz kupiłem u niego, pozwala ulepszyć broń do plus 5. Maksymalne upgrade'y w tej grze to jest 15. Ale tutaj z ważnych takich rzeczy do przekazania, to jest w ogóle przeciwnik, który się respawni tylko raz. Możecie go sobie bez żadnego problemu zabić. Ja go skipnę, żeby zmieścić się czasowo ze wszystkim. No i tutaj możemy pójść do Darkrootu. W Darkroocie jest kilku przeciwników i w Darkroocie jest kilku bossów. I do tego Darkroota też wiele razy będziemy wracać. Ale jak na razie pójdziemy sobie na najważniejszego Black Knighta w tej grze, który dropi Black Knight Herberta, jedną z najpotężniejszych broni, no nie? Więc możecie sobie przyjść tutaj. I w Darkroocie my załatwimy kilka spraw. Po pierwsze, mamy jaszczurkę. Jaszczurka, jak pamiętacie, z samego początku pozwala na... Kurwa. Serio? Ej, czy tylko dlatego, że ja to nagrywam w celu... Jak zmisujecie z jaszczurkę tak jak ja, kurwa, to możecie wyjść z gry i ona wam się zespałni ponownie. Czy tylko dlatego, że to nagrywam, to się muszą, kurwa, dziać takie rzeczy? Szkopy, to pasowało wrzucić na YouTube'a z nazwą Jak nie przychodzić Dark Soulsów. Jest, jaszczurka się zrespawniła. Ja tą grę, kurwa, przyszedłem na kierownicy, ja tą grę przyszedłem na macie do tańczenia, ale mam problem ją przyjść teraz na padzie, wrzucając to na YouTube'a. Co mamy ze szczurki? Titanite Chunk, Twilight Titanite. Zajebiste dropy, świetne dropy ze szczurki. I tutaj jest do wzięcia łuk. I to jest łuk i set, z którym startuje Hunter. Ja go sobie założy, bo on w ogóle mega ładnie wygląda. Patrzcie, jaki jest ładny. Giga fajny set. Ale nie mogę mieć tarczy z nim. No, przeładuję. Kurwa, serio? No nic. Gołą babą będziemy latać. I teraz tutaj trzeba się cofnąć całkowicie na plecy. I to jest takie jedno małe przejście. I tu jest Black Knight. I ten Black Knight jest najważniejszym Black Knightem w grze. Ale macie też obok niego ognisko, żebyście się nie musieli specjalnie cofać. Ja je wezmę, bo najprawdopodobniej się wyjebę na nim. Możecie sobie bez żadnego problemu przy nim usiąść. I teraz jeśli chodzi o tego Black Knighta, to najlepszym sposobem jest go po prostu zrzucić z wysokości tutaj. Więc ja sobie założę tego shielda i go zablokuję. Stanę tutaj.
Serio, kurwa, tu nie wszedł backstab. Essa. I nie ma. Black Knight Halberda. Jak wam wyleci Black Knight Halberd, zakładajcie to i grajcie tym do końca gry. Ale mamy tutaj coś, co się nazywa Grass Crest Shield. I Grass Crest Shield jest tarczą, która zwiększa wam regenerację staminy. Widzicie, że pod staminą mam już taki efekt i on sprawia, że ta stamina się regeneruje o wiele szybciej i to jest giga, ale to giga, kurwa, dobre. Ale poza tym Black Knightem jest tutaj jeszcze jedna rzecz ciekawa do odwiedzenia. Jest to Havel. I Havel ma już 100% drop rate ringa, który zwiększa udźwig, dzięki czemu możemy założyć więcej części pancerza na siebie, no nie? Black Knightów nie można farmić, oni są jednorazowi. Oni są całkowicie jednorazowi. Czym skutkuje deficyt staminy? Nie możesz wykonywać akcji, nie możesz rolować, nie możesz atakować, no nie? Tak, ci Black Knighti są tylko raz. I tu otwierasz sobie drzwi, które otworzysz za pomocą tego master klucza. I tu musisz uważać wchodząc, bo możesz dostać przykrą niespodziankę. I mamy, kurwa, kumpla Havela. I teraz Havel, jeżeli mnie trafi, to mnie zabije. Więc to, co ja muszę robić na Havelu, to go muszę idealnie rolować i go muszę, kurwę, psa backstabować, no nie? Muszę być bardzo ostrożny. On ma mniejszego turn rate'a, tak mi się wydaje. I będę musiał wykonać na nim kilka konsekwentnych backstabów. I tutaj uważajcie, bo on serio bardzo dziwnie potrafi zawinąć tą bronią. Tak całkowicie, totalnie dziwnie, nie? Twa dusza zasili piekielną kuźnię. Dziękuję. Ten 0000050 zł. Jakiś poradnik czy Hellenage? Nie, poradnik nagrywamy YouTube'a, bo cały czas gadam o Soulsach, to chcę więcej widzów w Soulsy wtajemniczyć. Kości posłużą mi za oręż. I tego Essa, nie? I rytmicznie, widzowie, i rytmicznie. Zaraz przeczytam gruby guru, powiem wiadomość. To co, teraz pod content by się pasowało wyjebać, nie? Na sam koniec. Myślę, że już go dobiję tak po prostu. O kurwa. Chłopie, to nie było warte. I podnosimy Haveldringa. Haveldringa zakładacie od razu i on zwiększa wam procent udźwigu. I to działa procentowo, dlatego to jest giga silne. I teraz sobie mogę założyć bez żadnego problemu cały zestawik na przykład. I teraz w tych ciuchach macie taką statystykę, która się nazywa poise. I to nie ma żadnego poisa, więc założę sobie... No to też nie ma poisa, dobra. Nie mam żadnych ciuchów z poisem, a mam hollow helmet z poisem? Mam. Mam rola? Nie mam rola. Broń nie, nie broń. Hełm, stary, co? Kurwa! Essa. Posłużą mi za oręż. Dzięki Demencja za 4. miesiąc. No, widzowie, też polecam nauki ludologa Kiszaka. I teraz w ogóle zobaczcie, że jeżeli pójdę na górę, to otworzę te drzwi, które wam mówiłem wcześniej, że wiążą się z niespodzianką i jesteśmy dokładnie przy tym ognisku, z którego biegaliśmy na Taurusa. Widzicie? To jest ziomek, który zrzucił nas beczkę. Z niego jest teraz totalna beczka, no i się wracamy. Więc mamy w sumie kilka różnych rzeczy, które moglibyśmy teraz wykonać, bo Soulsy są całkowicie nielinowe. I teraz czat, co robimy? Wydaje mi się, że przed dojściem do gargulców najlepiej byłoby zabić tak naprawdę motyla. Ja wam już wyjaśnię, tak? Bo teraz będzie długo bieganie i wam wytłumaczę mechanika poisa. Mechanika poisa w Dark Soulsach działa tak. Poise to jest twoja postawa bojowa, no nie? Twój sposób utrzymania się na nogach. I poise działa w Soulsach tak, że masz określoną liczbę poisa, która jest związana z twoimi przedmiotami, najczęściej z pancerzem, ale może się też znaleźć na przykład na pierścieniu. I każdy atak w tej grze, poza damage'em, zadaje damage poisa. I poise resetuje się o co 5 sekund od każdego momentu, w którym otrzymaliście jakiś poise damage. I jeżeli
skumulowany damage Poisa przekroczy damage Poisa, który posiadasz, to dostaniesz tak zwanego breakera, który cię zwali z nóg, no nie? I to jest tyle. I Poisa masz zarówno ty, jak i twoi przeciwnicy. Bronie, które są toporami i bronie, które są obuchowe, zadają więcej poise damage'a w tej grze. Najwięcej. No i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że poise pozwala ci czasem... 10 złotych. Siema. Polecasz Divinity 2 po przejściu Baldura? Czy coś Nie, bo nie innego grałem może? sam jeszcze. Co ja mówiłem? O poizie. Dziękuję Papagan za dyszkę, nie? I poise pozwala wam na to, że będziecie w trakcie otrzymania ciosu w stanie nadal wyprowadzić swój cios, dzięki czemu możecie się częściej tradeować z przeciwnikami, nie? Więc generalnie na pierwszy playthrough z DS-ami to jest tak, że DS-y można sobie bardzo ułatwić. Ja wam pokażę multum sposobów ułatwienia tego. Zakładając Black Knight Halberda albo innego Black Knight Weapona, ułatwiacie sobie te soulsy w absurdalny sposób. Zakładając Havel Armor, ułatwiacie sobie te soulsy w totalnie, ale to w totalnie absurdalny sposób, no nie? Ale soulsy są grą, w której im więcej tak jakby wycierpicie na początku, tym silniejsi się staniecie. To jest jak kurwa zwykły trening siłowy, nie? Ja teraz muszę sobie ulepszyć tą broń i po prostu sobie zobaczę Reinforced Weapon. Potrzebuję 2 plus 3 Titanite Shardy. Ja je sobie kupię teraz. I nie zaatakujcie przez przypadek tego ziomka. Więc ja sobie kupuję 5 Titanite Shardów, tak? Reinforced Weapon, ulepszam sobie Battle Axe na plus 4, ulepszam sobie Battle Axe na plus 5. I to jest maksimum, na jakie mogę w tym momencie ulepszyć broń. I w tym momencie cofam się i wracamy do Darkwood Gardenu, bo pójdziemy sobie na całkowicie bonusowego bossa. Tego typa możecie sobie zabić, on nie dropi nic ciekawego, daje chyba 2000 dusz, jego, on jest strasznie tanki, jego skipnę, ale to nie jest nic ciekawego, no nie? Jakiś challenge grany? Nie. Tłumaczę widzom, jak przechodzić soulsy, żeby mieli jakiś punkt odniesienia do oglądania kiedyś, nie? Co jest ważniejsze? Ulepszenie broni czy level upy statystyk? Raczej ulepszenie broni, no chyba, że zdropisz właśnie jakąś unikalną broń pokroju właśnie Black Knight Weapona jakiegoś, no to wtedy w pierwszej kolejności chcesz mieć możliwość założenia go. Tylko te bronie mają statystyki i tutaj jest bardzo ważna statystyka siły. Ta broń wymaga 12 siły, ale w momencie, gdy trzymacie broń w 2 rękach, wasza statystyka siły jest mnożona razy 50% bonusowe. Więc jeżeli macie tej siły 10, to jesteście w stanie nosić broń, która wymaga siły 15. No nie? To też musicie mieć tego świadomość, więc Black Knight Weapon, na przykład Black Knight Halberd wymaga 22 siły i 18 zręczności, żeby ją założyć normalnie. Tak to będzie na YouTubie. Tutaj jest jedna z pierwszych iluzorycznych ścian w grze i ją jak zaatakujecie albo się przez nią przerolujecie, to ona wam ujawni sekret i macie tutaj ognisko, z którego najprawdopodobniej będziecie biegać na bossa. Siadacie sobie przy tym ognisku oczywiście i będziemy teraz szli na bossa, który jest całkowicie dodatkowy. No ale już na samym początku w ogóle byliście w stanie zwrócić uwagę, jak te poziomy się ze sobą łączą. To też jeszcze nie jest ognisko na bossa, to jest przedmiot, który baituje i nie polecam go podnosić, ale oczywiście w Dark Soulsy, więc za pierwszym razem samemu sprawdźcie sobie wszystko. I tutaj będą też bardzo trudni przeciwnicy, no nie? I jak gracie pierwszy raz, serio, spróbujcie sobie, jak się z nimi walczy, ale już to na tak jakby for sake of this video, no nie? Na rzecz tego wideosa już to skipnę i nie będę powielał błędów, których wy najprawdopodobniej będziecie powielać dużo przy pierwszym przejściu. Wchodzicie, idziecie na wieżę, no i na tej wieży macie bossa, który jest całkowicie dodatkowym bossem, którego na żadnym etapie gry nie musicie zabić, żeby ją sprogresować. Co w ogóle ciekawe, w Soulsach trzeba finalnie zabić 3 bossów, żeby przejść grę. Tylko to jest związane z dużą ilością glitchy. Tego bossa nie możecie atakować, on będzie miał takie bardzo dziwne ataki i je musicie wydodżować. I to rolujecie. I no, zaznaczcie go sobie i yesa, nie? Możecie sobie nawet wziąć shielda. Jak on przeleci na drugą stronę, to macie o tyle plus, że możecie się nawet schować tutaj bardzo często. I on wróci. I teraz czekamy na jakiś giga openera na nim, nie? I widzicie, ja za każdym razem, gdy roluję w taki atak, to roluję w jego wektor, ponieważ jeżeli
mam o wiele większą szansę, że odpowiednio trafię jej framesem, jeżeli pocisk do mnie leci, a ja wroluję właśnie w niego, ponieważ będziemy mieć zupełnie inne, w sensie będziemy mieć inne wektory, przez co szybciej się przytniemy i będziemy mieć krótszego konektora pomiędzy sobą, rozumiecie czy nie? Bo jeżeli bym zrolował wraz z pociskiem, to wtedy ja i pocisk poruszamy się w tą samą stronę, przez co tak samo czasowo... O dobra, już go mogę bić. Przez co tak samo czasowo... ja też tu nie deployuję całej staminy. I on wybuchnie na sam koniec. Dłużej po prostu będziemy na sobie, nie? No jest logiczne, no prawo fizyki, kurwa, nie? Znaczy, nie żeby iframesy istniały w naszym życiu, nie? No niestety życie nie wygląda tak, że jak spadasz w samolocie, to pod sam koniec walisz rola i na iframesa bierzesz, chłopie, katastrofę, kurwa. Fajnie by było, nie? Jakbyście byli kiedyś w windzie i winda by zaczęła szybko spadać, no to na sam koniec skoczcie i unikniecie damage'a od windy. Czy ja mogę, kurwa, założyć bomby? Ty kurwo. Pa. Essa. Ja nie deployuję staminy do końca, bo jeżeli ją zdeployuję do końca... Dobra, dam radę, zabiję go. To ona się szybciej rega, jeżeli masz zostawione trochę staminy. Jeżeli ją całą zużyjesz, to ona ma taki krótki segment, gdzie musi w ogóle zacząć się regenerować. Jeżeli jej nie zdeployujesz całej, czyli całej nie zużyjesz, to ona od razu zaczyna się regenerować. Zobaczcie, jak ją zużyję całą, pyk, to zanim ona się zacznie regenerować, to chwilę trwa. To jest bardzo ważne. Tu macie też do podniesienia przedmiot i Homordbone'a. Cofacie się do parafii umarłych. Macie 11 000 dusz i jest po prostu taka essunia, że wy się nie macie czym przejmować. I wydajecie te levele, ja zacznę to sobie wydawać w siłę, dam sobie trochę w dexa, ale jaką widzowie ja bym chciał docelowo grać bronią? Powiedzcie mi, ile Great Club wymaga dexa? Pójdę sobie w życie. Jak nie wiecie w co iść w Dark Soulsach, idziecie w życie, nie? To jest do 40. I tutaj też warto byłoby wspomnieć o kapach na statystykach. Większość rzeczy statystycznie jest kapowana na 40 ma soft capa, na 60 ma nie hard capy, ale takie już... Nie, co ja pierdolę? Jest na 40 soft cap, a chyba potem na 50 masz kolejny próg tego soft capa, nie? Siła ma na 66, jeżeli tu handlujecie hardcapa, no bo masz plus 50%, więc 66 siły, plus 50% plus 63, 99, nie? To hardcapujecie siłę i więcej punktów w siłę ci już całkowicie nic nie daje. Zwracamy do parafii nieumarłych. Mam broń na plus 5. Pada mi zaczyna przerywać, nie wiem czemu. Trzymaj się, Cubany, do zoba. Simon, dzięki za drugi miesiąc suba. No i czym teraz widzowie się zajmujemy? Czy mamy jeszcze jakiegoś sidebossa do przychwycenia, którego nie zrobiłem do tej pory? Chyba nie. Chyba będziemy się kierować na gargulce. 28 siły, bez dexa, Great Club, zajebiście. Nie no, teraz gargulce, czaternia, teraz gargulce. I w ogóle na tym pewnym etapie podnieśliśmy łuk i ten łuk jest giga istotny. I zaraz wam dokładnie pokażę dlaczego. Poza łukiem musicie założyć strzały. Ja te strzały w ogóle mógłbym kupić od Andre, ja to zaraz zrobię. I teraz pierwszy raz wychodząc z tej lokacji, zabijcie sobie tych 3 ziomków. I w ogóle z zabijaniem w tej grze też jest ciekawa mechanika, bo jeżeli zabijesz przeciwnika, oni dają normalnie 70 dusz. Zobaczcie, że dostaję za nich 96 dusze. Jeżeli w tej grze zabijesz przeciwnika hitem, który jest chyba o 40% większy niż jego maksymalne życie, otrzymujesz bonusowo 20% dusz. To jest niesamowite, jak w tej grze jest napierdolone takich mechanik. I to jest ziomo, który się respi tylko raz.
I jego musicie zabić w taki sposób, że go bejtujecie na jeden atak, po czym go atakujecie. Znowu go bejtujecie na jeden atak i go atakujecie. I on w ogóle będzie używał Estusa. U mnie nie zdąży użyć Estusa. I tutaj macie ulepszenie Estuska. On dropi też Titanite Sharda, który no możecie kupić u Andre za 800 dusz. I mamy tutaj skrót. To jest winda. Tak, overkilla. No, jak zrobić takie overkilla, to dostaje więcej dusz. O poizie wam powiedziałem, o sile wam powiedziałem, o statystykach wam powiedziałem. Z tej windy w pewnym momencie też będziemy chcieli w połowie wyskoczyć, ponieważ da nam to dojście do kolejnego bossa, którego też już na tym etapie rozgrywki możemy uświadczyć. No i jak w ogóle zauważyliście, tu jest w ogóle dźwięk drewnianej płytki. I każdy się zastanawia, dlaczego tam jest dźwięk drewnianej płytki. W każdych Soulsach jest mechanika iframesu. Ogólnie całe Souls-like'i polegają na iframesach. Więc ja teraz bez pardonu wracam się tutaj i ulepszam sobie tego Estusa na +2, no nie? Essa. I z tego momentu, tak jakby w ogóle wchodząc na sam początek do Firelinka, może bossowie, których możecie zrobić jako pierwszych, to tak. Quailak, Gargulce, Pinwheel, Motyl, Sif. Po Sifie zaraz jak zrobicie, to już możecie robić jednego z końcowych bossów w grze, Forkingshi. Co widzowie jeszcze można na tym etapie robić? Asylum Demon ulepszony. Kurwa, tych bossów jest multum, no nie? Ta gra jest całkowicie nieliniowa. Ja wam pokazuję sposób, który wam jak najbardziej ułatwi tą grę. Capra Demon, oj kurwa no. Gaping Dragon. I teraz tak, tu jest w ogóle ziomo. I ten ziomo będzie w was strzelał i on będzie też ulepszał... Aha, ja nie mam agility. I to, co ja chcę teraz zrobić, to ja chcę strzelić w niego, ponieważ ja go wybejtuję. Ja go nie wybejtuję, bo mamy za mało agility. Niesamowite. Ale strzelę w tamtych ziomów. Przez co oni się spulują, dokładnie. I oni wszyscy już do mnie będą szli teraz. I zaraz zobaczycie, dlaczego zrobię to dokładnie w taki sposób. Stanę sobie tutaj i będę powoli wszystkich wybijał. Generalnie ilu ich jest, to kurwa widzicie. I zdajecie sobie sprawę raczej już, dlaczego nie chciałbym z nimi walczyć w ciasnym pomieszczeniu. Aha. Widzicie, też zwróćcie uwagę, jaki już mam absurdalny damage, nie? 189 damage na tym etapie rozgrywki. Ten typ respi się raz, jak będziecie grać inną klasą albo zainwestujecie więcej punktów w łuk. U Andre też w ogóle możecie kupować strzały. To go z tego poziomu normalnie będziecie strzelać w głowę po 100 i go jesteście w stanie zabić. On się respi tylko raz. I kurwa... No tu nie jest ciekawie. A teraz wyobraźcie sobie, że z tymi wszystkimi ziomeczkami walczylibyście dokładnie kurwa w tym przejściu. No to jest absurdalne. Więc lepiej ich sobie wybejtować bez żadnego problemu łukiem. I on się respi tylko raz. Tylko wybejtowałem kolejnego typa tutaj niepotrzebnie. I on ma kurwa taką mechanikę, że boostuje wszystkich wokół. I te ziomy, które tu teraz są naboostowane i zadają bonus damage. Jeżeli na tym etapie będziecie mieć jeszcze Goldpine Resina, to wchodząc na Gargulce, to jest bardzo dobry moment, żeby to użyć, ponieważ to zadaje absurdalnie wysokie obrażenie na Gargulcach. Gargulce to jest jeden z najtrudniejszych bossów w tej grze na samym początku. I zaraz zobaczycie, ja celowo nie użyję Resina, bo może dzięki temu się wyjebie. I macie też w tej grze znaki, których nigdy nie używajcie, bo za to zostaniecie wykluczeni ze społeczności. No i mamy opener Gargulców. No i tu użyjcie sobie Resina, nie? Gargulcy wstają, dobra, tam bla bla bla, nie? I Gargulców będzie 2. I... I Souls 1 idealnie robią podwójne walki. To jest przez bardzo dużą część graczy na początku znienawidzone. Im dalej w las, tym bardziej pokochacie walki z 2 bossami. Ja je na ten moment uwielbiam.
I Gargulec ma w ogóle ogon. I za każdym razem, praktycznie w Dark Soulsach, jeżeli ktoś ma ogon, możesz mu ten ogon odciąć. On w ogóle wydropi ci najczęściej przedmiot i w ogóle będzie połączony ze stagerem. Gargulec jest ciężki. Ale ja go będę najprawdopodobniej dokładnie po 2 atakach stagerował. I jeżeli tego Gargulca sprowadzę do połowy HP, to on przyzwie kolejnego. No ale widzicie, że ja go zaklikałem całkowicie, bo mam broń plus 5, nawet nie użyłem Goldpine Resina i teraz wyobraźcie sobie, co by było, jakbym użył Goldpine Resina. I teraz jak on zieje ogniem, to mu normalnie wchodzisz na plecy i masz SC, nie? I możesz sobie poczekać znowu, aż będzie ziało ogniem. Ja go sobie wybejtuję tutaj trochę dalej, bo nie chcę spać przez przypadek. I znowu zieje ogniem i wchodzę na plecy. I jest gitara siema, nie? Mówiłem, że się rozgrzeje, nie? Ja po prostu w Soulsy długo nie grałem. Ten Asylum Demon to chyba najgorszy Asylum Demon, jakiego zrobiłem w życiu, nie? To nie jest że trudne? Jest 500 godzin, kurwa, w Soulsie, stary. No i dzwonimy w pierwszy dzwon. Całość progresu w grze na samym początku przywiązana jest do zadzwonienia właśnie w 2 dzwony. Pierwszy macie tutaj, drugi będziemy mieć po Quailach, czyli po bossie, na którego w tym momencie będziemy się kierować. No i co widzowie, jest Essa, nie? Jest Essa, macie Essę, na pewno macie Essę. Kolejność zadzwonienia w dzwony ma bardzo małe znaczenie, ale na tym etapie, jak miałbym wam to tłumaczyć, to nie ma to zbyt dużego sensu. Teraz jak po zadzwonieniu w ten dzwon zejdziecie tutaj na dół, to zobaczycie, że tu pojawi się NPC. Ten NPC, jeżeli przez przypadek kiedyś byście zaatakowali jakiegoś NPC-a, to on cię będzie w stanie, widzu, rozgrzeszyć. I on ma taki item jak na przykład Purging Stone, który też na pewnym etapie może być przydatny, a poza tym nie ma nic ciekawego, więc Homard Bone. I mam straszny delay na padzie, tak jakby pad mi się rozładowuje, wiecie, i nie podoba mi się to, bo w pewnym momencie on się rozładuje i będzie giga do dupy. 13 000 dusz, nie? Ogrom kurwa dusz, nie wiadomo co z tym robić. Wrzucasz tak. Ile ja potrzebuję do tego łuku? Bo ten łuk mi momentami będzie potrzebny. On wymaga 14. A jak ja dam sobie 10, to ja go będę mógł tu handować? Nie, jestem idiotą. No widzicie, codziennie, za każdym razem jak Soulsy w coś pogracie, to się nauczycie czegoś nowego. Nie wiem dlaczego, pomyślałem, że to kurwa zadziała, ale whatever. Widzowie, co robimy teraz? Teraz idziemy do najbardziej znienawidzonej lokacji w całej grze przez wszystkich. Jakie znaczenie ma płeć? O, to jest giga ciekawe. Teraz idziemy do najbardziej znienawidzonej lokacji przez wszystkich, czyli do Blighttown. Ja Blighttown uwielbiam i wam tak przedstawię Blighttown, że też je pokochacie. Jakie znaczenie ma płeć? W realnym świecie nie ma zbyt dużego. I pamiętajcie, żeby nie kierować się jakimiś wyznacznikami, jak niektórzy faceci, którzy są mizogonami. Ale w Soulsie płeć ma znaczenie. W Soulsie płeć ma znaczenie takie, że postać kobieca szybciej się rozpędza i szybciej wyhamowuje, a postać męska wolniej się rozpędza i wolniej wyhamowuje. W grze istnieje coś takiego, co się nazywa swap. I za każdym razem, gdy będziecie biegli i zaczniecie swapować te bronie, to od razu wchodzicie w najwyższą klatkę animacji biegu i skipujecie ten element rozpędzania się. I jak będziecie oglądać jakieś speedruny, to zobaczycie, że ludzie cały czas będą robić coś takiego. I dlatego na speedrunach gra się facetem, ponieważ on wolniej wyhamowuje, a akcelerację jesteś w stanie wypuszować dokładnie tą samą za pomocą glitcha. Jeżeli ja zazwyczaj gram kobietą, ponieważ jeżeli biegnę na bossie, to nie będę swapował broni jak debil innym palcem, a jest minimalna szansa, że pozwoli mi to szybciej uciec, więc czysto teoretycznie ja bym powiedział, że kobiety w Soulsach są trochę silniejszym modelem. Tutaj macie zioma. Tego zioma nie chcecie, tego zioma chcecie zwalić, nie?
Walicie mu kopa, czyli to jest atak i ruch do przodu i mu walę teraz 2 kopy. To jest w ogóle jedna z najbardziej niezrozumianych... O kurwa. To jest jedna z najbardziej niezrozumianych postaci w całym lorze. On generalnie chce dobrze, ale kurwa wyszło źle. Jego zrzucacie z klifu, wychodzicie z gry i jego przedmioty zrespią się dokładnie tutaj. Laurentius, świetna postać. On pochodzi z Karin. To jest w ogóle najciekawszy region lorowo i wszystkie takie totalnie pokurwione postacie pochodzą z Karin w Dark Soulsach. Mam nadzieję, że kiedyś uświadczymy jakiś dodatku, który będzie związany z nimi. I to, co robimy teraz, to pójdziemy zadzwonić w drugi dzwon. Zakładam drugi pierścień i to jest FAP Ring, tak zwany Ring of Favor and Protection. I ten pierścień, jeżeli na jakimkolwiek etapie go założycie i potem go ściągniecie, to się zniszczy. Jego nigdy, ale to kurwa nigdy nie można ściągnąć, ale jest giga silny, ponieważ daje 20% życia, 20% stamina. Ja sobie wyślę w ogóle windę na górę. I 20% udźwigu. To jest jeden z najsilniejszych pierścieni w grze i to combo, które posiadam teraz pierścień, czyli Havel Ring i Fap Ring, to będzie coś, co będę użyło do samego końca gry. Normalnie, jeżeli nie weźmiecie głównego klucza, nie będziecie w stanie otworzyć tego przejścia, będziecie to musieli otworzyć z drugiej strony. A to przejście wam pozwala... Słuchajcie... Na co wam pozwala? Na dojście szybciej do Blighttown. Bo normalnie musielibyście pójść przez depsy. Ja nie jestem chory psychicznie, więc nigdy nie chodzę do Blighttown przez depsy. Jeżeli głównego klucza nie weźmiecie, to będzie totalna lipa. Po podniesieniu tych 2 przedmiotów ten smok ożywa, ale po podniesieniu tego przedmiotu nie ożywa. Jeżeli poszedłbym tam dalej, to bym wyszedł przy pierwszym Black Knightie z halabardą i wyszedłbym w Darkwood Gardenie. Więc ten cały świat, jak widzicie, jest totalnie, ale to totalnie ze sobą powiązany. No i co? Cofamy się do Blighttown. Zebrałem duszę. Czy będą poradniki do każdego Soulsa? Wiesz co, ja Soulsy 1 znam na pamięć. Soulsy 2 i Soulsy 3 nie są dla mnie tak znajome, ale bez żadnego problemu możemy sobie zrobić taki fully guided playthrough, nie? Kurwa. Czekaj, bo ja tu już zazwyczaj się nie cofam. Nie, dobrze. I wchodzimy teraz do Blighttown. Tych ziomów nawet nie próbujcie z nimi walczyć, bo nie ma sensu. Oni są gigatanki. Na ODS-y 2 można pominąć, ale możemy sobie zrobić i w Bloodborne, i w DS-ach 3, tylko widzicie w DS-ach 3 i w Bloodborne, to ja bym musiał pierwsze sobie to przejść i żeby potem jeszcze raz zrobić takiego fully guided playthroughsa, nie? Bo nie pamiętam ich tak dobrze. Zresztą na sam początek tego rana pokazał, jak zardzewiałym można być, nie? No jesteśmy w Blighttown. Blighttown to jest nic innego jak Ladders and Snakes, czyli kurwa parówki i zjeżdżalnie, nie? Z języka polskiego. Taka gra planszowa była. Albo bierzesz parówę do mordy, albo zjeżdżasz po zjeżdżalni, nie? No i schodzisz sobie tu, widzu, całkowicie powoli, tak o. I w dół, i w dół, i w dół. Za każdym razem, gdy jest jakaś pochodnia, jakaś drabina, to ona jest oznaczona pochodnią. I tutaj trzeba zrobić takiego kurwa dropa na takie młyńskie koło, nie? I schodzisz tu na dół i to jest to całe Blighttown, które jest tak znienawidzone i to jest to całe Blighttown, na które tak ludzie narzekają, jakie jest kurwa okrutne, no nie? To by było tyle. To jest jedna z najbardziej znienawidzonych lokacji w całej tej grze. Ludzie tego nienawidzą, bo zazwyczaj wchodzili tutaj pierwszy raz od drugiej strony, ale tu macie ognisko. O kurwa, Mildred. Mildred! O! Zapomniałem, że jestem człowiekiem, bo ja nie umarłem. Nie będziemy szli na drzewo, totalnie nie ma sensu iść na drzewo. No hotu, Mildred. To jest mechanika, widzowie, inwade'ów. Ja gram na offline, więc mnie nie inwajdują ludzie z online. Ale jeżeli będziecie człowiekiem, czyli po rozpaleniu ogniska, no to są do każdej lokacji przypisani odpowiedni NPC, którzy was będą nawiedzać. Ją jest dobrze zabić, bo ona w ogóle, widzicie, daje absurdalną ilość dusz, no nie? I dropi 3 Humanitiesy i Butcher Knife. I Butcher Knife to jest w ogóle fajna broń, bo to jest broń, która ma chyba bazowo lifesteala, nie? Czy pojebałem? Tak, to jest broń, która ma przypisanego lifesteala do siebie. Ten lifesteal jest minimalny. Pojebałem coś, widzowie, czy nie? Tak, ma lifesteala, no. Kurwa, dobrze pamiętałem. Giga fajna broń, nie? Generalnie są ludzie,
którzy twierdzą, że to jest jedna z najciekawszych broni w całej grze. Walę siłę na full i lecimy w tym momencie. Mamy dwa wybory. Albo A, pójść na Quailak, albo B, pójść po moją ulubioną broń w grze. Więc to, co robimy teraz, to idziemy po moją ulubioną broń w grze i możecie być generalnie wy mniej biologicznie do tego przystosowani, ale u mnie to było całkowicie naturalne, ponieważ broń, którą teraz będziemy podnosić, to jest wielka pała, nie? Ja z uwagi na to, no, że na co dzień muszę się niestety borykać z syndromem wielkiego fiuta, no to jestem przyzwyczajony do korzystania z czegoś takiego, ale no wy możecie woleć definitywnie jakieś jednoręczne sztylety, nie? No i Essa, widzowie, jest Essa. Quailak, boss, na którego teraz idziemy, to jest w ogóle mój ulubiony boss w całej grze. A ona jest świetnym bossem pod względem designu, pod względem lora. Ona jest wielką pajęczycą, która z uwagi na to, że była świadoma całej przepowiedni Chosen Undeada, czyli Chosen Undeada, który zadzwoni w 2 dzwony i uratuje kurwa świat i sprawi, że znowu przywróci erę wiecznego światła, bla 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 bla, to uwiła sobie gniazdo przy 2 dzwonie i używa każdego nieumarłego, który próbuje spełnić tą przepowiednię, jako katalizatora dusz dla swojej umierającej siostry. Kurwa, historia trochę smutna, no nie? I daje sporo do myślenia. No ale generalnie tak poza tym, to jest taka już informacja, którą faktycznie sam musiałem zinterpretować. To nigdzie nie jest napisane w lorze. Quailak jest głupią kurwą, nie? Więc ją będziemy napierdalać maczetą i ją podłączymy do układu elektrycznego. No i jest Essa. A ten opener. O, jak ona się uśmiecha do tej kamery. Będzie to na YouTubie? Będzie, no. Dobra dupa, nie? I Quailak będzie jednym z tych bossów, gdzie nauczycie się, że w Soulsach istnieje bardzo, ale to bardzo dużo dead spotów. I to są miejsca, w których możecie stać, nawet nie blokując, nawet nie rolując. I nie będziecie trzymać, o kurwa. A widzowie siedło na mordzie, nie? I walka z Quailak wygląda tak, że... O kurwa, tego giga nie chcecie. Że wchodzicie w nią. Ona lubi, jak się w nią chodzi. I stajecie tutaj. I po prostu idziecie w nią. I to jest jej całkowity dead spot. Jak ona będzie odskakiwać, to... No, będzie pluła teraz. Dokładnie. I teraz ją walicie po nóżkach. Widzicie, damage w ogóle nie jest duży, jest bardzo mało, nawet bym powiedział. I znowu. I po nóżkach. I tak się nawet na no-hicie robi. Essy potwierdzisz? Tylko że nie stoi się w niej, ponieważ jak ona odskakuje, to ona ma frame'a, który jest uznawany za otrzymanie hita. I ty stoisz tu, wariacie? Nie? O kurwa. Nie szedłem. Uleczę się. O, dokładnie. To jest ten frame, który wtedy jest uznawany za otrzymanie hita. Kurwa, co jest? Jak ja pijany, widzowie. I jak tylko się pochyli nad swoją pajęczą głowę, to musicie uciekać, bo to znaczy, że wybuchnie, nie? I jak pluje, to znowu ciach, ciach i ciach. I jeszcze raz, kurwa. A, jeszcze, a! I teraz będzie uderzała nogami i to będzie miało trochę OE i znowu. I teraz ją chcesz wypulować, bo nie chcesz z nią stać w ogniu, nie? No i bejtujesz ją. Pyk. No, na no-hitach to się stoi przed nią i się po prostu unika tych ataków, nie? One są bardzo, bardzo łatwe tempo mają do zrozumienia. Ja ją chcę teraz definitywnie wyciągnąć, chociaż ona pluje. No dobra, już jej nie muszę wyciągać, nie? Stary. I znowu zaczęła pluć, ale zajebiście pochyli się, nie? I finiszujesz ją na kurwę. Essa. Tego. Siema, Ravero. Robię jakiś challenge? Nie, robię fully guided playthrough na YouTube'a, żeby wrzucić widzom, którzy będą narzekali, że Dark Soulsy są ciężkie, jak namówiłem do grania w to. 20 000 dusz na tym etapie, to jest w chuj. I dzwonimy w 2 dzwon.
Królik Dzwon odblokowuje nam zakończenie pierwszej połowy gry, ponieważ wpuszcza nas do Anor Londo. I to jest miejscówka, która jest przy Kowalu, no nie? Działa tu miejsce, co wchodzisz na skałę i ją walisz? Oczywiście, że działa. Ale już takich totalnych glitchy staram się nie pokazywać. Pokazuję to, co ułatwia grę, ale nie pokazuję tego, co grę breakuje. I teraz generalnie, żeby dojść do tej Quelak, o tutaj, to musielibyśmy zabić Caprę i Gaping Dragona. I to jest dwóch bossów, których na tym etapie czysto teoretycznie nie chcesz zrobić, ale przy takiej w pełni prymitywnej i prostackiej linii gry musiałbyś zabić, żeby do niej dojść, no nie? Ona jest o wiele łatwiejsza od tych bossów. Co prawda ma w chuj życia. Quelak ma chyba z 4000 życia, ale no widzicie, że ona jest mechanicznie bardzo prosta. No i tu sobie schodzimy na dół. To jest w ogóle winda, która się potem aktywuje i tutaj mamy drugie iluzoryczne drzwi. I te iluzoryczne drzwi są związane z jej siostrą. Tu musicie powiedzieć tak, nie atakujcie go. I teraz widzu. Bierzesz... Kurwa, nie! Zrobiłem to, czego nie chciałem zrobić. I tutaj jest jej siostra. Ona nic nie mówi, ona jest niemową. Możesz u niej ulepszyć Estus Flaska, jeżeli byś go miał, ale możesz ją zabić. I jeżeli ją zabijesz, z uwagi na to, że ona jest powiernikiem ognia, to wydropicie jej duszę, za pomocą której będziesz w stanie podnieść Estusa. Tak? Kurwa, zawsze się na to łapie, nie? I w ogóle jest pierścień w grze, który pozwala z nią rozmawiać. I ona nie mówi w sobie nic ciekawego, ona mówi, że tam o, Quailak, nie, moja siostro, bla bla bla. 28 siły, tak? Czy co u ciebie, nie? Gitara siema. Polecam sobie, nie? Poczytać o lorze gry generalnie, bo jest giga fajny. I tutaj jest kolejna lokacja i to jest Los Izalith. Stąd wyszły demony w ogóle lorowo i się rozprzestrzeniły po całym Lordran. Ale jak na razie tutaj jest lawa. Przez tą lawę speedrunnerzy wiedzą, jak przejść i da się przejść nawet na glitchlesie any percent się nie zabija tego bossa, ale mamy tutaj bossa, którego jeżeli zabijemy, to jest w ogóle brat Quailak i jak się nazywa siostra Quailak, ta, która jest ta pajęczyca tam? To jest Quailak, Quellana, która się pojawi, to jest jej siostra, która nie zmutowała. To wam wchodzę z Los Izalith. Nie, Quellana to jest ta żywa. Nie ma imienia, okej. I tu jest bossik kolejny. I ten bossik jest o tyle prosty, że z nim się praktycznie nie walczy. I zdejmujesz łuk stary, zdejmujesz wszystko. Nie ma imienia chyba, no. Bo lore tego jest taki, że było 6 cór chaosu, 8 cór chaosu i matka. I teraz tak, leczysz się, podnosisz wizuto. To jest upozorowana śmierć Quellany. Stajesz tu, tutaj widzisz, że możesz przebiec dalej i biegniesz na pełnej S-ie. Generalnie lore jest taki, że to jest bardzo często to źle interpretowany lore, ale już wam powiem dobrze zinterpretowaną wersję, że w momencie, gdy ogień zaczął wygasać, to matka chaosu stwierdziła, że kurwa go spróbuje odtworzyć i ona tego nie odtworzyła z desperacji, tylko ona to bardzo często właśnie się mówi o tym, że ona to zrobiła z desperacji, to jest nieprawda. Ona odtworzyła, ona próbowała odtworzyć ten kamień z uwagi na swoje bardzo wysokie ego i mniemanie o sobie. Ona miała świadomość tego, że będzie w stanie to w ogóle zrobić. I on teraz tu skacze i walicie mu 6 hitów, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i on spada. I to jest cały boss, nie? I problem był taki, że ona zamiast i schodzi lawa.
I problem był taki, że z uwagi na to, że jej się coś jebło, to ona nie odtworzyła to ona nie tworzyła ognia, tylko stworzyła chaos, no nie? Ona w ogóle zmutowała, zamieniła się w chuj wie co. Jej córki też się kurwa zmutowały, to są córy chaosu. I właśnie Quailak się zmieniło w pajęczycę i powstały demony. I te demony totalnie wszystko rozpierdoliły i w świecie zaczęła siać się nieskończona totalna chujnia, nie? Jak jest lorowe on chciał umrzeć, wiesz? On się ledwo co trzymał życia. On był świadomy tego i to był bardzo desperacki czyn. Ale jedna z cór chaosu nie zmutowała, nie odjebało jej. Jest człowiekiem, zaraz ją spotkamy i ona upozorowała swoje śmierci, spierdoliła z Los Aizali, no nie? Generalnie wszystkie córy chaosu się spotyka lorowo w Dark Soulsach, no nie wiesz w co iść, idziesz w życie. I teraz w ogóle zwróćcie uwagę na to, że po zabijaniu tych bossów ja mam duszę tych bossów. Ja je sobie kurwa zjem. Nie zjem tylko dusz motyla, ale to wam wytłumaczę dlaczego nie jem duszy motyla, ale jem duszy Quailak, nie? Dzięki Neo Reaper za 100 bitsów. 8000 dusz, Essa, kolejny level. Brakuje... 7 żółwików i boss spadł, haha. No, tak było. I sobie zjem na przykład tego Prognite'a jeszcze. Jakby go bić bronią, tak, on po prostu musi zadać mu 7 instancji damage'a, a z uwagi na to, że pięść jest najszybsza, no to pięścią zadajesz najszybciej 7 instancji damage'a. Czemu tamtego ogniska nie chciałem brać? Bo jeżeli bym tamtego ogniska nie wziął, to teraz bym dał sobie Homeward Bone'a i dzięki temu byłbym w stanie się wytepać na początek Blighttown, a teraz muszę biec jak totalny zjeb, nie? Więc wracamy widzowie i mogę wam teraz coś poopowiadać. O czym mógłbym wam jeszcze ciekawym powiedzieć związanym z Dark Soulsami? O upgrade'ach broni. Mamy teraz ulepszoną broń na 10. Czysto teoretycznie na tym etapie moglibyśmy mieć ulepszoną broń na 10, nawet powinniśmy mieć. A w ogóle dałoby się ulepszyć nawet na plus 15. Żeby ulepszyć broń powyżej plus 5 i potem powyżej plus 10 musimy zdobyć coś takiego, co się nazywa żarem. I teraz będziemy potrzebowali wielkiego żaru i ten wielki żar leży w depsach. I to co my teraz zrobimy, to my pójdziemy do tych depsów właśnie po ten zajebany żar. I ten żar pozwoli nam ulepszyć brońkę na plus 10 i na Giga S się będziemy w stanie, słuchajcie, zabijać wszystkich bossów. W ogóle te lokacje są o wiele większe niż się wydaje. Ja naprawdę biegnę tylko tam, gdzie muszę, ale polecam tutaj pozwiedzać Besso, a tam w ogóle jak widzicie drzewo, to tam jest Firelink, no nie? Tam jest początek gry całkowity. I tu sobie będzie siedziała Quellana. Nie tu. Gdzie jest kurwa Quellana? Quellany już nie ma? Coś chyba zjebałem, kurwa. Ja powinienem zabić Quailak, a nie zabijać tego? Nie wiem. Whatever. Wracam sobie tu do ogniska. Nie. Nie musisz... A może... Nie, musisz mieć Pyromancy Glovesa, żeby... Tak, musisz mieć Pyromancy Glove'a w ogóle, żeby ją chyba zobaczyć, tak. Jak... A jaka jest bardzo słaba, aczkolwiek fajna broń? Wiesz co? Ja ci powiem, że w Soulsach żadna broń nie jest słaba. Serio, każda broń jest kurwa dobra i z każdej broni da radę coś wykrzesić, nie? Nie, zaraz powiemy, że widać tego. I teraz tak, wychodzimy na górę. Wychodzimy znowu tym samym, ale pójdziemy teraz po ulepszenie Stusa. Blade of Mercy. O kurwa, no nienawidzę tej broni. I teraz tak, tu czekacie na samą górę, nie wyskakujecie zbyt szybko i pyk S-Sarol. Wracamy się na górę. Wychodzimy po pierwszej drabinie. I teraz tu będzie taki twój stary, no nie? Jeszcze to nie to, tego chcesz zabić. Żeby nie odpierdalał. I tutaj tego komara też chcesz zabić. Okej. Tu jest widzowie taki twój stary, kurwa, pa. I on pluje strzałką. Tylko że kurwa ta strzałka jest toksikiem. A, toksik działa tak? O kurwa. No i zaraz się dowiecie, jak dokładnie działa toksik. Ty kurwo. Bo tych twoich starych tu jest więcej.
Czy ja mam coś, co mogę użyć na to? Tak. Dobra, Essa. I ja sobie założę ciuchy, które w ogóle mi dają więcej na poison, nie? I to jest ten kurwa twój stary. Tutaj trzeba przebiec i... Znaczy nie trzeba tego robić. Nie trzeba tego przebiec, ich nie trzeba zabić. Ale warto. Ja sobie tutaj poczekam, może mi ten toksik zejdzie do zera. Te właśnie ciuchy Quelany, no, jak widzicie, mają bardzo dużego kurwa resa. Okej, zajebiście. To jest pieseł. Tego pieseła chcesz palić na łeb. No i psy w grach od From Software to są największe kurwiszcza, nie? Jak widzisz psa, spierdalasz najczęściej w tej grze. I weszliśmy tutaj tylko po to, bo tutaj jak są te dwa psy, to mamy ulepszenie Estusa kolejne. I na tym etapie będziemy mieć już Estusa na kurwa +4, co jest jakimś totalnym absurdem. I to jest coś, z czym można bez żadnego problemu kończyć grę. Cofam się homewardem. W ogóle wypierda... A chuj, zostawię to. I wracamy na górę. Jakie pytanie, widzowie, o Dark Souls? Dawajcie. Coś was intryguje, coś was zastanawia. Czy będę robił takie playthrough z DS-ów 2 i z DS-ów 3? Jak będziecie chcieli, nie ma problemu, mogę zrobić, tylko tamte gry znam mniej. Jak działają resy? Nie wiem, nie jest to kurwa istotne. W tej grze gracie nago, nie? No resy działają tak, że po prostu masz dłuższy pasek. One ci nie redukują obrażeń, ale jak masz poisona takiego, to trzeba ci zadać więcej poison damage, żebyś striggerować u ciebie efekt poisona. Siema, Bonkol. Czy będziemy robić dodatek? Kurwa, myślę, że tak. Czy wiadomo coś o trzeciej części? O trzeciej części czego? Służą mi za morem. No, Raku, możesz pomóc z DS-ami 2 i 3 na pewno. Dzięki Mius za drugi miesiąc suba. Czy da się grać pod Range Weapon? Da się grać i mam nawet na YouTubie, na kanale Archiwum Bow Only Playthrough, ale granie tylko Range Weaponem to jest coś bardziej na zasadzie challenge'u niż sposobu gry. Chciałbym ci podziękować, zainspirowałeś mnie do próby podjęcia własnego kontentu. Giga spoko. Czy są jakieś nawiązania do Berserka? Podobne jest w chuj. W ogóle ten, nie? Onion Knight jest chyba największym nawiązaniem do Berserka. Nie wiem, oglądałem to anime Berserka, jest totalnie do pizdy. To jest takie główne, że się tego oglądać kurwa nie da. Ludzie mi cały czas piszą komentarze, żebym sobie obejrzał Berserka, bo jest pozbawiony infantylnych elementów, ale to jest w chuj bzdura. -1. I sobie tu wracamy na lajcie. Valley of Drakes, nie? Nie zabijałem tego smoka na moście. Berserk to równo +1, -1. Nie, oglądałem tego z 97. Nie oglądałem jeszcze Runnersów, bo tu jest w ogóle dusza jeszcze do podniesienia. Tylko jestem idiotą, bo sobie wysłałem windę do góry. I jak zrobicie to samo co ja, to uważajcie, żeby do pustego szybu nie wbiec. Tego. Anime Berserka to najgorsze anime, jakie można komuś polecić. Mi dużo osób na YouTubie w komentarzach pod filmem, pod czytaniem komentarzy, które się nazywa Nienawidzę anime, poleca właśnie Berserka, że jest świetny. Na jaką partię bym głosował w Polsce? Robiliśmy ostatnio test polityczny. W Polsce nie ma partii, na którą bym mógł głosować. Jestem pod względem społecznym bardzo mocno lewicowy, a pod względem ekonomicznym jestem kurwa bardzo mocno prawicowy. Nie ma takich partii w Polsce. I generalnie jak tego zioma tu nie zabijecie, to jak wrócicie, to ta typiara nie będzie żyła, więc polecam go zabić, tak jak mówiłem. Jeżeli coś mówię, że coś zrobić, to zróbcie. Jeżeli czegoś nie mówię, to tego nie róbcie, nie? Oglądałem Castlevanię, no. Dobra, siadam przy ognisku i widzowie, muszę się wylać, nie? Tak jeszcze, żeby wam nakreślić perspektywę, no nie? Trudności Soulsów, no to za pierwszym razem, kiedy grałem, to etap, na którym jestem teraz, zajął mi 12 godzin, chyba 3 streamy, kurwa. Gdzie idziemy? Kurwa.
Idziemy do Andre ulepszyć broni, czat. Idziemy, czat, ulepszyć broń. Moglibyśmy jeszcze zrobić pinwheela. Czy kurwa chcemy zrobić pinwheela? Widzowie? Może pierwszy do depsów? Czy robiłeś challenge w stylu no death albo no hit? No hita nie robiłem, no deathsa wydaje mi się, żebym za pierwszym razem zrobił, nie? Dobra, no kurwa, w solosach się mogą dziwne rzeczy wydarzyć, nie? Się randomowo czasem gdzieś spaść, ale to no death to jest chujnie challenge emo. Speedrunowałem DS-y. Zrobiłem DS-y any percent glitchlessa, chyba w godzinę 20 ileś. To nie jest jakiś dobry wynik, to jest giga chujowy wynik, nie? Ale to tak for fun, nie? Idę właśnie ulepszyć gigapały teraz. Tak, no, idziemy zaraz po ten. No, ani razu tu nie umarłem jeszcze w tym ranie. To prawda, to prawda. No, więc teraz kupujemy... Daję mu Divine Ember, który pozwala robić święte bronie. No i kupujemy Titanite Shardy 5. Reinforce Weapon i będziemy reinforcować Great Cluba. Kurwa, on 800 aż kosztuje. Oj! Więc zżeram duszę. Reinforce Weapon i Great Club. Great Club na +2, Great Club na +3. Trzy jeszcze, nie? Muszę kupić, tak. Kurwa! I chuj. Dobra, musimy tego zioma zabić. Czy wiadomo coś o czwartej części Soulsów? Tak, ma jej nigdy nie być. Miyazaki uważa grę za skończoną. Zajebiście. Zajebiście, no. Stary, myślałeś o tym, że nagrywać poradnik na YouTube'a, jak kurwa przyjść Soulsy? Stagger. Nie. Popalski, tobie to chyba stary kurwa jebno, jak miałeś 10 lat, wiesz? Przez co jesteś taki irytujący kurwa na Twitch czacie. Great Club +4. Great Club +5. Essa. Teraz, żeby ulepszyć Great Cluba wyżej, no to musimy zebrać kurwa żar. A ten żar, no i to będzie długa przyprawa. To jest kurwa pała. Pała jest giga wolna, ale pała jest giga dobra. Co robimy kurwa czacie teraz? Idziemy do depsów? Jak się idzie kurwa do depsów normalnie? Jezu, to jest tak absurdalne, co ja teraz robię, że ja tego nie robiłem kilka lat, nie? To może zacznijmy od tego, od czego byśmy chcieli zacząć, kurwa. Chcielibyśmy zacząć od tego, żeby mieć jakąkolwiek kurwa zbroję tam, nie? Wiecie, że ja tego Great Cluba to nawet nie będę mógł użyć tam, gdzie idę, on jest za duży. No, chodzę i klikam potwory. Jak jest się kurwa najszybciej cofnąć do depsów? Tędy, nie? Souls 1 to najtrudniejsza część? Nie, najtrudniejsze są te Soulsy, w które zagraliście jako pierwsze.
O kurwa. O kurwa. Zajebiście, nie? Że ich nie mogę trafić. Co ja robię, kurwa? Co ja, kurwa, robię? Przecież ja nie zrobię skipa, nie? Sorry, widzowie, totalnie się zajebałem, nie? Szedłem na robienie skipa, ja muszę pójść normalnie na Taurusa. Dobra, teraz się trzeba cofnąć na Taurusa i generalnie za Taurusem otworzyć drzwi. Nie grałem nigdy w Kingsfielda, nie? No, nie mam tu drzwi przecież otwartych. Gdzie się skipnę? Tędy. Nie grałem w remake'a Demon's Soulsa, bo nie mam PS5, nie? A nie kupię PS-a dla... Jak wyjdzie Bloodborne 2 albo Bloodborne Remake na PS-a, to go kupię, kurwa. O, ciach, ciach. O, ciach, ciach. Mogę mostem też przejść, ale nie wiem, czy bym, kurwa... A nie, smoka już nie... LOL, smoka już nie ma, kurwa? Co jest? Stary, seria? Smoka już nie ma? Dobra, i otwieramy te drzwi. Essa. Te drzwi prowadzą do depsów, czyli prowadzą do lokacji, która czysto teoretycznie mogłaby nas poprowadzić do Queloch. No dużo osób, które jest takim rdzennym fanem Demon's Soulsów, narzeka na remake. Ja uważam, że jest piękny. I teraz tutaj schodząc, idziemy na górę i otwieramy sobie te drzwi, bo te drzwi są skrótem do ogniska, z którego biegaliśmy na Taurusa. I teraz tą lokację to bez kitu znienawidzicie, więc to, co wam polecam zrobić, to jest wbiec tutaj za styrtę, bo polujecie kurwa psy, które umierają na styrcie. Te psy mają bardzo dziwną mechanikę ataku i nie chcecie z nimi walczyć normalnie. I za każdym razem, jak będziecie tutaj do pewnego momentu dochodzić, to będą się otwierały drzwi za wami z kolejnymi mobami, które mają bleeding. I bleeding ma w Soulsach to do siebie, że bije procentowo po twoim życiu. Więc nawet jeżeli będziecie mocno przelewelowani i mieć dużo punktów hapsy, to na tym etapie możecie się z tym kurwa trochę przeliczyć. I znowu będzie to samo. Pyk. Dokładnie. Kurwa, ale mnie przybolcowali. Essa. Zmiana planu. No chodźcie tu, frajerskie chmury. Essa. Nie cześć, co to ludolog? Ludolog to jest człowiek, co je innych ludzi. Ludolog, nie? Ludo to jest po łacinie człowiek. Essa. Wszyscy? Wszyscy. No to widzowie, jesteśmy teraz przed kurwa najgorszą areną bossa, kiedykolwiek stworzoną w Dark Soulsach. Bo tutaj nie dość, że walczymy z bossem, to walczymy kurwa jeszcze z 2 jebanymi psami. A arena jest turbo kurwa mała. I widzicie, że ja go kurwa... Dobra, zabiłem psy. Stagger, Essa. No chodź, skacz, synek. Nie ma Stagera. Jest Stagger. Za każdym razem, jak tu jestem, to skacze tętno, nie? Ale nie z poziomu trudności, a z wkurwienia. I on dropi klucz do depsów. Klucz do depsów
pozwoli nam otworzyć depsy, jakbyście się mogli domyślać. Nie otworzy kurwa Anorlondo. Ale mamy tutaj też skrót. I ten skrót znajduje się dokładnie tutaj. Idziecie sobie w lewo. Zabijacie jednego moba po drodze. I teraz uwaga, widzowie, gdzie jesteśmy? Wszystkie drogi prowadzą do... No, gdzie prowadzą wszystkie drogi? Do Zgierza, do Firelinka. Jak otworzę sobie to zobaczycie, że jestem w pierwszej lokacji w grze. Jest totalna essunia. Więc przebiegam sobie przez to wszystko. Moby jakieś. Ja walnę Force Quita, bo to po prostu będzie kurwa szybsze. Pomyśl czasem coś, bo takie pociski możesz kogoś przypadkiem urazić, ale celowo staram się kogoś urazić. Widzisz, to jest ta różnica. Co ty kurwa płaczesz, synku? Weź spierdalaj tyle, jak ci nie pasuje mój stream, to sobie kurwa pójdź na taki, który ci pasuje, no. Chuj mnie to obchodzi. No stary, skanceluj cały humor, bo może ktoś miał kurwa, nie wiem, wypadek, bo może ktoś starego nie ma. Może ktoś matki nie ma, to skanceluj wszystkie żarty o kurwa matkach, nie? Kopie, tu się pierdali, nie? Przeczytaj sobie jaka jest definicja humoru i tyle. A jestem stary uczulony na głupotę i mnie wkurwia takie pierdolenie słodkie ludzi na Twitch czacie. I co? I kurwa, to masz nie pierdolić głupot? Nie, tak samo możesz pierdolić głupotę, jak ja mogę żartować, nie? Co ja ci zresztą takiego powiedziałem. Siedzisz na Twitch czacie i spamujesz, żebym kurwa zabił Kowala w grze, ja ci nie, żebym uderzył Kowala w grze i mówię, że pierdalną to ci stary chyba, nie? I ty nagle wyciągasz kartę ofiary, jaki to nie jesteś poszkodowany. Chuj mnie to obchodzi, kurwa, typie. Masz stream oznaczony jako 18+, nie? Jak nie jesteś w stanie, kurwa, prostego żartu w ogóle znieść z klasą, że ktoś ci powie, że pierdalną to ci stary. Gdzie ja nawet ci stary nie ubliżyłem w żadnym stopniu, nie? To jest, przedefiniuj swoje wartości, kurwa. Dziękuję. Midstorm 50 zł. Poproszę rzut klatką, bo nie można tego czytać. Essunia. Midstorm chyba dzisiaj wykrzyknik Esse ma na 100. Dzięki, Midstorm. I teraz tak, czat. Generalnie to jest ciężka kurwa lokacja, bo te ziomy w ogóle cheatują. Oni mają nieskończonego poisa, to taka ciekawostka. O ile dobrze pamiętam, mogę się mylić, kurwa. Ale oni mają chyba nieskończonego poisa, te ziomy. I my tutaj przyszliśmy po tak zwany Very Large Ember. I możecie pójść dołem, albo możecie sobie tu przeskoczyć. Proszę bardzo, Essa, i skipujecie całą lokację. Mówiłem, że nie będę robił takich rzeczy, ale im wcześniej się nauczycie, kurwa. Aha. A rzeźnik jest w ogóle kobietą, by the way, w tej grze. To jest baba. I tu jest ten Ember, o którym była mowa wcześniej. No nie? Large Ember. Ta lokacja nie jest jakaś taka giga długa, ja tu nie skipnąłem nie wiadomo czego. Ale przyjdziemy sobie tutaj jeszcze. Jebane psy. Urwy. Ziom, by the way, pisał, żebyś nie żartował w taki sposób, bo możesz kogoś urazić. Meanwhile, on pisząc coś takiego jako odpowiedź na twój żart napisał: tobie chyba twój stary jebno, że cię irytuje takie pytanie. No i chyba koło zatoczone. Dziękuję bardzo, Amanda, za sosik. Dać dużo pieprzu. Ja już bez kitu, widzowie, czuję się jak taki boomer, kurwa, w internecie, nie?
Może to jest kurwa kwestia tego, że ja się wychowałem w innych czasach, ale kurwa. Jak ja byłem dzieckiem i ktoś ci coś powiedział, to mu kurwa odpowiadałeś i tyle, i życie toczyło się dalej, nie? A nie kurwa zaczynałeś płakać. Jak zaczynałeś płakać, to każdy uważał, że to kurwa żadne dziecko się z tobą nie bawiło, bo uznawali cię za płaczka. I mówili, że chuj ci w dupę, nie? Kurwa, no. Czy teraz tak wygląda, że... Dobra, tego typa sobie możecie tutaj w ogóle pogadać z nim i uwolnić z tej beczki. To jest ciekawy questline. Ale kurwa, jakbyś kiedyś chłopie się tak spłakał na osiedlu, jakby ktoś by ci powiedział, że... ktoś by ci powiedział, że kurwa coś twój stary, nie? Chłopie, byś był skancelowany w szkole, kurwa. Może my bez kitu mamy teraz takie za łatwe czasy dla dzieci, nie? Nie wiem, o co chodzi. Ale gadam już jak taki stary boomer. Widzicie jak idę, nie? I teraz idziemy na jednego z bossów i to są drzwi, które docelowo otwierają Blighttown. Tutaj idziemy, ostatnie drzwi na prawo. Ta lokacja jest totalnie zjebana, więc nie polecam wam do niej chodzić samemu. No i boss, którego teraz będziemy robić, jest bossem całkowicie dodatkowym. Nie każdy został zahartowany na osiedlu albo na czacie w Tibi. No właśnie, kurwa. Zmieniłem sobie broń już na wielką pałę. I teraz z uwagi na to, że idziemy na smoka, to użyję sobie teraz Goldpine Resina. Goldpine Resin, generalnie smoki w tej grze są podatne na lightning. Nie wiem, teraz dzieci są takie kurwa kruche do chuja? Ja boomer, nie? To jest jeden z ciekawszych w ogóle openerów bossów, jaki istnieje w tej grze. Snowflake i w chuj takie, nie? Serek, ja bym jeszcze usiadł w tego typa. Ja powiedziałem, że coś tam twój stary, nie? Ale zajebiste. No i co, widzowie? Upgrade'ik na broń. Switch na Estusa. I teraz ten boss. No, jego robicie tak, że bijecie go tutaj w dziubek, kurwa. Zobaczcie, że to jest w ogóle broń plus 5. On będzie łaził. Ale najgorsze jest to, że z uwagi na to, że ja nie zrobiłem całej tej lokacji, to ten czarodziej, kurwa, co był przed gargulcami, to może, widzicie, zbuffować jego, ponieważ tam jest czarodziej. Tego czarodzieja można zabić. Jego tu normalnie wykajtuje po prostu i tyle. Ale muszę bardzo uważać na tego bossa, bo on będzie bił teraz bonus damage. O kurwa. Whatever. Dokładnie. Wrócimy tu później, dobra? I teraz temu ziomowi ja chcę dać przedmiot. I przedmiot, który mu dam, to jest dusza motyla. Dusza motyla normalnie daje 1200 dusz. W przypadku, w którym on to zje, da mi tych dusz 8 koła. Ponieważ to jest item powiązany z... O, Laurentius w ogóle mi da Glovesa. To jest jedyny moment w tej grze, gdy trzeba NPC-owi odpowiedzieć nie, by the way. Ale widzowie, kurwa, dostałem combo, nie? Siema, Pulak. Idziemy do fortecy Sena. Widzowie, to była instant karma za wyzywanie synka. No tak było kiedyś, nie? Mi się wydaje, że dlatego dobrze umiem w taki shit talk, bo dużo grałem w MMOsy. W takich MMOsach trzeba było umieć uprawiać taki shit talk, nie?
Gram po angielsku, bo nie lubię polskiego tłumaczenia w Dark Soulsach. Są o wiele, kurwa, nawet krótsze są te nazwy. I teraz tak, jemu dajesz Large Ember. Dzięki temu, że mu dasz Large Ember, możesz reinforsować broń na... to nie jest poczekaj, to nie jest... to jest Reinforce. Nie, to jest Modify. Dokładnie, to jest Modify i mam teraz Large Titanite Sharda i dzięki temu mogę tego Great Cluba zrobić na +6. No nie? Kupię sobie jeszcze od niego zestaw do naprawiania broni i zestaw do ulepszania broni. No i co kurwa? Kierujemy się do Fortecy Sena. A sobie tutaj chwilę przerwę i sobie zjem spaghetti, które jest ciepłe. Ja bym powiedział, że top muzyka. Dzięki Sushi Kraken za drugi miesiąc suba. Baza wirusów Avast została zaktualizowana. Teraz będziemy przechodzić przez Fortecę Sena. Jak pierwszy raz przechodziłem grę, to jest to moja największa kurwa nerwica związana z tą lokacją. I to, co wam muszę powiedzieć, to nazywałem to też Fortecą Snu. To nie jest Forteca Sena, to nie jest Forteca Sen, że Dream, tylko Sen, że chłop się nazywał Sen, no nie? A ja to nazywałem Fortecą Snu. Nie, to jest Forteca Sena, zioma. No i tutaj jest bardzo dużo takich, kurwa, pułapek. I jakby wam najlepiej opisać przechodzenie tego? Musicie zacząć biec, żeby w pewnym momencie biec w jej model, żeby nie tracić frame'ów na poruszanie się w to. Zaraz wam pokażę. Czyli patrzcie, idę. A, tu idę i już w to biegnę i na chwilę się zatrzymałem. Widzieliście? Na chwilę się tak jakby na niej zatrzymałem. Biegnąc stricte w nią. Tu się pojawia kula, którą przebiegamy. Przejdziemy przez pierwszą mgłę, w której nic nie ma, poza pułapką. Bejtujemy zioma na strzały. Backstabik. No to jest ten sam sen, który robi dobrze w Gothicu, no. I teraz jest ciężki fragment, bo trzeba przebiec po kuli na raz. Pa. Jest kula. Biegniesz no szybko. Tu można zrobić force quita, ale można zdążyć na raz. Czy ja zdążę? Zdążę, essa. I przestawiamy ten fragment, żeby kula już nam nie spadała na łeb. To jest gitara siema. Aktywujemy sobie to i czekamy, aż się wystrzela. Strzela 3 razy. I ten. Proszę otworzyć klatkę. Kurwa, tak? Zostało wykupione otwarcie. Sorry, I teraz patrzcie, tutaj na raz już idę w to tak jakby, zatrzymam się chwilę i zaczynam biec. Essa, czujecie to, nie? Kurwa, przepraszam widzowie. I teraz jest najtrudniejszy fragment, bo jest wąski i znowu biegnę w to i przebiegam, nie? Tu tak naprawdę są pauzy wewnątrz, ale możecie to zrobić po prostu na raz biegnąc. Jak będziecie mieć większego loada, czyli będziecie mieć gorszego rola, tego nie przebiegniecie na raz. Miło wyjebek jedna, kurwa. Ty widzowie, musimy zrobić kiedyś Soulsy Deathless, nie? Tu macie duszę do podniesienia i teraz tutaj się nie rolujcie, tylko powoli się spuśćcie na tej krawędzi i macie ognisko, z którego biegacie na bossa. Dem dupy widzowie, nie? Z tą śmiercią. Ale najlepsze jest jeszcze to, że mówiłem, no, że teraz muszę być kurwa uważny, bo typ jest na buffie. No, mogę go tam wybejtować w tył, ale chuj w to, nie? Mógłbym kurwa zrobić jakiegoś takiego Deathlessa, żeby... Wiecie po co? Ile potrzebuję Large Titanite Shardów, żeby ulepszyć broń? Teraz tak, tutaj jak przyjdziecie i tu zaskoczycie. O kurwa. Chuj, nie zdążyłem zrobić force quita. Będę musiał biec jak debil, nie? No, whatever. To tam jest sklepikarz.
I z uwagi na to, że kupiłem sobie możliwość, jak to się nazywa? Kupiłem sobie tego Weapon Swiftboxa, to mogę teraz ulepszyć broń w ognisku, nie muszę iść do Kowala. Więc sobie ulepszam na plus 7, sobie ulepszam na plus 8 i teraz będę potrzebował 1 na plus 9, w sensie 2, ale mam 1 i to muszę kupić 4. A akurat ten sklepikosz, który tu będzie, on sprzedaje Large Titanite Shardy. Czy ja gdzieś po drodze będę miał jeszcze Large Titanite Shardy? Ale z uwagi na to, że nie gram z Black Knight Weaponem, który ma o wiele łatwiejszy sposób ulepszania, to muszę widzowie zabić gigantów, bo giganci dropią czanki. Więc ja w tym momencie idę zabić giganta. Oni wszyscy dropią? Czy kurwa tylko niektórzy? O kurwa, ale mi kopa zajebał. Jakie X3 kurwa? Jak to była druga śmierć? Siemano, siemano. Z każdą wyjebką spada skill, no. Ja Deathless nie potrafię zrobić, nie? Jestem tak chujowy w Souls, że nawet ich nie potrafię w trakcie tutoriala przyjść Deathless. Dawaj kurwa, grudkę tytanitu. Widzowie, oni nie wszyscy dropią grudki tytanitu, czy kurwa stał akurat w takim miejscu, że jej nie wydropił? Ten nie dropi? O kurwa, ty nawet nie wiedziałem, nie? Ten nie dropi, ale jaja. Siema prezes, siema szatan serduszko. No to akurat memeści będziesz miał poradniczek jutro na YouTubie. Full playthrough. No, Patola Fest. Siema, zajebista koszula. Dzięki, wariacie, dzięki. Dowóz Gietta. Kurwa, fajny nickname. Czy tutaj nie ma jakichś dodatkowych... Ej, kurwa, on tu się zawsze respi, co jest? Ej, co tu się odpierdala? Nie no, tam nie ma nic, kurwa, po chuj ja tam idę. Musimy teraz nafarmić wszystkie rzeczy, które pozwolą ulepszyć broń, nie? Jak będziecie grać z Black Knight Weaponem, no to będziecie mieć Twinkling Titanite. To na klawiaturze jest łatwiej. Fajnie. Dobra, chuj w tą grę Alt F4, nie? Co to kurwa było, stary? Co to kurwa się dzieje czasem w tej grze? To ja mówić nie mam pytań. Muszę sobie zaraz znaleźć jakiegoś alkoholu, bo to jest jakaś patola. Grę mi skraszowało, nie? W ogóle nie system Alt F4 wkurwiony.
Koniec poradnika, kurwa. Gra jest rozjebana i tyle. Gracz, który ma łącznie we wszystkie Soulsy, kurwa, pewnie z 2000 godzin. Nie wiem, może z 1500. Pokazuje, że jednak psycha mu siada, jak się raz wypierdoli, nie? Ale to się bierze z tego, wiecie z czego to się bierze? Że mi się wydaje, że jestem dobry, kurwa, nie jestem. Kurwa, to kosztuje 4000, czy on jest jakiś pojebany, czy z policji, kurwa? Ile miałem kupić? 4 miałem kupić, tak? Kupiłem 2. Mam 3. Plus 2, tak. 4 miałem kupić. Dobra. Tak jest, no na pewnym etapie już właśnie w Soulsy tak gracie, że wam się wydaje, że zasługujecie na coś, kurwa, a jesteście takim samym śmietnikiem jak każdy inny, nie? Tu generalnie jest skrót. Jeżeli byście chcieli się wracać, to w tej wieży, w której kupowałem od typa przedmioty, możecie pójść na sam dół. Tam weźmiecie klucz do tej klatki i będziecie w stanie się cofnąć, ale to jest całkowicie niepotrzebne na tym etapie gry. I tu jest golem, który jest kolejnym bossem. Żeby sobie ułatwić trochę tego bossa, to tutaj macie takiego ziomeczka na samej górze, który będzie w was zrzucał kulami i jego trzeba zabić. Jego najlepiej wybejtować tak, na chwilę pokopie i padnie tak jak ten poprzedni. I essa. I go walicie w tak zwany cymbał. Essa. I on dropi Titanite, który lepsza broń powyżej plus 10. Jak jest w ogóle gracie randomizer, tutaj sobie można podglądać czasem jak jest boss. On jest o tyle ciekawym bossem, że go można zrzucić. Jak w ogóle będziecie wbiegać, on zawsze zrobi ten atak. Jeżeli przyjdziecie tu, to poleci w ogóle w ścianę. Najlepiej go sobie wybejtować tutaj na środek. I jego tak, wchodzicie mu między nogi, bejtujecie atak i walicie w cymbał, nie? I znowu. On ma grab atak. Dokładnie! Dobra, kurwa. Przeżyłem, nie wyjebał mnie z areny, nie? Który ma chyba najgorsze hitboxy, kurwa, w tej grze, nie? Należy do mnie. Jessa. I 40 000 dusz. Pod content to było. Chupacabra, dzięki za 26 miesiąc na poziomie T2. Zajebiście, kurwa. No i gargulce was zabierają do Anor Londo. I to, co widzowie teraz zobaczycie Anor Londo, to jest pik Dark Soulsów. To jest pik, który nigdy wcześniej i nigdy później nie był przybity. To jest, kurwa, jedna z najlepszych lokacji. To będzie jeden z najlepszych bossów, kurwa, do którego nadal wszyscy bossowie aspirują. Więc przenoszą was do Anor Londo, to oczywiście w dwie strony przenosi, nie? Jakiś challenge? Nie, normalnie tłumaczymy widzom, jak grać w Soulsy. O kurwa. It's beautiful. I by the way, praktycznie z każdej lokacji w grze widać Anor Londo. Tam w prawym górnym rogu były widoczne archiwa, do których będziemy później szli. Przez bardzo dużą interlokacyjność Dark Soulsów. W Dark Soulsach na przykład tam jest lokacja, do której będziemy szli i my normalnie, kurwa, tędy przyjdziemy, nie? O tam, będziemy szli, kurwa, tą górą i wejdziemy do archiw seta, nie? Ale teraz idziemy tam, do głównej kaplicy. Anor Londo jest przez graczów Soulsów bardzo często nazywane analnym rodeo. Więc możecie spotkać się z nazwą Anal Rodeo, nie Anor Londo.
bo bez kitu tutaj wielokrotnie zostaniecie całkowicie przydymani. Na tym etapie gry, na tych nightach w ogóle można bardzo fajnie sobie nafarmić duszę, co też polecam. To jest kolejna powierniczka, ale tej tym razem nie zabijajcie. No i co? Levelujemy sobie życie do 30 i idziemy powoli w Endurance'a. Zjem sobie też duszę golema. O kurwa. No i powiem wam tak. Ogólnie to wydaje mi się, że lepiej przejść do Anorlonda mając broń na plus 15. Ale celowo wam nie pokazywałem Anorlonda na broni plus 15. Żebyście mieli trochę kurwa ciężej. Więc jeżeli gracie wraz z filmikiem, to bardzo kurwa dobrze, bo to was ukształtuje jako prawdziwego mężczyznę, nie? I to jest jedna z tych lokacji, do której jak normalnie byście przyszli, to mielibyście wrażenie, że gra jest w becie i chuj wie gdzie iść. Bo to jest po prostu niesamowite, jak wygląda ten level design. Bo ten most jest tak zrobiony, że tam nie można przejść i trzeba tutaj przejść na kurwa Gzyms. I z tego Gzymsu trzeba kurwa przebiec. I z tego trzeba zeskoczyć na dół i przejść przez rozwalone okno, nie? Giga intuicyjne, co? Totalnie intuicyjne. I to jest lokacja, w której zapewne padniecie wiele razy. Ja też pewnie zaraz padnę, ale wam pokażę sposób, w jaki ją można ułatwić. Bo to, co musimy teraz zrobić, to musimy przejść po tym. Możecie tutaj strzelać łukiem, ale przejdziemy to tak normalnie, bez jakichś udziwnień. Musimy przyjść po tym w momencie, gdy te typy będą w nas kurwa rzucać, a ja gram jeszcze jedną z najwolniejszych broni w grze. Więc muszę bardzo kurwa dobrze tajmować uderzenia. Ale teraz uwaga. Tych typów zaraz po zabiciu odznaczajcie, bo czasem ich ciało pociągnie waszą kamerę w dół w taki sposób. Essa. O kurwa, co ja zrobiłem? Chciałem skoczyć, kurwa. Ale zjeb ze mnie. I skoczyłem, nie? Ale bez skoku, kurwa. Dobry gracz ze mnie. Chciałem widzowie pójść na skróty, nie? Odjebałem fast. Kurwa, jest Selik, 8 miesiąc suba. Jeden z widzów, który mnie faktycznie wciągnął soulsy. Kurwa, zataczę koło. Na potrzeby poradnika to było, widzowie, że jak spadacie, to możecie force quita zrobić i cofniecie czas. I teraz jesteśmy na tym moście, który przedstawiamy. To są w ogóle gargulce, z którymi jeszcze raz walczymy. I te gargulce można, widzowie, normalnie zabić. One są jednorazowe. Na dole jest ognisko, które możecie sobie wziąć. O ty kurwo. Widzicie? Uciąłem mu ogon, tak jak wam mówiłem wcześniej, że się da. Zestagerowałem go. I na S się. Widzowie, licznik S został właśnie podbity. I boss, którego teraz będziemy ładować, jest uznawany za najtrudniejszego bossa w DS-ie 1. Uważam, że Manus jest trudniejszy i że ten boss wcale nie jest tak trudny, ale trudność tego bossa wiąże się z dwoma rzeczami. A. Jest bossem podwójnym. B. Jest bossem, który ma dwie fazy. I C, bardzo dużo osób dochodząc tutaj jest w stanie zbrute forsować grę i na etapie, na którym jest w danym momencie nie ma odpowiednio ulepszonej broni i dopiero dowiadują się o tym, że tą broń się jakoś odpowiednio ulepsza i ludzie robią tego bossa na jakiś kurwa broni plus 3. Tutaj normalnie sobie przybiegacie, musicie przebiec przez tych gigaziomów strzelających. Ale no kurwa, recept jest prosto, po prostu się stary nie zatrzymuj, biegnij, bądź jak Forrest Gump, nie? I te ziomy strzelają, ale jak podejdziecie odpowiednio blisko, to on zacznie... O kurwa. Ten przestanie strzelać i się zmieni na broń. Kurwa, co jest? No hopie, dawaj tą broń. I jak staniecie tutaj na rogu, to on sam spadnie, pa on będzie próbował mnie zaatakować. No chodź tu. O kurwa, nie wyszło. Dobra, to go zajebcie po prostu. Ale generalnie jak staniecie gdzieś tu,
to on bardzo często wyprowadzi cios w taki sposób, że sam spadnie. Nie zawsze działa, najwyraźniej. Pamiętam, jak kupiłem trylogię Souls of Remaster, męczyłem się kilka dni, sprzedałem. Co ty gadasz? I tu otwieram ognisko. I to ognisko chcemy rozpalić na plus 10. Więc jem sobie Twin Humanity, bo Twin Humanity daje mi od razu podwójne. I teraz na tym etapie już tak naprawdę byś chciał sobie przypisać Humanity, bo za pomocą Humanity jest bardzo duża szansa, że będzie się trzeba czasami podlecieć. I teraz tak, Reverse Hollowing. I rozpal. Nie no, Manus jest o wiele trudniejszy, no oczywiście, że jest. No i co, level upik, endurencik. I w tej lokacji jest kilka, kurwa, bardzo ważnych rzeczy. Ej, ja w ogóle ulepszyłem tą broń sobie? Nie. To tak, po pierwsze, ulepszę sobie broń na plus 10. Czego nie mogę zrobić teraz, ale zaraz to zrobimy. Fajnie, no. Dark Souls, ale przyjmij każdy cios. I teraz tak. To jest taki bardzo fajny pokoik i w tym bardzo fajnym pokoiku jest iluzoryk w kominku. I tutaj w tym iluzoryku jest najsilniejsza zbroja w grze, która jest totalnie absurdalna. Zbroja jest tak absurdalna, że używanie jej ludzie nazywają cheatowaniem. I nie pokażę wam na tym bossie, jak ona działa, bo to by była przesada, ale pokażę wam na innym bossie, jak to jest kurwa silne. I tutaj jest Mimik, tak w ogóle. I ta broń, Dragon Tooth, to jest broń Havela, to jest w ogóle set Havela, on wygląda w taki sposób. I zobaczycie, że jak jego założę, to ja kurwa się nie mogę rolować, no nie? Ale mogę sobie na przykład zostawić legi, nie mogę sobie zostawić legów, a mogę sobie na przykład zostawić rękawice. Też sobie nawet nie mogę zostawić rękawic, widzicie? Ten set jest tak kurwa ciężki. Może worek na łeb ubierzemy. Essa, z workiem na łbie. I tu jest mimik. Jak rozpoznać mimika? Skrzynki, które mają obrócony łańcuch do tyłu, są zwykłymi skrzynkami. Skrzynki, które mają obrócony łańcuch do przodu, są mimikiem. Na mimika można w ogóle użyć coś takiego, co się nazywa Lloyd Talisman, który zebraliśmy na samym początku. On działa w taki sposób, że jak je rzucę w mimika, to on mi od razu da swój przedmiot. I on ma tu Occult Cluba, którego też na pewnym etapie będziemy mogli używać. I mimik ma przy zabiciu go szansę na wydropienie przedmiotu, który jest zakładanym hełmem i to jest taka wielka skrzynka mimika i ona zwiększa otrzymywane dusze, ale zadaje 1% obrażeń na sekundę. Ale za każdym razem, gdy rzucasz Lloyd Talismana, to masz szansę na wyciągnięcie z mimika właśnie tego heada. Więc ja to właśnie szukam teraz. Ale jeżeli zabijesz wszystkich mimików w grze, to ostatni mimik wyrzuci... Jak to się nazywa? Ten hełm? Dokładnie, on ma taką fajną nazwę. Symbol of Avarice on się nazywa. No i ja szukam teraz tego symbolu. Jeśli dostrzeżesz w grze kilka zalet, ale nie ma żadnych wad, to czyli grę niemal idealną? Nie. Możesz zrobić w pełni poprawną grę, która jest daleko do ideału. Czy na inne mimiki trzeba też takie czary? Nie, to jest w ogóle niepotrzebne, nie? Generalnie jakbyś próbował otworzyć tą skrzynię, no to on cię kurwa zacznie jeść i zada dużo damage'a. To co ja teraz robię, to jest próba wydropienia z niego itemu, którego on mi po prostu nie daje, więc napierdolę go. To co teraz robiłem jest całkowicie niepotrzebne. I ta lokacja jest kolejną lokacją, którą można sobie Kurwa, gdzie są schody? Jest kolejną lokacją, którą sobie można bardzo mocno skrócić. Prostym, widzowie, skipem. Ja wam ten skip pokażę, bo no, lokacja jest giga korytarzowa i jak nawet nie będziecie chcieli robić tego skipa,
to bez żadnego problemu, tylko sobie tak wyregam Estusa, to bez żadnego problemu ją przyjdziecie, bo tutaj nie ma nic takiego niesamowitego. A przyspieszy to bez żadnego, bez żadnego problemu wideosa. Więc wchodzicie na schody i szukacie pierwszego momentu na schodach. O tego, tu szukacie i teraz z wysokiej części schodu skaczecie na niską. I skipujecie poziom. Tu normalnie wtedy sobie otworzycie skrót. A nienormalnie przyjdziecie do bossa. I ten boss jest kurwa absurdalnie ciężki na pierwszym playthroughie, więc założymy sobie na niego Goldpine Resina, który tak naprawdę na nim cały chuj da, ale go sobie założymy. Stanę tutaj, założę sobie Resina, bo we mnie strzelają. A chcę już tego Resina zużyć. I pokażę wam, w jak najprostszy sposób go można próbować. Tych bossów jest dwóch. Czy jest tolerowo wytłumaczone, skąd się te skurwysyny w skrzynkach wzięły? Na pewno to są Dark Soulsy, ale nie mam pojęcia jak. Będzie widzowy za pierwszym, czy nie? I teraz tak, najłatwiejszy opener na niego to jest, jeżeli przejdziecie tu na lewo, bo to mu każe wystrajfować full. Ja mam broń, która mu będzie giga stagera jebała. O kurwa. Dobra, to jest sytuacja, w której bardzo nie chcę być i muszę się z niej wycofać w chuj. Więc się leczę. I teraz bicie dwóch bossów w tej grze. Generalnie wolicie ubić małego. Bicie dwóch bossów w tej grze. Tylko widzicie, jak on jest zjebany, ten boss, nie? On szarżuje teraz, on jest w trakcie szarży, nie? Polega na tym, żeby ich odpowiednio ze sobą rozdzielić. No więc szukam odpowiedniego momentu, żeby ich rozdzielić. Na przykład takiego. I przy dwóch bossach raczej wolicie grać reaktywnie, a nie proaktywnie. Czyli wolicie reagować na ich zachowanie, a nie forsować swoje. O kurwa, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że go zablokuję. To, co ja teraz zrobiłem, było całkowicie proaktywne i było zaprzeczeniem tego, co wam powiedziałem, żeby nie robić, nie? Ja pierdolę, co debil. Ludolog, kurwa, no. ONS-a nie potrafi zrejść za pierwszym. Dobra, usuwamy to i nagrywamy jeszcze raz, nie? Widziałeś SM7DB? Widziałem, no. No, dokładnie tak, Bonshi. Sian Daria. F. Nie, Dawid, ty nie możesz oglądać, jak nie grać w Soulsy. Sorry. Dobra, jeszcze raz. Upsi. Upsi. Kurwa, czemu jak tak kajtuję bez kitu, jakbym to robił pierwszy raz? Przecież ja mam taką broń, ja się mogę w niego wpierdolić totalnie. Chłopie, dawaj, weź ich tu rozdziel i rozjeżdżam go, nie? Na łeb. Aha. Dawaj go tu, kurwa, psa.
Nie, wolniejszą broń sobie powinienem, kurwa, wziąć, nie? No pojebie mnie. Patrz co on robi, patrz co on robi, kurwa. Aha, pozdro. Ej, kurwa, ścina mi pecet, nie? I to już, kurwa, wy widzicie te jebane ścinki, mi rozłącza pada. Popierdolił mnie zaraz. Mam lagi, no. Widzowie, mam lagi, ale bez kitu, no kurwa, mi się wyładowuje pad i mi go podłącza i włącza. Kurwa. Ja jebę. Essa, kurwa. I druga faza, czat. Druga faza jest twój prostsza. Generalnie tak. Bejtujesz go na to i walisz mu atak. Tylko jak skoczy teraz, to jest w totalnej piździe. I znowu. Znowu mam ścinkę. Pamiętacie, jak mówiliście ostatnio, że mnie przerywa na majku? To będzie słychać, kurwa. Nie powinienem tu nigdy robić 2 ataków tą bronią. No. I atak. I atak. Stagger był, więc uciekam teraz. Skoczy. Okej. Regam stamę i znowu. Ale chujnie, odjebałem totalną. Nie powinienem. O kurwa, ale dałem dupy, nie? Ale greedy to było. Tak, trzeba biec na niego. O kurwa, to jest najlepszy atak do wybejtowania. Nietrafiony, Essa. I znowu to samo. No, biegniesz. I znowu. Skoczy. I znowu. No, dawaj, biegniesz. I za niego. No, pyk. I za niego. I cios. Szarżuję. Greedy. Pa, greedy, full greedy. Essa. Dobra, jest, kurwa, ale przypał, nie? Ej, ja wam powiem, ja serio się tak irytuję, jak dednę na czymś takim. Czy będzie poradnik grania w Tibie? Rafon nagrał świetny poradnik grania w Tibie. Corrosive Soul, dzięki za suba tak w ogóle. 50 000 dusz? Ej, kurwa, tu serio za to leci 50 000 dusz? Mam taki problem, że ja wam to kurwa pokażę, że ja, żeby połączyć z DS z padem, muszę używać DS for Windows. I jeżeli ten pad w pewnym momencie zaczyna się wyładowywać, to on się na chwilę wyłącza i włącza i się jeszcze raz podłącza przez to do Windowsa i mi ścina kurwa całego peceta, bo mi restartuje dźwięk, bo ktoś wymyślił, że pad będzie się do Windowsa włączył jako nowe źródło dźwięku, nie? A ja to zrobiłem na nie... Ja pierdolę, za debil. Dobra, ja to zrobiłem na nieulepszonej broni. I teraz mamy Lord Wesela i Lord Wesel działa w taki sposób, że pozwala się tepać pomiędzy ogniskami. I to jest totalnie zajebiste. Fajnie, czat, że im przypomnieliście, że mam broń nieulepszoną. Dlatego tyle ataków stankowali. Więc ulepszam se na plus 9, ulepszam se na plus 10, ok. I wydaje poziomy. I wydaje poziomy w co? W Endurance'a. Zjem ich duszę. I wydamy sobie w życie chyba do 40.
I teraz tak, czat. Możecie w tym miejscu ją po prostu zabić. I zobaczycie, co się wtedy stanie. Możecie to zrobić bez żadnego problemu. Ale możecie również... A chuj, zrobię to. Pokażę wam, co się stanie. Jeżeli ją generalnie teraz zabijecie, to nie ma większego wpływu na grę. To okazuje się, że... Aha, przerzuciłem. Ona ma duże cycki, jakby ktoś nie zauważył. Ej, czemu się nic nie stało? Ej, co jest? Ej, dlaczego się nic nie stało? Za szybko wyszedłem chyba, albo się coś zbagowało. Dobra, ale whatever. To teraz tak, po prawej stronie jest kowal, u którego możecie kupować rzeczy i ulepszyć bronię. A tutaj sobie możecie otworzyć... Nie, zbagowało się coś. Chyba za szybko wyszedłem z pokoju, nie wiem, chuj wie o co chodzi. Pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę. Generalnie jak ją się zabija, to okazuje się, że cała Anor to była chujnia, że Anor w ogóle nie istnieje i że było podtrzymywane magicznym czarem i tyle. I jest Essa, nie? Jest wtedy tak zwana Essa. Ale serio, nie wiem, nie? Nie mam pojęcia, dlaczego to nie zadziałało. Pierwszy raz to widzę. Kim ona była? Ona była córką Gwyna chyba, tak mi się wydaje. Ale ona była projekcją tak naprawdę. I teraz tak. Bierzecie sobie ten most, z którego weszliście do Anor Londo i jego przesuwacie niżej. I w momencie, w którym ją już zabijecie, to tutaj nie będzie ściany, którą ja będę miał. Jeżeli wam się to zepsuje tak samo jak mi, to wam pokażę skipa. A to jest też bardzo proste do wykonania skip. Ponieważ o tutaj, gdzie jest ten Gwyn, nie będzie, jego nie będzie, tu będzie ściana, nie? W sensie ściana, przejście. Więc ja sobie tu klapnę. Wydam sobie poziom w żyćkę do 40 z git i jeżeli skoczę w ścianę, kurwa, no i mi nie zarejestrował, jeżeli skoczę w ścianę, wyjdę z gry, to w Souls jest coś takiego, że twoje frame'y wstawania, ja teraz stoję minimalnie w ścianie i moje frame'y wstawania sprawią, że ja tą ścianę rozpierdolę. Niesamowite, nie? Ale tak działa ta gra. Kurwa, nie zadziałało, jeszcze raz. I z uwagi na to, że ja w trakcie skoku minimalnie wchodzę w ścianę, to podczas frame'ów wstawania ta ściana musi zostać usunięta, bo koliduje z moją postacią. To jest też mega fajny opener bossa. Ja ma w ogóle ciekawą mechanikę, bo ten pokój jest krótki. I w momencie, w którym pojawia się efekt, da stepa do pokoju niżej, który jest giga długi. Nie, to działa tylko na ścianach, które są jakoś przesuwalne. Jeżeli jest jakoś... O, tu jak jest ten efekt, to nas teraz wytepało w ogóle do pokoju niżej, nie? To jest taka sztuczka. I to jest jeden z dodatkowych bossów, to jest córka lub syn Gwyna, w zależności jak interpretujecie jego tożsamość płciową. Urodził się pod względem biologicznym chłopcem, ale został wychowywany jak dziewczynka przez Gwyna, bo Gwyn chciał mieć córkę. Więc Gwyn, no, zmusił go do bycia dziewczynką. Kurwa, no nie rejestruje mi pada, nie? Ja pierdolę. I cała ta walka polega na tym, żeby go dogonić. Ja mam taki problem, że mam kurwa komputer metr odpada, wiecie? I walka ma 3 różne ataki. Ten jeden, który po prostu trzymacie na ścianie, go zatrzymujecie. Możesz przestać spamować, typie. Drugi atak, który normalnie dodżujecie. I trzeci atak. Ciach. Fajnie, nie zdążyłem dobiec, kurwa.
I tutaj po skosie. I trzeci raz. On tu zawsze strzela 3 razy i teraz mamy opener. Ciach. I ciach. I jeszcze jedna taka sekwencja. On używa tego czaru. Nie ma w grze dokładnie tych czarów. Są podobnie wyglądające, ale tego konkretnie nie ma. Łuk. Essa. Oj, Gwendolyn umiera. Ja mam tak, że on kurwa... Ja muszę kupić sobie z powrotem pada do Xboxa 360 na kablu. Ja mam kurwa kompa, metr od pada i jeszcze jak w ogóle trzymam tego pada pod biurkiem, to mi przestaje rejestrować inputy, nie? I to jest giga irytujące. O co biega z tymi wężami z podkiecki? Nie wiem, jest jakiś kurwa rozjebany ten boss. Nie wiem, no lorowo to jest na pewno jakieś wytłumaczone, że przez to, że go wychowywał jako kobietę, to miał rozszczepioną rzeczywistość i kurwa węże są odzwierciedleniem tego. Tu nie mam w sumie nic ciekawego, nie wiem po co. A nie, jest! Brass Armor, chłopie, jak w Tibi. No i co, tepasz się teraz. Fajnie. Teraz się widzu tepasz. I jest do zrobienia jeszcze jedna rzecz. Możemy teraz pójść całkowicie gdzie chcemy, więc z uwagi na to chcemy zostawić sobie 20 000 dusz. Tak o. Chcemy się zwarpować do Undead Parisha, czyli tam gdzie jest Kowal. I chcemy, co widzowie chcemy zrobić teraz? Sifa i ulepszyć broń na plus 15? Tak, Dariusz, no przypominajcie o tym, bo zapomnę. I teraz można to zrobić na 2 sposoby. W sumie nawet na kurwa 3. Pierwsze, można zabić Andrę. Drugie, można kupić od Andry przedmiot. A trzecie, można pójść tam tyłem. Najlepiej kupić od niego przedmiot. I kupujecie Crest of Artorias, który daje wam dojście do Sifa od przodu. A z uwagi na to, że ja trochę poinwestowałem w Poisa, to zacznę sobie zakładać przedmioty tak, żeby mieć coś założone i mieć, w sensie w staminę inwestowałem 26 idealnie, żeby mieć jakiegokolwiek bonusowego Poisa, więc sobie założyłem Braslegi, nie? Ta lokacja nie miała iluzji, ona była kurewsko długą lokacją, tam można dobiec na sam koniec z nim faktycznie, nie? No, tylko no, tak jest, Błąkol, jak mówisz. Też mam właśnie pada na Bluetooth i to jest totalne gówno. Strasznie mi to irytuje. No, będzie to na YouTubie całe, widzowie, wiecie? Tak prawie niepocięte. Ich muszę zabić, bo nie siądę przy ognisku, bo będą za blisko. Ile zrobiłem deadów, kurwa? 3? Chyba 3, ale beka, nie? Powiedziałem, że jestem w stanie w solosach zrobić deathless za one take'iem, a nie zrobiłem deathlessa za one take'iem. Zrobiłem może jutro deathless rana, co wy na to? Deathless run halabarda i kurwa jest co do przodu, Crystal Halberd. Ile tak mniej więcej jest gry teraz zrobione? Pytasz pod względem robienia wszystkich bossów, czy pytasz za ile mógłbym skończyć grę? Bo mógłbym skończyć grę za 20 minut. Nie robiąc bonusowych bossów. Tu jest w ogóle fajna rzecz, bo tutaj jest kolejny set, który ma bardzo dużo poisa i jak nie chcecie nosić Havela, to w ogóle można tutaj przyjść o wiele wcześniej i założyć ten set stąd. O, wy kurewki. No i tu biegniemy całkowicie prosto. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tu się farmiło duszę? A ja nie pamiętam. Czy jest w DS1 Patches? Jest.
Która gra From Software jest najgorsza pod takie szybkie rany? Elden Ring. I to jest kolejny bossik. Z tym bossem to jest taka sprawa, że nie raszujcie tego bossa, tylko pozwólcie temu bossowi dojść do was. I ten boss jest bardzo ważny lorowo, ponieważ to jest pies Artoriasa. To jest pies wojownika, który zszedł do Abyssu i pokonał Abyss. Bo Abyss nas nie pochłonął. Generalnie cała historia, sposób jej opowiedzenia w grze jest kłamstwem, bo to my pokonamy Abyss, a Artorias dał pochłonąć się Abyssowi i mu odpierdoliło. Bardzo nie lubię tego bossa, jeden kurwa z najmniej ulubionych bossów moich, wiecie. Psy jedzą gówno generalnie, nie? Jesteś właścicielem psa, może potwierdzić, że psy jedzą gówno? Bardzo często tak jest. Kocie gówna są najlepsze dla psów. Uwielbiają je. Zdarza się, no. To kurewko. W ogóle ten boss, no nie? On ma do siebie coś takiego, że jak ma mało HP, to musi zmieniać moveset. Patrzcie. Już mu się zmieni? Nie, jeszcze jeden hit. To nie wiem, czy on przeżyje. Przeżyje. No widzicie? Zmienia mu się moveset. O, jest biedny i kuleje na jedną łapkę i nie może podejść, ale z głupią suką i zdechnie. Essa. I ten ring jest potrzebny do sprogresowania głównej linii fabularnej w grze Covenant of Artorias. Kolejne... Ej, co jest? Coś się zbagowało? Za Sifa w tej grze jest serio 40 000 dusz? Czy używałem poradnika, jak grałem pierwszy raz? Nie, grałem z czatem. Czat mi dużo podpowiadał. No i znowu się tepamy. Co teraz, widzowie? Generalnie tak. Musimy się tepnąć do Firelinka i położyć wazę. To jest najważniejsze, żeby odblokować kolejne lokacje, które są zamknięte. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No i na tym etapie gry do jej ukończenia zostało nam zabicie tak naprawdę 4 lordów. I po zabiciu tych 4 lordów tu możecie sami zejść na dół, albo możecie z nim zagadać. I on cię przytransportuje. To jest w ogóle totalnie pojebane. To jest na osobny film do wytłumaczenia, o co chodzi z tymi wężami. Ale co bym wam chciał powiedzieć? No, teraz, żeby skończyć grę, wystarczy zabić 4 lordów i last bossa. I tą grę można skończyć w 20 minut. Ale my będziemy robić wszystkich bonusowych bossów i zajdziemy też do DLC-ka, więc wydaje mi się, że potrwa nam to jeszcze z 1,5 godziny. No i jassa. I tu kładziemy wazę. I teraz jak tą wazę położę, to się odblokują kolejne lokacje w grze. Pies mojego zioma kiedyś zjadł jego żygi z podwórka, jak wrócił najebany. O, to ciekawe. Czy można dalej zgasić ogień, jeśli podczas gry nie spotka się kata? O jakim zgaszeniu ognia mówisz? O tym na samej grze, czy... Ta waza dynastii Ming, no. O chuj chodzi z tym wężem. O kurwa, generalnie w grze są takie dwa węże. Jeden ci mówi prawdę, drugi cię kłamie i cię mami. Dużo osób lorowo interpretuje to, że to jest jeden wąż i on jest kurwa taki Ming i Yang. To jest totalnie pojebane, nie? No i otworzyłem dodatkowe lokacje. Gdzie idziemy teraz, szanowny czacie? Wydaje mi się, że teraz by było najlepiej pójść do ulepszenia broni na plus 15, żeby już być totalnym giga czadem. Ale ulepszenie broni plus 15 nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Więc to, co musimy zrobić, to już wam tłumaczę. Idziemy na sam dół. I
tutaj jak była ta lokacja z tymi duchami, to będziemy przechodzić teraz kurwa przez tą lokację z duchami. Ta lokacja to jest totalna popierdółka i nigdy jej nie lubi. Na ile można ulepszyć Estusa? Plus 7 to jest max chyba, o ile się nie mylę, nie? Więc ja tych duchów oczywiście bić nie będę. Wy te duchy możecie bić i tutaj jest waza, którą jak zbijecie, z tej wazy dropi przedmiot, który wam pozwala zadawać im damage. No nie? I znowu musimy coś spuścić w tej grze, więc można byłoby czysto teoretycznie interpretować, że Dark Soulsy to jest taka gra o spuszczaniu się. Jak zjecie tego Kersa, to macie 5-minutowego buffa, który wam pozwala wchodzić w interakcję z duchami, a tak to duchy mogą wchodzić tylko w interakcję z wami. Więc ja mam w to wyjebane i biegnę przed siebie, bo wiem gdzie biec, no ale polecam wam użyć tego Kersa. I uważajcie, bo te duchy też dropią tego Kersa, ale jeżeli zużyjecie te dwa, to musicie się cofać do lokacji, która jest powiązana pomiędzy Firelinkiem a Depsami, ten skrót taki. No, move bitch, get out of way. Fajnie, że stanęła suka w drzwiach i 3 razy dała ten sam atak, przy którym nie mogę jej kurwa przesunąć, nie? Zajebiście fest, nie? Thank you Dark Souls, jesteś kurwa niesamowity. Czy ja mam Blackfire bomby? Nie mam. Ja pierdolę, jeszcze idę tam totalnie nieprzygotowany. O chuj. Jak oglądacie to na YouTubie i pojawiło się tu cięcie, to kurwa nie jestem zdziwiony. Cztery dedy. No, kurwa. Potrzebuję widzowie. Ile kosztuje pad do Xboxa 360 teraz? Tam za cmentarzem jest takie zejście na dół do jakichś loków. To jest późniejsza lokacja. Nie, możesz tam pójść na samym początku i tam jest mega prosty boss, który dropi ci ulepszenie Estusa, który pozwala ci rozpalać ognisko wyżej i mieć maksymalnie 20 Estusów. Chodź tu, błagam, rusz się, kurwa, nie spamuj. Tak jest. I teraz tak, idziemy tu. Przechodzimy przez mgłę. Wchodzimy tu. Te duchy w ogóle kurwa biegną za nami, nie? I w tym miejscu najlepiej po prostu sobie zryć Force Quita i się nie jebać z nimi. 150, jasny na kabel. Zwykły Xbox 360 oryginalny. A da się to w ogóle w sklepie jeszcze kupić? I teraz, jak macie łuk, którego ja nie mogę używać, bo mam w nim za mało damage, to możecie strzelać temu typowi w głowę i go po prostu zabić stąd. Dzięki czemu skipujecie tą lokację, która no niestety staje się w tym ranie u mnie całkowitym RNG. Bo istnieje szansa, że po prostu nie zdążę tu przebiec i duchy mnie strącą z drabiny. Dokładnie kurwa tak. A czy mi się uda, to zaraz zobaczymy. Udało mi się, dzięki czemu robię kolejnego Force Quita i resetuję pozycję duchów. Zajebiście Dark Soulsy, nie? I od tego typa biorę klucz do śluzy. I powiem wam, że będę teraz szedł po coś, po co w Dark Soulsach szedłem bez kitu, kurwa, 3 razy w życiu. Tu się wracam normalnie, tu zeskakuję na dół. Tak, no, świętą bronią też można bić duchy, to prawda, dobrze widz powiedział. I tu otwieramy śluzę. I ta śluza wypuści wodę stąd.
Po co używać DSX-a, skoro Steam ma pełną obsługę DualSense'a? Nie, on niestety glitchuje się przy DS-ach 1 bardzo często. I odkrywamy drugą część tej lokacji teraz, widzowie. Czym się ulepsza te broni z czarnych rycerzy? Twinkling Titanite'em, które dropią ze jaszczurek. Widzicie, ile to jest duchów, więc ja po prostu kurwa zrestartuję. Bo jestem chory na głowę, żeby z tym walczyć. Czy będzie DS3? Oczywiście, że będzie. I generalnie w tym miejscu możemy pójść już na Four Kingsów. I wiecie co, kurwa? I sobie pójdziemy na Four Kingsów. Essa. I teraz z najważniejszych rzeczy to muszę mieć broń do wejścia do abyssu. Kurwa, ale wiecie co? Nie, ja nie mam damage'a, ja pierdolę to. Mogę się cofnąć? Kurwa, nie mogę się cofnąć. Ale pizda, widzowie. I mam jeszcze chujowego rola. Dobra, chuj, robimy Four Kingsów na broni plus 10. Challenge. Nie wiem, czy mi depsu wystarczy. I skaczemy do abyssu. To polecam zrobić bardziej na bronię plus 15, ale może się dla sportu wyjebiemy na bronię plus 10. No i Four Kingsów, uwaga widzowie, jak myślicie ilu jest? Nie, kurwa, tylko nie ten opener. I oni tu zawsze mają, tak jakby jak umierają, mają jeszcze hitboxa i polecam wam go wtedy użyć, bo możecie wpierdolić jeszcze jeden atak. Four Kingsów jest generalnie chyba 6. Bo jest jeden pod spodem, bo bijemy cały czas przyzywanego nowego Four Kingsa. Do tego pod spodem jest bonusowy, który jest tak jakby tuneluje całe życie, które im zbijamy. Zdążę? Nie no, u nas będzie 4 klasycznie, ale zazwyczaj jest ich kurwa 5. Bo zabija się 4 i im zostaje taki mega mały element życia. No to jest abyss. Kurwa, lorowo jeden z najfajniejszych bossów. Grab. I Four Kingsów najlepiej rolować po prostu w lewo, kurwa. Tak, o jak ja, widzicie? Essa. I z nim jest tak, że oni mają mniejszy damage rękojeścią swojej broni, nie? Więc ostrzym zadają więcej, a rękojeścią zadają mniej. Czemu go nago walisz? Bo nie mam na tyle dużo udźwigu. Dawaj, full dips. Kurwa. Full greedy. Essa, jeszcze wywal się będąc całkowicie greedy. Bo nie mam wystarczająco dużo udźwigu, by unieść i pałę wielką i pancerz, więc zdjąłem wszystkie rzeczy, bo musimy zmienić ringa, który mi daje bonus udźwig. No i mamy jedną duszę lordów. I potrzebujemy 4 takie dusze, żeby otworzyć las bossa, który jest tam, gdzie postawiliśmy misę w sumie, nie? 60 000 duszyczek. Totalna essa. Level upik w życie do 40. Warpujemy się do Firelinka i wracamy teraz po upgrade broni na plus 15. Ładnie się strzygłeś, byłbyś świetnym barbarem. Wiem, dzięki. Czy nie mam jakieś ulepszenia Stusa, kurwa, jeszcze jednego? I teraz niestety trochę będzie się pojawił taki moment w Soulsach, gdzie będzie dużo backtrackowanie, będzie dużo bieganie pomiędzy lokacjami, które już teoretycznie zrobiliśmy.
Bardzo często mówi się o tym, że druga połowa Soulsów jest w chuj gorsza od pierwszej połowy i wszyscy, którzy to mówią, mają całkowitą rację. Pierwsza połowa Soulsów to jest niesamowity experience, druga połowa gry niestety masz już takie trochę wrażenie, jakby była pracą domową, którą musisz odrobić, nie? Czemu musisz założyć ten pierścień? Bo schodzisz do abyssu, żeby cię nie popierdoliło. Jak nie założysz tego pierścienia, to po prostu nie będziesz w stanie zejść do abyssu i tyle zdechniesz, nie? To taki typowo metroidwaniowy element gry. Chwila, sam wycieniowałeś włosy? No, sam kurwa się strzygę. Dobre, nie? Nawet z tyłu się sam strzygę, kurwa, czajcie? To jest giga proste, kurwa. Mogę wam nagrać kiedyś tutorial, jak samemu się strzyc. To jest kurwa banalne, imo. I teraz tak, schodzimy tu, bo tu już nie ma wody. I teraz uwaga. Przechodzę przez kurwa... Przez to. Będą schody. Tak. Po tych schodach idziemy, widzowie, na górę. I to nie jest to, kurwa, to nie jest to, to nie jest to. Ej, leżą tu jakieś grudki tytanitu, czy nie? Potrzebujemy raka. Skąd ja mam teraz pobrać wszystkie grudki tytanitu? Idziemy tu na górę. I tu w lewo. I tutaj mamy Very Large Ember, który pozwala, dawaj, zabiję go, bo oni w ogóle dropią grudki tytanitu. Bo dostajemy możliwość ulepszania broni na plus 15 teraz, no nie? Dzięki temu. Poradnik golenia dupy wrzucił Maksym. No właśnie, no poradnik golenia głowy. Ja mam jeszcze taką maszynkę za 80 zł, nie? Ja nie mam nic niesamowitego. Kurwa, to jest totalnie proste. Jak tyle razy co byłem u fryzjera, za każdym razem patrzyłem, w jaki sposób oni strzygą i sam tak zacząłem sam siebie strzyc, nie? Powiem wam, że całkowicie szczerze, mam wrażenie, że strzyżenie się samemu w domu jest, kurwa, łatwiejsze, szybsze i tańsze, nie? Tak jakby nie ma żadnych plusów schodzenia do fryzjera, nie? Bo nie tracisz czasu, żeby pójść do fryzjera, nie tracisz pieniędzy na fryzjera i kurwa, ja się lepiej strzygę niż fryzjerzy, bo dokładnie wiem, jak chcę się ostrzyc. Dobra, idziemy teraz do tego. Oho, widzicie? Kurwa, padł mi przerywa. Idziemy teraz, widzowie, do Undead Parisha, ulepszyć sobie broń na plus 11. Ja też bardzo długo właśnie, jak nie chciałem chodzić do fryzjera, to byłem łysy, nie? Ja miałem taki rok w życiu, gdzie, nie wiem, tam w 2020, gdzie się po prostu strzygłem na łyso i chuj, bo Amanda mnie strzygła i zawsze był u nas w domu jakieś dymy, kurwa, ostrzyżenie się. Jak w covidzie was kiedyś konkubina strzygła, to i dajemy Very Large Ember, to chyba dokładnie wiecie, o co kurwa chodzi, nie? Modify. I Great Cluba z plus 10 na plus 11. I teraz Reinforce, Weapon i Great Club na 12 i Great Club na 13. 15 to jest maksymalna, potrzebuję tak naprawdę 3 Titanite Chunki. Zostało nam 3 lordów do zabicia. Oj tak, kurwa, oj plus 1. Mieliście, widzowie, taki incydent strzyżenia właśnie z konkubiną jakiś w trakcie... Konkubina brzmi bardzo patologicznie. Brzmi, bo tak się utarło w naszym społeczeństwie. Ale generalnie to... O konkubinacie mówi się wtedy, gdy prowadzisz z drugą osobą autonomiczne gospodarstwo domowe i tyle, nie? W tym nie ma nic złego. Teraz tak, wracamy na windę i z tej windy, tak jak wam mówiłem w pewnym momencie, że można wyskoczyć w połowie, to w niej będziemy wyskakiwać w połowie. Sprowadzenie autonomicznego gospodarstwa domowego bez instytucji małżeństwa. I stąd robimy rola, pyk. O kurwa, ty, myślałem, że mi zabraknie. Idziemy na samą górę i na samej górze siadamy w gnieździe.
O tak o. I dzięki temu teraz wrócimy do Asylum. I w Asylum zabijemy bonusowego bossa. I zgarniemy item, który nam pozwoli tworzyć kolejnego bonusowego bossa. No to trochę trwa. No i wracamy do Asylum, bla bla bla. Essa. Ej, ja w ogóle miałem te itemy, nie? Założone jakieś. Tu jest gitara, siema. Tutaj ciach. Jak w Soulsy generalnie spadacie w DS-ach 1 i na samym końcu animacji spadania klikniecie rola, to kurwa dostaniecie damage, ale unikniecie animacji upadania tak jakby. I ten boss jest taki prosty, że po prostu mu wchodzicie na plecy. Większość jego ataków to jest AOE, bejtujecie jeden atak i znowu czekacie na kolejny. Znowu to jest AOE. Od przodu bije damage, ale od tyłu się kończy na jego ogonie i go walicie. Essa. I on dropi ulepszenie broni na plus 15. Tego. I teraz go będę próbował skrócić. Oho, zjebałem. Nie zjebałem na szczęście. Skacze. Tu musicie bardzo uważać, ponieważ ta jego broń też zadaje damage podczas opadania. On was może nie trafić dupą, ale was trafi bronią, nie? Ma bardzo długiego frame'a. No i taki sebosik, nie? Jego wylutujcie. To jest kurwa jeden z tych bossów, który dropi Titanite Slab, a Titanite Slab to jest coś, co pozwala ulepszyć broń na plus 15. Zebrałem Stone Armor, tak, no, w sensie będzie jeszcze jeden element gry, gdzie będziemy zakładać pancerz. Tu jest kurwa Black Knight do zabicia. Tu już jesteśmy Giga Chadem. I go zone-shotuje, Essa go one-shotuje. I tu podnosimy lalkę. Ta lalka otworzy w pewnym momencie drzwi do jednego z bossów i się tepamy stąd. Przed tym bossem z drugiej strony, jak wbiegasz do tej lokacji, tam gdzie basicowo w Undead Asylum jest ognisko, ale już go nie potrzebuję. Wydaje 40 punkt w życie i jestem set in stone, no nie? Jak to się mówi. Na czym mi zależy teraz? Teraz mi zależy na tym, żeby ulepszyć broń na plus 14 tak naprawdę. Mam broń na plus 13, potrzebuję 3 Titanite Chunków. Wiem, gdzie jest jeden bardzo szybki i zastanawiam się, gdzie są dwa pozostałe. Czat, jakaś pomoc? Gdzie są dwa pozostałe Titanite Chunki? Wydaje mi się, że jeden jest w Anor Londo. Nie w Anor Londo, w New Londo. Jeden jest w Wizowie tutaj. Zeskakuje się... Kurwa, ten skok się przeżywa, nie? O, tu się zeskakuje. Tak. I wychodzi się po tej drabinie. I to jest jedyne... Nie, to jest jedyny iluzorik w grze, którego się nie da zbreakować rolem. Chuj wie czemu. Jego trzeba zbreakować uderzając pałą. Ciekawe, nie? Taka ciekawostka. Ciekawa ciekawostka, widzowie. Anegdotka tak zwana. I tu w ogóle za mną będzie szedł teraz jaszczur jeden. I ten jaszczur was może wyjebać, więc uważajcie, nie? Ten ziomo dropi jednego Titanite Chunka, więc go chcę zabić. Kurwa, najlepszy atak dał na samym początku. Gdzie jaszczur? Jest Titanite Chunk. Tepa Homeward Bone'em. I co nam zostało? 3 lordów. Bed of Chaos. 2 Titanite Chunki. Level up. Damy sobie jakieś dusze. Dawaj, zjemy Sifa. Zjemy Gwendolyn.
Idziemy w Endurance, pozostałe punkty. A co my teraz mamy? Bed of Chaos mówicie. Kurwa, możemy iść na Bed of Chaos. Daughter of Chaos, let's go. Jeden chunk możesz dostać za śmieci, jak się Rabisza odda temu Ramptowi. A ja nie mam Rabisza. Kurwa, został nam tak. Pinwheel Nito, Gaping Dragon, Pinwheel Nito, Gaping Dragon, Seth i Bed of Chaos, tak? Eluwina, tak się każdy dzień zaczyna. Sobie. Zdejmy sobie okulary, pozwolę sobie na to. Kapra zabity. Chcecie też DLC-ka, czy nie? O, obraz, no. Do której widzowie dzisiaj siedzimy na kompie? W Polsce już kurwa druga. No na raz to trzeba zrobić, kurwa. To jest to tak, Seth's Archive. Boss, na którego teraz idziemy. Tylko do tego bossa będzie jeszcze dwóch mniejszych bossów. To jest przez dużą ilość osób w community uważany za najgorszy boss, jaki kiedykolwiek powstał w grach od From Software. I uważam, nie jest tak źle. Elden Ring jest gorszy niż Bed of Chaos. To jest ognisko. Tego ogniska w ogóle nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to ognisko jest dodane w wersji remastered, wiesz? Wiesz, to powiedziałem, jakbym tak osygadał, kurwa, z kimś, wiesz? Elden Beast, no, jest gorszy. Jest gorszy. Kurwa, połowa bossów w Elden Ringu jest gorsza niż Bed of Chaos. Tak, był dodany w wersji remaster, nie? Jak myślicie, czat, ile razy przyszedłem DS1? Kiedyś to policzyłem, tak kurwa plus minus, nie? Obstawiajcie. I ten boss? 15. Jak kiedyś policzyłem, to w okolicy setki razy. Tylko zardzewiały jestem, nie? Kurwa, no dawno nie grałem. Jestem strasznie zardzewiały na tym ranie. Oho. Na cipę. Kurwa, serio. Więcej, stary, tego spamuj. A to jest też taka ciekawostka. Ten boss jest kurwa giga prosty. No widzicie, że to jest kopia bossa, którego przed chwilą w sumie robiłem. Ten boss jest najtrudniejszym bossem w modzie Double Trouble, który sprawia, że... Kurwa, w locie śmietnika zabiłem. Który sprawia, że wszyscy przeciwnicy w grze są podwojeni. Żaden... I to jest z uwagi na arenę. Ta arena jest tak kurwa mała, on ma tak dużo życia i tak spamuje tymi atakami, że staje się najtrudniejszym przeciwnikiem kurwa w całej grze. Jesteście w stanie to kurwa strzaić? No jak kurwa speedruny jak robiłem sobie poniżej 2 godzin, glitchlessy, no nie? No to przechodziłem całą gierkę. A że taki speedrunik trwał 1,5 godziny, glitchlessik, no to tyle razy wyszło. No mam 500 godzin w DS-y, kurwa. Jak robię challenge nawet w nie,
no to kurwa robię challenge w jakieś 5 godzin w jeden stream. Centipede Demon, boss, który bez kitu kurwa mógłby nie istnieć. Ten boss ma strasznie ciekawego glitcha, bo go można w ogóle wyrzucić z areny. Jak chcecie, to wam go mogę pokazać, ale można go zabić też w normalny sposób. Ja wam pokażę obie wersje. Siema Norix. Taki obosik. I główna rzecz związana z tym bossem jest taka, że stoi na lawie. Lawa zadaje w chuj damage i trzeba mieć odpowiedni item, który pozwala wam chodzić po tej lawie, nie? I ten przedmiot dropi z niego po śmierci albo z jego ręki, jak mu się utnie. Ale ja wam pokażę glitcha. To, co musimy zrobić w glitchu, to go kurwa doprowadzić na sam początek. I w ogóle jest świetne RNG, bo on w ogóle zaczął iść. To jest niesamowite. Tutaj trzeba pododżować jego ataki. Glitch polega na tym, że stajemy se tu, nie? I go baitujemy. No nie jest żadnym niesamowitym bossem. I tu w ogóle można spamować atak, jak on zrobi graba. I wtedy jestem w stanie się z tego oswobodzić w trakcie. I cały glitch polega na tym, że staję tu. Baituję go na ataki. W pewnym momencie, jak on do mnie podejdzie, to wam tak for fun pokazuję, no bo zabicie tego bossa nie jest niczym niesamowitym. Spamujecie ataki, nie? Na padzie. I teraz patrzcie na to. Tylko, że on kurwa nie chce spaść. O, jest. I po bossie. I zakładacie ringa, który z niego wydropił, który wam pozwala chodzić po lawie. Tego bossa kiedyś trafiłem w randomizerze jako jednego z 3 pierwszych i go musimy zabić bronią, która zadaje 14 obrażeń, a on ma kurwa z 5000 życia. Więc było ciekawie, nie? Nie było kurwa totalnie ciekawie. To taki glitczyk. Uwielbiam tą lokację, kurwa. Się kurwa dzieją rzeczy, które mi się nigdy w solosach nie dzieją. Widzieliście kiedykolwiek w solosach, żebym tu kurwa zdech? Bo ja nie. Siema Nimbo. Nie wiem, jakieś dziwne kurwa... O, mi się striggerowało. Los Angeles jest też jedną z lokacji, która jest w grze nieskończona. By the way. I dlatego są poprzyklejane te same moby. Tu były o wiele większe pomysły na skończenie tej lokacji, a skończyło się kurwa na tym, że są wyrzucone te same moby i jest jedną wielką pustką, kurwa. Kurwa, ich tu jest zawsze tak dużo do chuja? I co najlepsze, w tym momencie jesteśmy na drodze do bossa. Jeżeli
Jako gracz nie zauważysz, że tutaj jest ukryte ognisko, kurwa. Pozdro 600. Więc siadasz przy tym ognisku i gratuluję, bo właśnie będziesz biegł na najgorszego bossa w całej grze. Do którego dojście nie jest szybkie. Nieskończone, że jest niedorobiona, czy można bierz nieskończone? Nie, jest niedorobiona. Tak jakby brakuje w tej lokacji bardzo dużo szczegółu, nie? Są poprzyklejane te same moby. Nie ma takiej korytarzowości? Co kurwa? Korytarzowości. Wywia wódka jak Tiger Bonzo. Korytarzowość. No więc jest najgorszy boss z najgorszą lokacją. No ale kurwa, droga jest prosta w miarę. W sensie, lokacja nie jest tak zła jak mówię. Tutaj jest kurwa budynek, tam można zejść na dół, bla bla bla. To jest jedna z sur chaosu, no nie? Nie no, tym kurwa przysięgam, nigdy w życiu nie dostałem, nie? Bez kurwa kapy w życiu tego ataku na łeb nie dostałem. O Jezu, Bed of Chaos. Bed of Chaos to jest boss, który polega na tym, że trzeba uderzyć go w 3 miejsca. Nieważne za ile, nieważne ile razy, trzeba go w 3 miejsca uderzyć. Więc w pierwszej fazie nie dzieje się nic ciekawego. Po prostu biegniemy kurwa w lewo. Biegniemy do pierwszego korzenia. Rolujemy się przez te korzenie, widzowie. I walimy hita z łapy. I on wybucha. Możecie obstawiać zakłady, ile razy się tu wypierdolę. I on się teraz wkurwił, nie? Jak lorowo to wygląda? To jest matka chaosu, która stworzyła demony, próbując odtworzyć ogień. To właśnie z nią teraz walczymy. I teraz najlepiej sobie wyjść z gry, ponieważ progres pomiędzy uderzaniem tych korzeni się już zapisuje. Jak gra wyszła, trzeba było zrobić to wszystko naraz. A teraz możesz sobie po prostu wyjść z gry, wejść jeszcze raz, lewy korzeń już będzie uderzony i biegniesz do prawego korzenia. Jak to oglądacie, to sobie pewnie myślicie, kurwa, ja bym chciał z tym bossem powalczyć normalnie. Dojdźcie tu i zmienicie kurwa zdanie. No i teraz zaczyna się jebawka. W najprostszy sposób, w jaki to można zrobić, to jest, tak mi się wydaje, bejtować ataki prawej ręki. Dokładnie w taki sposób. I próbować tu wbiec. Ale tu przy okazji niszczy się podłoga. Essa. Zbiłem drugi korzeń. Kurwa, jest nieźle. I się wkurwił jeszcze bardziej. I teraz znowu wychodzisz z gierki. Fajnie, no nie czytam mi pada. W tych samych miejscach się to zawsze niszczy. Można to przejść za pomocą Firebomb, ale to jest pixel perfect praktycznie. Można stanąć w jednym miejscu, zrzucić 2 perfekcyjne bomby i zabić bossa instant, nie? A to jest giga ciężkie. Próbowałem to wiele razy. Kiedyś się tego będę musiał nauczyć, jeżeli będę chciał zacząć robić no-hity. Ale obecnie tego nie umiem. No i teraz musimy przebiec na sam środek, ale kurwa. Sam środek jest tak zajebisty, że zaraz... że nie będzie miał podłogi. Muszę przejść idealnie pomiędzy uderzeniami kurwa jego łap. Essa. Jest taka jedna rada. Za każdym razem jak w Soulsach gdzieś spadacie, to polecam wam wykonać atak, ponieważ to jest wtedy tak zwany plunging. I plungingi w Soulsach działają tak, że cię przyklejają do powierzchni. Uwaga widzowie, Essa.
Bed of Chaos za pierwszym. No jest kurwa nieźle. Ktoś by się tego spodziewał, bo ja kurwa nie. Ludolog, widzowie. 60 000 dusz. Wydaje sobie Endurance'a, żeby mieć więcej staminy i więcej udźwigu. Mam 2137 dusz. Warpujemy. Gdzie idziemy, czat? Gdzie teraz, czat, idziemy? Co nam zostało? Został nam Nito. Dobra, kurwa, idziemy na Nito. Oj, kurwa, ach, ten Nito. Załóż pierścień. Ile mam udźwigu? Ile jest? 30 razy 4? 30. Mogę założyć szóstkę kolejną. Essa. No więc teraz czaternia. Przychodzimy do kurwa jednej z najdłuższych lokacji w grze z jednym z najszybszych skipów w całej grze. I co najlepsze, ten skip jest całkowicie banalny. Przejdźcie to sobie oczywiście kiedyś normalnie i zobaczcie, jak ta lokacja jest zjebana, ale to jest lokacja, którą ja przeszedłem ogólnie chyba 2 razy w życiu. Potem się nauczyłem skipa. I jedyny moment, w którym przychodzę normalnie, to jest, gdy gram kurwa w randomizer i muszę robić lokację całkowicie od tyłu. No, Gaping Dragon jeszcze został. I teraz tak, tu normalnie się schodzi na dół, tu są szkielety. I te szkielety w ogóle się odradzają do momentu, aż są nekromanci obok. Teraz idziemy takiego nekromanty pierwszego uwalić. I teraz trzeba to tylko użyć, essa. I teraz otworzyć drzwi kolejne. Nie pierdol, że nekromanta wyrzucił latarnię. Ja jebę, to jest taki fart, że chuj. To się nie zdarza. Siadałem przy tym ognisku, bo będziecie tu sporo biegać. I teraz patrzcie, tu w ogóle są karaluchy na ścianie. Widzicie, jak idą? Karaluchy. I teraz uwaga na skipa. Skip jest banalny. Biegniecie normalnie, możecie sobie tu blokować przez te szkielety. I robicie tak. Stajecie tutaj. Nie musicie pić Estusa, ale się regenerujecie. Patrzycie tam na dół i walicie rola. Spamujecie rolę. Żeby się... żeby recover flame'a usunąć. I tu walicie kolejnego rola. I jest kurwa Essa. Właśnie skipnęliście całą kurwa lokację. I teraz tak, tutaj są takie fajne mordercze opony. I najlepiej poczekać do momentu, w którym ona się przestanie kręcić. No. On się nie chce przestać kręcić. Aha. Ej, przysięgam, kurwa, się dzieją takie rzeczy, że ja nie potrafię tego wytłumaczyć, nie? Dobra, przestał się kręcić i biegnę. Teraz... Dobra, whatever. Odwracam kamerę i musicie rolować w ich stronę. Pa, jak on będzie biegł teraz do mnie, już nie pobiegnie, ponieważ jest fog gate. No, whatever. Turbo włączyła, no. I teraz patrzcie na to. Ten boss, kurwa, znajduje się w trumnie. Czajcie to. Normalnie sobie byku trumna. I boss jest w trumnie. I to jest świetny lore tego bossa, bo to jest nekromanta, któremu umarła żona i dziecko. I chciał ich przywrócić do życia. I przywrócił ich do życia w taki sposób, że połączył swoje ciało z ich ciałem i są jednym wielkim, kurwa, zlepkiem nieżywym. I no są 3 maski. Maskę ojca, dziecka i matki. Każda ma zupełnie inne działanie w grze i boostuje inny typ statystyk. Dużo osób też mówi, że on chciał
naśladować Nito, czyli kolejnego bossa. I to jest świetna muzyka też. Ale boss jest totalną popierdółką. Dostajecie Rite of Kindling, który pozwala wam rozpalać ogniska do plus 20 stusów. I teraz jest taki moment, że jeżeli macie latarnię, to możecie ją sobie założyć i bierzecie ją sobie do offhanda i rozświetlacie sobie drogę. Ale jeżeli nie macie latarni, to musicie iść po ciemku. I teraz tylko mi powiedzcie czat. Ja mogę to przebiec na pamięć po ciemku, bo znam lokację, kurwa, na wylot. Ale mogę wam to pokazać z latarnią, bo jak ktoś to ogrywa, to przy okazji zobaczy, jak ta cała lokacja jest zbudowana, jak wolicie. I wydaje mi się, że chyba z latarnią będzie, kurwa, lepiej. Dawaj bez, no okej. Więc tak, idziecie po tych, kurwa, dżemach. Teraz trzymacie się prawej strony. Tu napada cię twój stary. Tutaj idziesz i schodzisz na pierwszą trumnę, na drugą trumnę i te trumny możesz tak naprawdę skipnąć. Tu walisz rola przy ścianie, walisz drugiego rola przy ścianie, schodzisz na kolejną trumnę. I jesteś przy ognisku. Tylko że problem tej lokacji jest taki, że... Kurwa mać. Że tu jest bardzo dużo punktów, w których po prostu można spaść. Nie? I to nie jest tak, że sobie idziesz po ciemku i wejdziesz na ścianę, tylko tu zrobisz jeden fałszywy ruch i spadniesz. Ale tą latarnię możecie w tym miejscu zdobyć, już wam pokazuję gdzie. Jeżeli sobie pójdziecie tutaj, to wychodząc, tu jest skurwysyn Patches. I skurwysyn Patches wam pomoże, ale ja wiem, że on jest głupim chujem. Go po prostu zabiję. I teraz już tą latarnię macie. I blokując normalnie jesteście w stanie sobie oświetlać drogę. Droga jest na tyle prosta, że przychodzisz przez niego, skaczesz tu na dół. Nie. Skaczesz, kurwa, trochę dalej. Co za debil. Skaczesz po pokesie. O kurwa. Co ja zrobiłem? Czekaj, nie skaczesz tu, tylko skaczesz tu. Jego mijasz. Tu rolujesz. Tu przychodzisz przez gate'a i tu, kurwa, skaczesz. Tu teraz biegniemy full prosto. Patrzcie czat, full prosto. I tu skok. Pojebałem się. Roll do przodu, aż dojdziemy do dziury. I teraz to jest zasada bardzo prosta. Trzymamy się prawej ściany cały czas. Prawej ściany. Pyk. Pyk. Zejście na dół. Idziemy prosto na S-sie. I doszliśmy do bossa. I teraz tak. Na tego bossa są 3 sposoby. Sposób numer 1 to jest założyć świętą broń. Możecie powiedzieć, kurwa, skąd mam wziąć świętą broń? To jest bardzo proste. Pamiętacie, jak wyciągnęliśmy przy Havelu Occult Cluba? Jeżeli pójdziecie do Kowala z Occult Clubem, możecie mu cofnąć Occult Cluba w taki sposób, że stanie się świętą bronią plus 5. To jest pierwszy sposób. Święta broń sprawia, że wszystkie szkielety, które zabijecie, nie wstaną. Nie będą żyły ponownie. To jest sposób numer 1. Tu idziemy i teraz się tu trzymamy lewej strony. To jest w ogóle item. Tu zeskakujemy na prawą stronę. Tu są przyklejane pinwheele, ale to jest w ogóle nieistotne. Jesteśmy w miejscu, w którym się idzie na bossa. I teraz tak. Sposób numer 2 to jest założyć 2 pierścienie, które sprawią, że nie dojdą do was te szkielety, jak będziecie stać w miejscu. A sposób numer 3 to jest mieć wypierdolone i założyć full Havela. By the way, jestem idiotą, nie wziąłem maski z pinwheela, więc założę hełm Havela. I to sprawia, że mam totalnego fatrola, ale to sprawia również, tylko że ja, wiecie co, kurwa, co mi padnie, rejestruję. To sprawia również, że... Co robi ta maska? Maska jedna daje ci minimalnie więcej życia, druga maska daje ci minimalnie więcej stamina, a trzecia maska daje ci minimalnie więcej udźwigu.
Więc fajna rzecz. Nito, jeden kurwa z konceptualnie najlepszych bossów w tej grze, który bazuje na japońskiej legendzie wielkiego szkieleta zrobionego z innych szkieletów. Jak się to nazywa? To ma nazwę. I teraz stoimy w miejscu, nie idziemy do przodu, bo jak pójdziemy do przodu, to spulujemy kurwa szkielety. Zakładam full Havela i spuluję dzięki temu mniejszą ilość szkieletów. I teraz kurwa, dokładnie, ja mówiłem i tego nie słyszałem. To jest boss, którego trzeba robić na słup trochę. I dzięki temu, że mam Havela, widzicie, że ja nie dostaję praktycznie żadnych obrażeń. I czekam aż do mnie dojdzie Nito. Na totalnej wyjebce. Nito kiedyś trafiłem jako pierwszego bossa w randomizerze i go zabiłem bronią, zadając mu chyba kurwa 6 obrażeń. Walka trwała 45 minut chyba. On teraz wybuchnie. Ale ja nie zdążę odbiec, więc to zablokuję. Tylko plus z Nito jest taki, że on bijąc damage bije też po szkieletach swoich. Znowu wybuchnie, ale mam w to totalnie wypierdolone i to zablokuję. Znowu wybuchnie. Piękne RNG, kurwa. Jessa. I ponito. Spada mi, kurwa, rozłącza, widzowie. Widzicie, widzowie, nie kłamałem. Pad jest czerwony, świeci się na czerwono. Normalnie się świeci na zielono, muszę go podłączyć, ale kurwa. Gdzie jest ten kabel zajebany? To jest najłatwiejszy sposób pokonania Nito. Rozumiecie też chyba, dlaczego jest uważany za cheating Havel, nie? Kurwa, widzicie co mi robi z tymi? 32. Kurwa. No i jest. I to jest kolejny lord. Podłącza pada i wszystko, ale wy słyszycie, że też mnie laguje, jak go podłączam. Idziemy sobie w Endurance'a, na jeszcze więcej staminy. Zostało nam tak, For Kingsi zrobieni. Został nam Seth. No to chuj, to idziemy widzowie na seta. Na seta siedzi San Orlando. Słychać, no. Widzicie, nie kłamałem, kurwa. On faktycznie się ładowuje, to po prostu zjebany. Nie, on się nie wyładowuje. Aha, zaskoczyło rozwalenie... Aha, nie, bo ja Gwendolyn zabiłem. Jej odjebało teraz, nie? Bo zabiłem Gwendolyn. Kolejny Firekeeper Soul. No i jest Essa, tak zwana Essunia. Jak oceniam dwie pierwsze części Torchlighta? Przyszedłem pierwszą jak wyszła, a w drugą chyba tylko zagrałem. Idziemy tam, do archiw. Tam teraz normalnie wejdziemy. Normalnie, tak od buta. I to został ostatni lord. Po zabiciu tego lorda można bez żadnego problemu skończyć gierę. Jak oceniam? Kurwa, nie wiem. Grałem w niego stary 15 lat temu. Fajnie. Stankowałem hita, jak zjeb. Fajnie. Hełm świni. Tym świniem już by the way nie można wsadzić ręki do dupy, nie? O kurwa,
5000 dusz brakuje. Dawaj, Essa. Siłkę może trochę? Siłka? Coś ten Teges? Trochę więcej damage'a? O kurwa, ty, że wejść do DLC-ka, my się tu będziemy musieli cofać, nie? O kurwa, przecież ja hydry nie zrobiłem. To jak gracie tą bronią jak ja, to roll i atak. Z uwagi na to, że najprawdopodobniej się nie zamachniecie. Przechodzimy do momentu w grze. Nie no, ten pad totalnego pierdolca dostaje. Przechodzimy do momentu w grze, który nazywa się tak zwanym Staged Deathem. To jest moment w grze, w którym faktycznie trzeba umrzeć. Nic nie wydropił nawet. Quaking Titanite. Sef. I teraz z Sefem jest coś takiego, że on narzuca Kersa. I tutaj trzeba tak umrzeć, żeby nie dostać tego Kersa. Ten Kers to będzie ten pasek, co się na środku teraz wyświetla. Jak on dojdzie do końca, to umierasz i elo. A dwa, twoje życie będzie przycięte przez połowę. Na zawsze, do momentu, aż nie użyjesz. Do momentu, aż nie użyjesz Purging Stone'u. To był ten Staged Death. Tego ogniska nie trzeba brać, bo one są automatyczne. Są dwa w ogóle ogniska w tej grze, które są automatyczne. To i to na początku gry, o którym wam mówiłem. Czemu tu trzeba umrzeć? No, tak wygląda progresja gry. Umierasz i cię teleportuje. Teraz jesteśmy w archiwach. Trzeba przebiec na sam dół, wyłączyć tą wkurwiającą muzyczkę. Ta muzyczka ma w ogóle wpływ na te kurwa opioidy, czy chuj wie co to jest. Zapamiętać, co nie jest automatyczne? Nie jest. Tam jak umrzesz, to tak jakby nie siadasz przy nim. Przy tym ognisku, jak ja teraz umrę, to automatycznie się wskrzeszę przy nim. Przy tym za Quailak muszę... Jakby tam grać bronią dystansową, to da się seta pokonać bez umierania? Nie. I to wyłączasz. I klucz tu bierzesz. Która może się wyjebać nawet, nie? Nawet jest szybciej, tak. Ta się nie wyjebę, dam Homeward Bone'a. Honorowo. Nie za pierwszym razem w tej lokacji się w głowie zaczęło kręcić przez tą muzę zjebaną, no. I teraz na górę. Idziemy na seta. Set ma chyba najdłuższy dobieg do bossa w DS-ach 1 od ogniska. Nie ma kurwa żadnego skrótu, nie ma nic, nie? Ma totalnie pojebany dobieg. Zaraz zobaczycie, jakie to jest kurwa masne. Ale jest bossem na szczęście na tyle prostym, że nie trzeba się tym przejmować.
Essa, to z tego pierwszego defa. I teraz tutaj mamy magiczne schody z Harry'ego Pottera. I jest to giga proste. Idziesz w lewo, chodzisz na pierwsze schody. Te schody zmieniasz. Biegniesz na górę. Wracasz do poprzedniego pokoju, ale poziom wyżej. Wchodzisz na kolejne schody i na nie spadasz. Je przystawiasz. I idziesz na dół. I to jest cała lokacja. Nie jest kurwa najprostsza. Ale do przebiegnięcia. Piekielną kuźnię. Nie grałem w Remnanta. Dzięki Filip za 4. miesiąc. Tu otwieramy dźwignię i Essa mam ognisko, z którego się biega na seta. Nie było tak źle, nie? Najdalej nie było do Gwyna? Nie, to jest w chuj dalej. A widzowie, nie wiem, czy dzisiaj zrobimy DLC-ka. DLC jest kurwa giga długi. Jeśli to wejście do tego zajebanego DLC-ka, to... Jest też generalnie bardzo ważna linia questu, jak się gra magiem. Ale to kurwa, może wam podlinkuję mojego playthroughsa magiem. No i teraz się rozpoczyna bieganie. I co najlepsze, kurwa, w tej lokacji nie widać podłoża bardzo często. Zaraz to zobaczycie. Ta lokacja zajebista jest, no, jest mega fajna. Też tak fajnie opadają te kryształki. To normalnie po tych pałach się schodzi na dół. I teraz uwaga, jest moment, w którym nie widać podłoża. Jak to trzeba przebiec? Stajesz tu i biegniesz na prosto, po prostu na totalną pałę. I wyobraź sobie, że tam jest most, gdzie go nie ma. To jest złoty golem. Jego wymijasz. Co kurwa? Co? Po prostu kurwa co? Nie wierzę w to kurwa. Wymijasz no. Źle się kurwa zestarzały te niektóre moje teksty. Nie, to jest niesamowite kurwa co się dzieje czasami. Jest po prostu kurwa niesamowite. No nic. Przebiegniemy jeszcze raz. Kolejna lekcja pokory i cierpliwości. Zdarza się. To jest tak jak idziesz na lekcję jakiegoś sportu ekstremalnego i pierwsze co cię uczą, to cię uczą upadać. Widzowie, w Soulsach też kurwa umrzesz. Możesz je znać na pamięć i tak zdechniesz kurwa. No, to była chwilowa pokazówka, czego nie robić. Nie wiem, kurwa, jak on zawinął, że mnie pociągnął hitboxem. I teraz tutaj, pomiędzy dwa kryształy na dół. I teraz uwaga, tu jest taki, kurwa, gzyms widoczny. I trzeba na prosto do niego powiedz. O, widzicie? O, ten gzyms. That's it. No i na seta też jest sposób, bo za pierwszym razem, jak się wchodzi na seta, to wejdzie się z tymi muszlami. Można te muszle zabić, albo można dać po prostu frostquita. I te muszle zabijemy. Ponieważ pierwsze wejście na seta daje kurwa lepszą pozycję. Essa. Już
Jeszcze jedna. Kurwa, jeszcze... Kurwa, nie! 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 Ja pierdolę, serio musiało mnie wyjebać przy tym kurwa zajebanym krysztale, przy którym się nie mogę ruszać? Co kurwa? Wyjebane w te muszle, chuj w pysk. Pokora. No i biegnę jak debil, nie? Biegnę jak debil, kurwa. Bez kitu. Może kurwa... Robiąc taki poradnik na YouTube'a, powinienem przebiec te rzeczy, żeby przynajmniej kurwa raz zobaczyć, jak to wygląda w normalny There sposób. can be no hope in this hell. No hope at all. Co za kurwa debil. Już nikt ich kurwa normalnie nie wybija. Ja nawet nie wiedziałem, że tam coś takiego kurwa jest, nie? Fajny runback, fajny. O, w ogóle golema nie ma. Jeszcze raz ten gzyms, nie? O, ten tu. Nad pałą jest idealnie, widzicie? By the way, te motyle, które tutaj są, mają przypisane ID bossa i jak jest randomizer, to pojawia się tu inny boss. Dobra, dawaj te muszle zajebane. To była kwestia tego, że ja myślałem, że została jedna, nie? A zostały dwie. Patrz, bo jest tam skitrana. Ta się w ogóle zgliczowała. Nie. Essa. I teraz tak. Ciekawy tip na seta. Set ma takie berło tam z tyłu. I do momentu, gdy to berło żyje, to set nie otrzymuje obrażeń. W sensie otrzymuje, ale się regeneruje. Ten niewidzialny podłogi to jest glitch? Nie, to jest normalna mechanika w grze, że musisz po tym przejść i rzucać. Normalnie jest coś takiego, co się nazywa Prismatic Gemem i można to rzucać przed siebie i ci pokazuje, czy spadnie, czy utrzyma się, nie? I teraz setem, set nie ma łusek, nie? Set zdradził swoich braci. Cofacie się tu, cofacie się do tego berła i teraz patrz. Jak w momencie, w którym to berło się zbreakuje, on otrzymuje stagera. Więc czekasz maksymalnie, jak podejdzie do ciebie, maksymalnie blisko, w którym zaczyna triggerować atak. Rozwalasz berło rolem i on ma chwilowego stagera. I on tutaj w brzuch dostaje bonus damage. Nie wiem, jaki da atak, bo go nie widzę, kurwy. Wiem już, jaki daje atak, daje środkowy. Set ma naprawdę, kurwa, 4 ataki na krzyż. Więc nie ma się czym przejmować. Jest tak zwana S-Sudia. I weźcie też pod uwagę, że to, co ja teraz robię, ja to robię na broję plus 13 na tym etapie. Możecie mieć broję plus 15. Co, kurwa, dajesz jakiś totalnie absurdalny damage. Czy ja zabiłem wszystkich lordów, widzowie? Tak, ja zabiłem wszystkich lordów. No to co, kończymy gierę. Jaki jest jego lore? Zdradził smoki, jest obślizgłym skurwielem. Możesz zabić tego bossa na pierwszym wbiegu? Nie, nie da się. Został nam jeszcze Gaping Dragon, który nas wyjaśnił wcześniej. I Delcek. Powiem wam, że całkowicie szczerze mi się nie chce robić tego Delceka. A obraz Fan Orlando.
Nie no, kurwa. Robimy czat DLC-ka czy nie? Cofamy się na Gaping Dragona. Obraz, no. Został jeszcze obraz. Obraz dla stópkarzy. Ciach. Hydra była robiona? No nie, no muszę wejść. Beka kurwa ten run. Beka w chuj. Tu w prawo, szast prast. Jeszcze raz w prawo. Ten już był jegomość, nie? Jego tylko trzeba uniknąć. Jak chodzi, bo on ma wtedy na całym ciele hitboxy. Kassa. I on dropie klucz do Blighttown. I czysto teoretycznie on otwiera Quailak, nie? Której ja byłem wcześniej. U której byłem wcześniej. Kurwa. Być w Quailak to trochę co innego. I miejscówka, z której on wychodzi, jest powiązana z ogniskiem, z którego się biega na Quailaki. To otwiera Blighttown. Blighttown totalnie pokurwiona lokacja od tej strony, ale już się tu przejdziemy. I no widzowie, no trzeba zrobić kurwa DLC-ka. Trzeba. Tylko powiedzcie mi, gdzie są dwie grudki tytanitu? Potrzebuję 2 grudek tytanitu. Gdzie one leżą? W Great Hollow jest na pewno jakaś, nie? Nie to będzie Fanerlondo przy Kowalu. A mówiliście, że... A nie, on gówno dropi, nie? A nie, to już Large Cluba, ale jaja. I teraz zastanawiacie się, po chuj ja tu przyszedłem. A kurwa, ja wam powiem, że ja też się zastanawiam. Czy ja dobrze pamiętam, że tu można było skoczyć? Aha, nie skoczy, bo mi kurwa pad wariuje w chuj. Totalnie mi kurwa pad wariuje. Dobrze pamiętałem. I tu jest ognisko w Blighttown. Czad. No tu czas. I powiedzcie mi, gdzie jest to, czego ja szukam?
Tam. Teraz to jest pojebane, bo ja to mogę zajebać stąd. A nie powinienem. I tutaj leży taki ciekawy item, który się nazywa Power Within. Sposób działania Power Within jest taki, że zwiększa zadawany damage o 40%, ale drenuje 1% życia na sekundę. I to trzeba dostroić w Attune Magic. Ja nie mam, kurwa... Ile muszę mieć, kurwa, dostrojenia, żeby mieć jednego slota? 9? Czy 10? 10. No kurwa, ty to ja muszę szybko 2 levele znaleźć. Cały czas mi pada rozłącze. Jezu, jak mnie to wkurwia, nie? Dobra, to warpujemy się do Firelink Shrine'a. I będziemy teraz to wydawać. By the way, to jest rzecz, którą w ogóle można o wiele wcześniej zrobić, nie? I ułatwi wam sporą część gry. No to co zostało? Kurwa, Gwyn i Delsek, tak? Nie, obraz. Darkmoon Tomb, to będzie ten. W podstawce został nam chyba tylko obraz. Obraz i Gwyn, nie? Siema, Maciejczak. Co tam u ciebie? Ja wiem, no, że bez hydry nie wejdę do DLC-ka. I ta lalka, którą zebrałem w Asylum, pozwala mi wejść do tego obrazu. Tylko teraz uwaga. I z tego obrazu nie ma powrotu, jeżeli się go nie skończy całego. Kurwa, napiłem się. Mam takie iced tea tygodniowe. Widzowie, nie wiem jak można pić takie napoje. Pijemy z Amandą na spółę. Takie iced tea z Kauflanda przez tydzień, kurwa. T-shirt i koszula, bo ta koszula ma taką strukturę, że jest bardzo małochłonna i mnie irytuje to, jak dotyka ciało, które minimalnie będzie wilgotne. Przeczytałeś w końcu to, co wysłałeś z Gonczakiem? A, przeczytałeś, o kurwa. To jest takie, że sobie myślisz, ja pierdolę. I widzowie, ta lokacja jest totalnie pojebana, ale pokażę wam sposób, w jaki ją zrobić, by nie była pojebana. Jest to uzależnione od jednej prostej rzeczy, od jednego prostego skoku. Znaczy od w sumie 2 prostych rzeczy. Wchodzisz tu, byku. Essa. Zabijesz tego ziomeczka. I wszystko, co trzeba tu zrobić, to wyskoczyć z tych schodów na zewnątrz. Jest Danio, 25 miesiąc na poziomie T2. Kurwa, co jest? O, Essa, tego. Otwiera się tu drzwiczki. Kurwa, co tam, Danio, u ciebie? Widzowie, opowiem wam ciekawą historię o użytkowniku Danio, ok? Danio jest użytkownikiem, który przyjechał na meeting i przed meetingiem napisał wiadomość, że generalnie jakbyśmy go trochę dziwnie odbierali, to on taki jest, bo jest bardzo mocnym introwertykiem. I żebyśmy się nie przejmowali tym, jakby był jakiś wyalienowany czy coś, nie?
Po czym w pierwszy dzień meetingu Daniel zajebał z 15 piw. I przy stole na przykład brał 2 piwa do mordy, naraz w butelce i se wlewał. Jeszcze impreza! Tak wyglądają kurwa introwertycy po alkoholu. I teraz tak, to trzeba zabić. Normalnie, czajcie, 2 butelki sobie wsadził w gardło i walił naraz 2 piwa. Tak zerując je. Ej, Piotrek, to będzie anime waifu teraz. Czaisz? To jest anime boss. I teraz uwaga. Kurwa, normalnie się trzeba chłopie cofać, klikać jakieś urządzenia, no nie, inne tego typu bzdury. Ale to co można zrobić, to można wziąć do ręki widzowie podstawowy miecz, nie? Taki o. I tutaj jest wstawiony hitbox przeciwnika, którego teoretycznie nie można zabić, nie? Patrzcie na to. Ja przez niego nie mogę przejść, ale możesz zrobić tak, o. Poczekaj, nie, jak się to robi? Ja się glitchuje i przestaje być problemem na twojej drodze. I nie musisz biegać po całej lokacji, kurwa, od tyłu jak debil. Trzeba tam trzeba dać, słuchajcie, jumping strong attack. I to jest anime waifu. I teraz uwaga, jak jesteście dewiantami, to włączcie stream, bo ona ma nawet stopy nagie. Bo Miyazaki jest kurwa takim dewiantem, z nią można pogadać, ale jest najlepiej nakurwić, nie? I teraz ona jest niewidzialna i trzeba wąchać stopy i szukać, gdzie ona jest. Nie widzę jej, widzowie. Kurwa, teraz ją widzę, tu jest. I w momencie poise breaka ona się pokazuje. Tylko że ona ma tyle życia, że w momencie poise breaka to ona już kurwa nie żyje. Jessa z frajerską chmurą. Nie wychodzisz z obrazu. Na giga jest się jak totalny czad. Można jej odciąć ogon. Wszystko praktycznie, co ma w tej grze ogon, możesz odciąć. Tyle widzowie z tego. To co, walimy DLCK? Zjem sobie kanapkę, którą sobie wcześniej zrobiłem, już jest twarda. Nie kurwa, Essunia widzu, nie? O chuj, tu nie działa Homeward Bone. Cofnij mnie przed obraz, a jestem zjebany. A nie. Kurwa, jem kanapkę, nie? I tak chwilę odleżała. Ma taki dziwny, kurwa, rybny posmak. Się zastanawiam, ja pierdolę, ty. Kanapka się tak szybko zepsuła, że ma rybny posmak? Zgadnijcie, czemu kanapka ma rybny posmak. Jak myślicie? Robione dzisiaj, kurwa, przed streamem. Bo jest z rybą, no. Bo jest z paluszkiem rybnym, kurwa. Oczywiście widzowie z wegańskim paluszkiem rybnym. Wiecie, że wegańskie podroby rybne są nie do odróżnienia od kurwa ryby? Nie da się tego odróżnić. Ni chuja. Attunement 10. Dobra, mam jeden attunement slot i wrzucam sobie teraz w slota Power Wina i zakładam sobie Pyromancy Flame'a. I to, co teraz muszę zrobić, muszę się wycofać
Że on mi kiedyś przyniósł wege rybę 1 do 1, no, ni chuja, nie da się odróżnić. Jak ktoś mówi, że się da, to się nie da. Z czego są robione wege ryby? Z wege ryby. Wege ryby są robione z ryb, które są w głębokiej depresji, już nie chcą żyć i poddają się eutanazji. Jest to są wegańskie, bo ich nie zabijasz, tylko same popełniają sudoku. No, są w wegetacji. Nie, tak serio to ten. To ogólny smak ryby jest znany z przypraw rybnych. I z tego. Gdzie idę, kurwa? Co ja robię? No hydrę, dobrze idę. Co ja robię, kurwa? Ej, ja jestem najebany? Ja najebany, nie? Ej, nigdy nie używaliśmy MSG. Wiecie, jaki producent gier najbardziej lubi używanie MSG do potraw? Taka ciekawostka. Ta, no, algi, wodorosty bardzo mocno. Kojima. Wiecie, czemu Kojima najbardziej lubi MSG? Bo stworzył Metal Gear Solid, MGS. Wegetarianizm to choroba. Czemu? Opowiedz, wariacie. Giga ciekawe. Oho, zaczyna się, widzowie, nie? Ktoś żyje inaczej niż ty, no. To jest. Z uwagi na to, że istnieje jedna kategoria produktów, której ktoś nie spożywa. I tyle z poradnika, no. Nie no, to giga głupie, kurwa, stwierdzenie, stary. Giga głupie, ale rozwiń. Może ma to jakiś, kurwa, sensu. No, nie ma, nie, ale może ma. Może będziemy w stanie. Płacenie za transport awokado 1000 km przyczyni się bardziej do rujnowania planety. A co ma awokado, stary, do wegetarianizmu? Wytłumaczysz mi? Wiesz, że wegetarianizm to jest dieta, która jest oparta o wykluczenie mięsa, a nie o, kurwa, jedzenie awokado? Co drugi przepis jest z awokado. Jak wytłumaczysz... Dobra, to uwaga, mam zagwozdkę teraz. Teraz czat, tutaj. Stoicie, blokujecie i tu, uwaga, można spaść. Widzicie tą linię? Najprawdopodobniej nie. A to jest taka linia, której nie możecie przekroczyć, bo spadniecie.
i walicie blok i jeden kurwa atak. I znowu szukacie tej linii, ona jest tu przede mną chwilę. Stoicie blok. A jak wytłumaczyć, stary, to, że ja na przykład awokado osobiście nienawidzę. Jestem hejterem awokado. Uważam, że smakuje jak kurwa zielone masło. Nienawidzę kurwa awokado, byku. Tę hejterę trzeba w ogóle zabić, żeby wejść do DLC-ka. Ja se robisz. Kartę trollowałem, no widzowie. Gdzieś podkurwić wegan, ale wiesz, że zrobisz głupka z siebie i nikogo nie podkurwiłeś. No i teraz po zabiciu tej hydry. O Jezu, co się kurwa zaczyna. Po zabiciu hydry, słuchajcie, trzeba dojść tutaj. Znaczy, nie trzeba dojść dokładnie tu, ale trzeba wyjść z gry. Teraz po wyjściu z gry zrespawni się tutaj golem zrobiony ze szczochów. Tak zwany Peace Golem. Wszystkie golemy tutaj są zrobione z krystalizowanej wody. A ten jeden jest żółty, można się tylko domyślić. I teraz uwaga, widzicie, że w nim jest kurwa księżniczka? Na plecach ma księżniczkę, widzicie to? Pa, jest księżniczka, siedzi tam kurwa w nim, Essa. Jego zabijasz i wyskakuje księżniczka. I gadasz z księżniczką. I jej mówisz tak, tak, zajebiście, nie? Czy ja mogę już stąd wypierdalać? Czy ja muszę z nią pogadać jeszcze raz, żeby otworzyć DLC-ka? Mogę już chyba stąd wypierdalać, ale już mi się pojebało z questem na maga. Adikos, dzięki za 35 miesiąc na 3. poziomie. Nie wiedziałeś, że ona tam siedzi? No. Żwiołak moczu tak zwany, no to był. Nic się nie stanie, jak się zabije. Kurwa, nie wiem, stary. DS-y, Kiro Bloodborne, którą najbardziej lubisz, DS-y. I teraz ją sobie tu przywołujesz na S-sie, nie? To jak w ogóle umrzecie i będziecie mieć golemy z powrotem zrespawnięte, to uważajcie, bo one ją mogą zajebać, nie? Okej, i ją trzeba przygadać. Pa, i ona cię net gestu może nauczyć. Essa. No jesteś na S-sie tak zwanej. Kości posłużą Velocity, dzięki za 6. miesiąc suba, ludologiczna Essa. I teraz, po zabiciu tego golema, musimy zabić drugiego golema tutaj i to nam otwiera DLC-ka. Dokładnie tutaj w archiwach. Widzowie, tak mi się kurwa nie chce robić tego DLC-ka, ale no zrobię go, kurwa zrobię go. I tu jest drugi golem, którego trzeba zabić. Kurwa. Będziesz zrobił też smoka? Kurwa. Ja też essę, no. Liczyłem na jakąś fajną odklejeczkę. Jest Broken Pendant i z tym Broken Pendantem cofamy się i możemy teraz otworzyć DLC-ka. Czy ja nie zapomniałem o jakimś bossie? Mam bardzo duże wrażenie, że o czymś zapomniałem. O kurwa, pa, typ się stary dołączył do windy. I pojechał kurwa windą, nie? Ale prosto do piekła. I
I z powrotem Undead Parish. Ej, ja kurwa nie wiem kiedy ostatnio miałem tyle ognisk naraz, nie? Na razie ty masz odklejkę i ziomek nic nie pisze, już chwila, a trochę free content w twojej głowie? Co? Jaki rent free w twojej głowie? Co ty gadasz, Fafelek? Po zrobieniu Final Bossa z podstawki można kontynuować DLCK? Nie. Dlatego został nam tylko Gwyn i wchodzimy do DLCK teraz. Hydrafasz Lake'u i DLC i Gwyn. No to Essa. Serio? Już wszystko? No to kurwa szybko poszło. Normalnie taki run to trwa... Speedrun All Bosses trwa chyba, widzowie, 1,5 godziny, tak mi się wydaje. Zrobiłem motyla. Normalne przejście gry trwa 1,5 godziny. Taki speedrunek, no nie? Nie All Bosses. No ale kurwa, tu jest dużo rzeczy. Ja teraz robiłem totalnie na ten... Dużo rzeczy robiłem tak totalnie powoli, żeby móc wszystko wytłumaczyć. A powiedzcie mi, czat. Kurwa, ten pad znowu się na czerwono świeci, nie? Powiedzcie mi, czat. Gdzie są 2 Titanite Chunki? Tak, żeby ich nie farmić z tych. Żeby ich nie farmić ze szkieletów. Kurwa, w Great Tree jest na pewno, ale po drodze w DLC-ku kurwa nie będzie jakiegoś... Czy nie ma problemu, że się spytał w mailu? Nie, spytaj się tu, stary. No, był Sif i For Kingsi też już byli. W ogóle na broni, kurwa, tam nie wiem, plus 8 czy plus 10? W Nowym Londo, jak nie zebrałeś, są. Gdzie są w Nowym Londoraku? Tak, kurwa, czułem. O, i to jest wejście do DLC. Ten item w ogóle co leży? To jest korona, która zwiększa attunement magii, jak się gra pod Inta. Giga dobre. I to jest kawaii, bo to ma kocie uszka, już wam pokażę, patrzcie. Podnosisz? To jest w ogóle sukienka, nie? Możesz założyć normalnie sukienkę. Wiecie, że ja gram dzisiaj cały dzień, kurwa, z delayem? Patrz, masz kawaii, kocie uszka. Fajne, nie? I tu cię Manus Abyssa bierze. I to jest giga, kurwa, ciekawe, bo tu się cofasz w czasie teraz. Żeby odtworzyć linię, przez którą rzekomo przyszedł Artorias, ale Artoriasowi niestety odpierdoliło. Jest podrabianiec. Siadasz sobie przy ognisku normalnie. Jest iluzoryczna ściana w Nowym Londo, kurwa. I teraz tak. Używam sobie Power Within'a. Pa. Przed wejściem. Biorę broń w two-handa. I to jest chyba drugi najbardziej mój nieulubiony boss w grze. On, moim zdaniem, kurwa, nie pasuje do Dark Soulsów w ogóle, nie? Ale jak widzicie, Power Within daje, kurwa, czadu fest. No i chuj, no nie mogę go skurwysyna trafić. Jasne, ale jak trafię, to zabiję. I to jest boss, których w ogóle jest, by the way, 2 po zabiciu Artoriasa czy po zabiciu Manusa. I jemu też można uciąć ogon, nie? I ta lokacja, w której jestem teraz, to jest Darkroot Garden, w którym biliśmy Sifa, nie? To taka ciekawostka. Tylko od tyłu tu będziemy wchodzić. Teraz jesteśmy dokładnie na arenie Sifa. Przechodzimy przez most.
I jeżeli nałoży się mapę z DLCK na mapę z podstawki, to na przykład tam, gdzie jest Manus, są Four Kingsi, nie? Tu, gdzie jest Sif, no to jest to ognisko. Giga zajebiste to jest, bardzo duża. Kurwa. Mógłbym raku, ale wolę wziąć grzyba. No to też prawda. Tam przy tamtym ognisku jest grzyb, od którego można kupić lightning resiny. Ale ja dobrze idę, dobrze idę. Ale tu sobie weźmiemy grzyba. To gdzie ten grzyb dokładnie jest, to nie wiem. I trochę pobiegniemy. Ale generalnie w tej lokacji leży przedmiot, który sprawia, że jeden z bossów w grze staje się całkowicie trywialny. Znaczy tak naprawdę z tym grzybem każdy boss się staje całkowicie trywialny. Kurwa, daj czanka. Jest! Ej, tu można przeskoczyć, kurwa? Naprawdę? Tu jest kurwa dziura? Jak wygląda z przyjmowaniem tatuaży? Słyszałem, że niektórzy mają problemy z barwnikami. Nie, to jest bzdura. To mówią, to jest wymówka chujowych tatuatorów, którzy nie potrafią wbijać koloru. Chyba, że chodzi ci o stare jakieś alergie, ale to ci nie odpowiem na ten temat, bo nie jestem lekarzem. Dawaj drugie pytanie, bo przeskrolowali. Generalnie ktoś mówi, że że na przykład są kolory, które nie siadają na skórze, to jest chuj prawda. Zajebiście tatuatorzy zawsze kładzą zajebiście kolor, nie? Wiadomo, że ktoś może mieć jakiś inny odcień skóry, przez co coś będzie mało widoczne, ale najczęściej są wymówki chujowych tatuatorów, że jakiś kolor nie wchodzi. Gdzie robiliście tatuaże? Kurwa, no w salonach tatuaży u topowych artystów, których sobie wybieraliśmy. Miska, Lipa, Wilczewska, nie? Czy polecamy jakieś artystę? Tatuaż to nie jest sztuka rzemieślnicza, która polega na wykonywaniu konkretnego zawodu, tylko szukasz artysty, którego styl ci się podoba. Nie szukasz kogoś, kto kurwa robi tatuaże, bo tak to pójdziesz do Janusza, tylko szukasz kogoś, kto robi tatuaże w takim stylu, w jakim chciałbyś mieć tatuaż finalnie. Ej, gdzie jest ten grzyb zajebany? On nie jest tu? Nie, on jest kurwa w dziurze takiej. On jest tu? Czy żałujesz w jakimś stopniu zrobionych tatuaży? Nie. Tu jest grzyb. Cztery. Czy do tych miejsc tatuaży czujesz różnicę czucia na skórze? Zależy gdzie. Mam tatuaże, które są zrobione w bardziej, powiedzmy, tradycyjny sposób. W miejscach, które są delikatniejsze, tak jak na przykład na żebrach. No i są tatuaże, które są zabliźnione, nie? I tego nie jesteś w stanie zawsze uniknąć. To jest coś, co może być czasem efektem ubocznym, że tworzy ci się mała blizna. Ona nie jest widoczna, ale no minimalnie ją możesz czuć. No w takim... Jak ktoś ci wykona oldschoolowy tatuaż na żebrach, to jest spora szansa, że faktycznie będziesz czuł ten tatuaż pod palcami, nie? I tu jest, widzowie, skrót, nie? No, grzyb jest totalnie, kurwa, OP. I to jest skrót, widzowie. I teraz idziemy na Artoriaso. To jest w ogóle sklepik, można sobie kupić Homeward Bone na przykład. Ja sobie kupię Homeward Bone. Tu są bomby jeszcze. Grzyb Elżbiety, no, grzyb Elżbiety OP. Idziemy na Artoriasa, jeden z najlepszych bossów kiedykolwiek stworzonym we From Software. Boss, który cały polega na graniu w pełni reaktywnie względem tego, co on robi. To boss, ten boss dyktuje tempo walki, nie ty. No alergię, no to możesz sprawdzić, kurwa, nie? Alergię, ale no to też wtedy kosztuje, że coś takiego, ktoś musi wykonać mały tatuaż, ktoś musi
dziób maszynki zmienić, igłę zmienić, kurwa. Zmienić całe stanowisko, żeby ci to, kurwa, zrobić, nie? No, jeżeli będziesz miał alergię na tłuszcz, to ci to wykryje od razu. Zobaczysz, że coś się stanie. Essa Artorias. I teraz ta, widzowie. Artorias? Tylko odpowiadacie na jego ataki. Są, kurwa, już? Skok. Ja pierdolę. I tak by the way, ja wam to pokażę, to jest pała na plus 13, nie? To nawet nie jest maksymalnie ulepszona broń, jak mógłbyś mieć ulepszoną na tym etapie. Ja mam 74 level, mam skończoną grę, nie? Tu jest w chuj więcej rzeczy, widzowie, które można mieć na tym etapie, nie? To nie jest playthrough, gdzie i kurwa, to żebyście mieli świadomość, to nie jest playthrough, gdzie ja min-maxuję postać. To nie jest playthrough, gdzie jestem przelewelowany. To jest playthrough, w którym ja nawet celowo mam nieulepszoną broń na maksa. Dark Soulsy są tak kurwa proste, jak wiecie, jak w nie grać, nie? Ale wiecie, to życie jest proste, nie? Jak wiecie, jak zarabiać miliony, to zarabianie milionów jest proste, jak coś. I teraz tak, to jest kurwa taka ciekawa lokacja, którą... Widzowie... Nie no dobra, pierdolę, ja to będę dłużej kurwa glitchował niż faktycznie to zrobię, tak mam wrażenie. Robimy skipa, czy nie? Ile jest 25% ze 136? Go skip. Ile jest 25% ze 136? 34. Nie. Generalnie w Soulsach jest taki glitch, który polega na tym, że jeżeli masz udźwig ledwo ponad 25%, to możesz wykonywać rolę w powietrzu, co doprowadza do tego, że jesteś w stanie wyrolować damage od kurwa spadania. Nie wiem, w którym dokładnie miejscu muszę stanąć, żeby trafić iframesem rola na upadek. Pamiętacie, kurwa, jak to robiłem? W którym miejscu tu się staje? Ja miałem wrażenie, że tutaj trzeba tak stanąć całkowicie, kurwa, na rogu. Nie, to nie jest kwestia timingu, bo jeżeli przestaniesz wykonywać rolę, jak przestaniesz wykonywać rolę, to nie wykonasz ich dalej. Essa. I teraz aktywujesz skrót, nie? Jezu, jaka ta gra jest usilnie pokurwiona, nie? No, z krawędzi trzeba. Tajkobara gigachat. A i na przykład tutaj to polecam wam ich wypulować łukiem normalnie. Ja to przybiegnę na pałę.
I może się uda, a może się nie uda. Damage, widzicie, jest kurwa chory. I żeby je zresetować, to se walę Forsquita i Essa. I w tym miejscu leży też najsilniejszy czar w całej grze, który one-shotuje bossów, nie? Ej, Power Within działa z czarami? Z tym kurwa nie walczcie. On się spawni tylko raz. Ale jest tak gównianym przeciwnikiem. A tutaj jest przeciwnik z... Jeśli to jest winda z bonusem. Essa. No i tu mamy pustkę. I w tej pustce jest najtrudniejszy boss w grze, który się nazywa, słuchajcie, Manus. Manus to jest całkowita kurewka. Jest najtrudniejszy boss w całej grze. I co możecie zrobić na Manusa? Manusa możecie po prostu całkowicie wyrolować. Na Manusa możecie założyć Havela. Ale na Manusa możecie sobie użyć grzybka. Jak użyjecie grzybka na Manusa, to zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Chcecie... nie, no chuj w tego pendanta. Ja go nawet nigdy nie używam. Widzowie, robimy teraz... jak chcecie zrobić Manusa? Chcecie zrobić Manusa całkowicie normalnie? Chcecie zrobić Manusa w Havelu? Chcecie Manusa w grzybku? Czy chcecie totalne combo, żeby pokazać, jak go skurwić do zera? Jedna grudka. Kurwa, nie ma. Totalne combo. Jechana totalna. Dobra, combo. Essa, na słuch kurwa, widzieliście to? Manus stoi sobie tam na dole. To są te 4 oczy, kurwa. Albo 8 oczu. O tam. Nie? To totalne combo wygląda tak. Zakładacie full Havela. Nie można połączyć grzybka z Power Withinem, z tego co pamiętam. Więc schodzisz na dół. Nie można, nie? Grzybka i Power Withina połączyć. Nie można. Zakładasz Havela. Teraz zademonstruję wam to na padzie, nie? Ale nie przechodźcie tego. Za pierwszym razem nie róbcie czegoś takiego w grze. Ja wam pokazuję sposób i wam tłumaczę, dlaczego Soulsy mogą być mega proste. Ale nie róbcie tego. Zróbcie te bossy normalnie. Ale jak czat chce combo, no to walimy pełne combo. Nie mam, by the way, broni też ulepszonej na maksa. Miejcie tego świadomość, nie? Ta broń, której używam, ma nie broń, tylko ten pancerz ma ogromną ilość poisa. To jest Manus. Za pierwszym razem, jak grę przychodziłem, zajęło mi to 3,5 godziny, kurwa. Używasz grzybka, stary. Biegniesz do Manusa. I robisz tak, kurwa. Spamujesz atak. Spam atak, spam atak. I się niczym nie przejmujesz. Masz go cały czas zaznaczonego. Teraz musisz podejść do niego. No fajnie. Spamujesz atak. Spamujesz atak. Spamujesz atak. Pijesz stusa mu na mordzie. Ty kurwa, ten grzybek się już tak szybko skończył. I spamujesz atak. Spamujesz atak. Jakbym się w Havelu z grzybkiem wyjebał, to by była niezła beka, kurwa. I pijesz na mordzie, nie? I spamujesz atak.
Kupię Shistusa. Muszę wyrolować, bo się uduszę. I teraz wam pokażę Manusa normalnie. Teraz się wyjebę, co? Ej, pamiętacie kiedyś, jak zrobiłem Kalamita? Poszedłem na Kalamita, wyjebałem się na zabiłem Kalamita, zbyt szybko się wytepałem do ogniska, musiałem do niego wrócić i pół godziny się na nim wypierdalałem? To były kurwa czasy. To było ile? 34, tak? Ja sobie mogę chyba założyć coś jeszcze, kurwa, by na to wychodziło? Tak. Essa. No, Bloodborne był pod tym względem chuj lepszy, jest mechanicznie. No dobra, czat. Teraz tylko ja i Manus. Manus ma generalnie to do siebie, że on ma zdelayowane ataki, wiecie, trochę. A ja tu jestem full greedy. No, nie powinienem tego robić. Widzicie? Powiedziałem, że tak jest. Pa i delay. To jest najważniejsza rzecz na Manusie. O kurwa, ten akurat nie jest delayowany. To jest bardzo dobry opener, nie? O chuj. O chuj. Ale jest widzowie źle. Jest bardzo źle, kurwa. Dlaczego, kurwa, ja w to nie mogę rolować? Ja coś czuję, że mi teraz point blank wypierdoli. Dokładnie. Essa. Tego. No to nie był najczystszy Manus, ale... No był. Jest Essa, widzowie, tak zwana. 60 dusz i dusza Manusa. Co zostało? W DLC-ku jest Calamit, tak? O kurwa, Calamit, ja pierdolę. Calamit. Jezu, jego trzeba przecież striggerować, nie? Dobra, to jest 10 minut max. Giga mi się tego nie chce robić, ale zrobimy to. Jaka jest kolejność? Trigger i potem klucz, tak? Trigger, klucz, olbrzym. No i Essa, czat.
Ile zajął ten run? On był długi, mam wrażenie, nie? Wydaje mi się, że bardzo długo dzisiaj streamuję. Ile było wyjebek finalnie? 8? 8 chyba. Jedna od... A to jest też taka ciekawostka. Kalamita, no nie? Można w tej fazie zabić. Ciekawe ile osób zobaczy, że gierka easy, ten się wypierdolić 10 razy na Asylum Demonie. Co? Bez kitu. Tu się trzeba wypierdolić, nie? Nie, tu się... Co ja pierdolę, ty? Tu się nie trzeba wypierdalać. Można Homeward Bone'a zajebać, nie? Jak się go striggeruje. $4,40 gra szykował w Soulsy. No to 5 godzin. To jak challenge run, bez kitu. Taki fully guided playthrough to wyszedł jak... zrobienie challenge runa. Widzowie, kto z was nigdy w Soulsy nie grał? No to a to minus będzie grane chyba, co? Widzowie, a jak oglądacie to wydają wam się te Soulsy proste? Jak myślicie, kurwa, ty, Soulsy to bez kitu, proste w chuj są, nie? Miał tak ktoś? W chuj proste. Generalnie z Soulsami to jest tak, że Soulsy same w sobie są mechanicznie ciężką grą, tylko są grą, która posiada... Aha, no. Tylko są grą, która posiada bardzo dużo ułatwień, nie? O chuj. I Soulsy są tak ciężkie, jak chcesz, żeby były ciężkie. I to jest w nich kurwa najlepsze, bo nawet jak już ogarniesz te Soulsy i w miarę I teraz tak, tutaj trzeba zejść i pyk roll. I to jest taka ciekawa interakcja, że on się śmieje z tej kurwa skrzynki. Dlaczego typo się śmieje ze skrzynki? Bo skrzynka jest mimikiem. Dropi klucz. I z tym kluczem otwiera się giganta, który zestrzeli smoka. Nie, dziś szczury w kanałach najebałeś 40 razy i zajebałem Alt F4. O, to fajnie. To brzmi jak z Souls Experience, no. Ja pograłem trochę i zacząłem dostrzegać tutaj trochę twoje spostrzeżenie co do PoE, że gracze tworzą pojebaną otoczkę. Nie, a tak jest. No, Soulsy są do przejścia, nie? Steve nieuratowany i dobrze, niech zdycha. Tak jest, no. Tak jak Essy pisze, to też jest, nie? Ludziom się wydaje, że są kurwa gadgamerami, jak przyjdą Soulsy, nie? Ja wam powiem, no, Soulsy są na pewno jakimś wyznacznikiem, ale kurwa nie skilla, a wiecie czego? Bo ma zalepiony w ogóle hełm żywicą, nie? Patrzcie, bo on jest ślepy. Soulsy nie są wyznacznikiem skilla, a kurwa pokory i cierpliwości, serio. Tą grę może ukończyć każdy. Widzowie, Amanda grała w gry chyba tak serio, no nie licząc tam jakiegoś okazyjnego pogrania ze mną w WoWa, grania w HS-a w wolnym czasie, pograniem ze mną w Traina albo w takie, wiecie, gierki typowo jakiegoś Raymana czy coś, jak sobie graliśmy na studiach, to Amanda nie była wcześniej graczem. Amanda grała w gry z 1,5 roku. Amanda ogólnie nie ma takich typowo nawyków gracza, nie? Na przykład Amanda w Gotiku jak wydropi miksturę, nie? To sobie ją wypije. Czajcie? A on jak ma mało życia w Gotiku, to zamiast zjeść 50 sztuk mięsa, to wypije miksturę. Pojebane.
Ja nagrała w gry tak z 1,5 roku i normalnie odpaliła Soulsy, ona wszystkie części Soulsów na lajcie przeszła. Ja wam powiem lepiej, Amanda pije mikstury statystyk przed dworem Irdorat. No w Soulsach jest najlepsze to, że z uwagi na to, że są bardzo metroidvaniowe, to można tworzyć do nich bardzo dużo challenge'y, nie? Wyobraźcie sobie, że teraz tak, ja przeszedłem kurwa Soulsy i już wam mówię, bez używania staminy. Czajcie? Nie możesz w grze biegać, nie możesz w grze atakować, nie możesz w grze rollować, a da się tą grę przejść, kurwa. Czajcie to? To jest pojebane. Przeszedłem Soulsy na kierownicy, przeszedłem Soulsy na macie do tańczenia. Przyszedłem Soulsy, kurwa, tylko magią. Przyszedłem Soulsy tylko piromancją. Przyszedłem Soulsy tylko łukiem. Przyszedłem Soulsy tylko miraklami. By the way, żeby odblokować mirakle, to musisz wbić, kurwa, określony poziom, bo mirakle nie są w grze dostępne od samego początku, nie? I to są takie pojebane rzeczy tu można robić. I ta gra jest całkowicie do tego przystosowana. Chcę jeszcze kiedyś zrobić run. W sensie do no-hita bym chciał giga zrobić. Ale no to bym musiał na miesiąc usiąść do tego. Ale tak najbardziej to teraz bym chciał zrobić całkowicie zepsuć Soulsy. Chciałbym zrobić run, w którym każdego bossa, którego się da, glitchuje w pełni. Skipuje, glitchuje, kurwa, takie pojebane rzeczy. Calamit ma w ogóle... Calamit ma ciekawą przypadłość, bo już wam pokażę, tylko niech kurwa mi pozwoli dojść do siebie. Fajne openery Calamit dajesz, nie? Z Calamitem jest tak, że jak mu stoicie pod, kurwa, jego tylną lewą nogą, to on się będzie obracał jak zjeb. Patrzcie na to. Do momentu, aż da jeden atak, który jest w pełni przewidywalny. Nie ten. O kurwa. Ale jestem w piździe. Nie przeżyłem to, ale jaja. Błagam, nie ziej ogniem. Faj, tu mu chodzisz i on się obraca jak zjebnie. I jego można baitować tam do momentu, aż wypuści jeden konkretny atak. O kurwa, nie. Dobra, Essa. Można mu chodzić cały czas wokół tej jednej lewej nogi, on się obraca i w pewnym momencie da ten atak, gdzie zieje sobie na fiuta. Mogę już, nie? Jakieś co zrobiłem za szybko i teraz się tego giga boję. O, wrzuć no. Dawaj, Maciejczak. Kiedy Wowiczek... Nie, muszę dokończyć. Dobra, został last boss, tak? Widzowie, został Gwyn. Mamy zakończony challenge. Jak wam się oglądało? Ej, na którym bossie się wyjebałem? Wyjebałem się raz na NS-ie. Giga wstyd, kurwa. Naprawdę, wstyd mi w chuj. Nie spojrzę sobie dzisiaj, myjąc zęby w lustro przed snem. I na Gaping Dragonie się wyjebałem. I oddajemy duszę. Na pewno zrobiłem wszystko? Giga Essa, no, Giga Essa. To w ogóle daje 20 stusów.
I teraz Gwyn jest bossem, jest jedynym bossem w DS1, którego można parować, nie? Czy tylko ten double boss ma 2 fazy? Że ma 2 paski życia? Ty, bez kitu tak. Będzie to, no, na YouTubie. W sensie, że się zmienia. Tak, to chyba, kurwa, tylko NS bez kitu się zmienia, no. I ma drugi pasek życia. Ja w Soulsach jakiś czas temu robiłem taki challenge, który się nazywa Double Trouble. On polega na tym, że każdy boss jest podwojony. Jest tak zajebisty challenge. Kurwa. Chyba się najlepiej przy tym bawiłem. Na Fate Only się jeszcze super bawiłem. Fate Only to był kurwa run, którego się giga bałem. Naprawdę, tak się kurwa bałem Fate Only, bo się oglądałem jakiś challenge runnerów i oni strasznie narzekali, że to Fate Only jest tak kurwa ciężkie. A to tak rozdupiłem kurwa. Tak rozpierdoliłem to Fate Only na takiej S-sie. Pamiętam, że ja nastawiałem ludzi na to, że będzie Fate Only robione. I oni kurwa wiedzieli, że to będzie ciężki run. I kurwa, ja to tak rozjebałem. Okej, Essa. I teraz tak, to jest jedyny boss, którego można parować. Ja nie umiem parować, nie? Uj. Jest go po prostu bije pałą po mordzie. Teraz czat, do was należy pytanie. Co robimy? Przedłużamy ery Wiecznego Ognia? I sprawiamy, że świat będzie kontynuowany? I go ratujemy? Czy wychodzimy w pizdu i nastaje ponownie mrok i wszyscy zdychają? Spierdalamy. Totalna spierdolka. No to totalna spierdolka. Może ubierzemy się jakoś fajnie. Sukienkę. Nie no kurwa, jak ja wyglądam w tej sukience. W Havelu widzowie wyjdziemy. Nie no kurwa, w Havelu dziwnie wyglądam. O, ten złoty pancerz. Że jest miedziany, ale chuj w to. W ogóle zakończenie Soulsów jest giga filozoficzne. Wiecie dlaczego? Bo nawet jeżeli przedłużysz ogień, to i tak go przedłużysz tylko na chwilę. I w pewnym momencie i tak wygaśnie. Więc nieważne co w Soulsach nie zrobisz, to dojdzie do tego samego. Tylko dojdzie do tego później. A tutaj ja się staję kurwa gigabogiem, niszczycielem. Pa! Klękają przede mną, idę. Essa. Let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned. No, ta kamera na jaja jest najlepsza. Dziękuję widzowie za oglądanie. Dark Souls Remastered. Fully guided playthrough. Kurwa. Postarałem się wytłumaczyć wszystko, co faktycznie byłem w stanie wytłumaczyć. Starałem się do każdego bossa dodać trochę jakiegoś insightu. Nie do każdego się dało. Nie na każdym byłem najwyraźniej na tyle dobry, by zrobić go za pierwszym razem. Bo się wyjebałem, na ONS-ie się wyjebałem, nie? I na Gaping Dragonie. Powiem wam tak.
Pierwszy playthrough Dark Soulsy powinno wam zająć. Ile widzowie myślicie powinno zająć pierwszy playthrough Dark Soulsy? Kurwa, powyżej 30 godzin, nie? Serio. 4,5 godziny. Essa. No jest kurwa fajny czas. 30 godzin. 30, 40. No zależy jak szybko gracie, jak dużo czytacie, nie? Ale tak 30, jak skończycie Soulsy za pierwszym razem poniżej 30 godzin, to najprawdopodobniej graliście już w jakieś inne Soulsy, nie? A tu możecie sobie zobaczyć w ogóle moje challenge. Pyromancy Only zajęło 5,5 godziny. Sorcery Only zajęło 5,5 godziny. To był jakiś randomizer. To jest kurwa w ogóle granie z przypaską na oczy. Fate Only 4. Double Trouble zajęło 10 godzin, nie? Łuk najdłużej zajął. 6,51 zajął kurwa łuk, nie? To jakiś speedrunek 1,34. To jest jakiś stary w ogóle speedrunek, by the way, nie? No, tak się przedstawia ten run. Zrobione wszystko w taki sposób, by nie zminmaksować tego maksymalnie jakby się dało, ale na tyle poupgrade'ować sobie postać, żeby faktycznie przyjemnie wyglądała. Jak nie graliście sami nigdy w Soulsy, to bardzo wam polecam testować i samemu się z nimi zaznajomić i zobaczyć jak wam pójdzie. A to jest wszystko, co ja mogę, żeby wam pomóc, wtajemniczając was w te Soulsy tak naprawdę. Więc co widzowie? Nic. Trzymajcie się, do zobaczenia.